bardzo serdecznie przywitać Państwa na konferencji Różnorodność, równość i inkluzja, wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju. Witam Państwa też w Katowicach, Europejskim Mieście Nauki 2024 i witam Państwa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, który jest gospodarzem dzisiejszego wydarzenia. Witam Państwa w pięknej auli Wydziału Humanistycznego. Za gościnę serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi Adamowi Dziadkowi. Bardzo proszę Panie Prodziekanie o przekazanie podziękowania. A szczególne słowa przywitania kieruję do Pana Rektora Jego Magnificencji, profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka oraz do współorganizatorów dzisiejszej konferencji. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia reprezentowana przez Pana Przewodniczącego Henryka Porczyka. Cieszymy się, że znalazł Pan Przewodniczący czas. Oraz Urząd Miasta Katowice w osobie Pana Wiceprezydenta Katowic Jerzego Woźniaka. Bardzo dziękujemy za obecność. Naszą konferencję zaszczycili też obecnością goście szczególni. Witam serdecznie Pana Konsula Generalnego Niemiec, Pana Martina Kremera. Są z nami także władze Uniwersytetu Śląskiego w osobie Pana prorektora, profesora doktora habilitowanego Michała Daszykowskiego, prorektora do spraw nauki i finansów. Dołączy do nas, bo jeszcze nie ma, Pan profesor doktor habilitowany Tomasz Pietrzykowski, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej. Witamy też serdecznie władze dziekańskie. Panią profesor doktor habilitowaną Krystynę Doktorowicz, dziekan Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego. Panią profesor Alinę Świeściak-Fast, dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Księdza profesora doktora habilitowanego Jacka Kępę, dziekana Wydziału Teologicznego, pana profesora Witolda Kurowskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pana prodziekana Leszka Drąga, prodziekana Wydziału Humanistycznego, ale także witamy reprezentację władz kanclerskich, panią Agnieszkę Maj, zastępcę kanclera do spraw inwestycji i zarządzania logistycznego. Są z nami także przedstawiciele otoczenia, władz miejskich, władz terytorialnych. Serdecznie witam Panią Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Krakowa do spraw polityki równościowej, Panią Ninę Gabryś-Janowską. Witam serdecznie Panią Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Katowic do spraw organizacji pozarządowych, Panią Agnieszkę Lis. Witam serdecznie Panią Katarzynę Dab-Borkowską, Miejskiego Rzecznika Konsumentów Urzędu Miasta Katowice, ale też Pełnomocniczkę Prezydenta do spraw równego traktowania. Witam serdecznie Pana Fabiana Stangiera, naczelnika do spraw zarządzania różnorodnością w Urzędzie Miasta Kolonia w Niemczech. Serdecznie witamy. Witam serdecznie Panią Agatę Woźniak, koordynatorkę równości szans i niedyskryminacji, kierowniczkę referatu koordynacji i zasad horyzontalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Witam serdecznie też Panią Edytę Świątczak-Górzędę, rzeczniczkę osób z niepełnosprawnościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Serdecznie bardzo witam przedstawicieli i przedstawicielki samorządu studenckiego i samorządu doktoranckiego, a nade wszystko witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa zebranych w tej sali, przedstawicieli bardzo różnych instytucji, to znaczy zarówno środowiska akademickiego, w tym szkół wyższych zrzeszonych w konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, przedstawicieli różnych instytucji publicznych, przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli miast,
z terenu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, całą społeczność studencką i społeczność doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Śląskiego, pracowników i pracowniczek Uniwersytetu Śląskiego i wszystkie osoby, które obecne są na sali, ale także te, które śledzą nas poprzez transmisję bezpośrednią online'ową. Jeżeli Państwo pozwolicie, na początek chciałabym poprosić naszych gości specjalnych o kilka słów adresowanych do nas, uczestników i uczestniczek konferencji. Przede wszystkim poproszę Jego Magnificencję, rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora Ryszarda Koziołka o kilka słów. Bardzo proszę, panie rektorze. Szanowna pani rektor, szanowni państwo, kiedy kilka już lat temu pracowaliśmy nad statutem, czyli konstytucją naszego uniwersytetu, wprowadziliśmy do niej taki punkt zaraz na początku, w paragrafie 4, punkt 2, który mówi: Wspólnota uniwersytetu, podejmując decyzje dotyczące swoich członków, bierze pod uwagę ich rzeczywiste dokonania, uznaje za niedopuszczalne jakiekolwiek formy nierównego traktowania i dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Byliśmy bardzo dumni, jesteśmy i byliśmy bardzo dumni z tego punktu. Wydawało nam się i nadal wydaje, a nawet jesteśmy przekonani, że streszcza on fundament uniwersytetu, wspólnoty akademickiej, jaką jest Uniwersytet Śląski, a właściwie uniwersytet w ogóle. Ale dzisiaj już wiemy, że to jest niewystarczające. Tam raczej formułowaliśmy stwierdzenie, czego nie tolerujemy w uniwersytecie. Dziś ta konferencja, ale także bogactwo doświadczeń, które zebraliśmy od tamtego czasu, obserwacja przemian życia nie tylko wspólnot akademickich, ale świata w ogóle, mówi nam jasno, że różnorodność jest wartością, której powinniśmy poszukiwać, którą powinniśmy animować, którą zwłaszcza wspólnota uniwersytecka powinna pielęgnować ze wszystkich sił, ponieważ fundamentem uniwersytetu jest stwarzanie warunków do tego, aby przyciągać podmioty, jednostki różne, odmienne. Uniwersytet karmi się różnorodnością, także różnorodnością wyraźną, często ekscentryczną, osobowościami wyraźnymi, indywidualnymi i mocnymi. Taki jest świat akademickiej edukacji, taki jest świat akademickiej nauki. Wszystko, co temu sprzyja, jest wartością uniwersytetu. Z tego płynie także korzyść wspólnot akademickich dla świata poza nimi. Ja ogromnie się cieszę, że organizatorzy tej konferencji otwarli ten problem poza i wyprowadzili go poza mury akademii, ponieważ przyglądając się dzisiejszemu światu, z jednej strony ogromnie zróżnicowanemu, z drugiej strony pełnemu zjawisk, które nas niepokoją, czy są po prostu groźne, związane z dominacją jednego państwa nad drugim, jednej kultury lub rasy nad inną, jak nigdy przedtem potrzebujemy mądrego namysłu i politycznych decyzji, które by równość i różnorodność i inkluzywność wspierały ze wszystkich sił. Uniwersytety są laboratorium społecznym, gdzie uczymy się współżyć ze sobą, być ze sobą w sposób pokojowy, celebrować różnorodność, a sprawiać, że jedyną miarą tego, kto ma rację, jest lepszy argument. Wszystkie inne czynniki muszą ustąpić. W związku z tym społeczności, które mają w swoim sąsiedztwie uniwersytety, są szczęśliwe i powinny być z tego powodu bogatsze, mądrzejsze, lepsze i powinny uniwersytetów używać, aby przejmować od nich praktyki, zasady, wedle których te społeczności, jeśli funkcjonują dobrze, jeśli funkcjonują właściwie, mogły się nimi dzielić.
Proszę Państwa, uniwersytet bez względu na dyscyplinę szczególną rangę przyznaje językowi. To, jak ze sobą mówimy. Jesteśmy nie tylko jako humaniści, jesteśmy w Domu Humanistyki Uniwersytetu Śląskiego, ale nie tylko humaniści wiedzą bardzo mocno, jak forma języka wpływa na sposób widzenia rzeczywistości. A malarz niemiecki Paul Klee powiedział kiedyś, że sztuka nie naśladuje rzeczywistości, tylko czyni ją widzialną. I ja bym to rozszerzył na język. Język, przemiany języka, troska o to, jak mówimy do siebie i ze sobą, wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Inkluzywne formy języka, troska o to, aby w języku nie kryły się mechanizmy przemocy, krzywdy, dyskryminacji, są naszą powinnością. I przykładamy do tego ogromną wagę. Czasem proste stwierdzenia wytrącają nas z przyzwyczajeń krzywdzących czy niesłusznych. Ciągle kołacze mi w głowie rozmowa z panią komisarz Elżbietą Bieńkowską, gdzie rozmawialiśmy o parytetach płci i ona przywołała taką scenę, taki epizod z Komisji Europejskiej, kiedy kobiety podjęły taką decyzję, którą lapidarnie streściły w sformułowaniu no woman, no panel. I czasem tylko tyle wystarczy. Kiedy konstruujemy gremia uniwersyteckie, rady konferencyjne, rady programowe, rozmaite ciała, kolegia rektorskie, dziekańskie, inne, wystarczy, żeby zakołatał nam ten prosty, lapidarny zwrot i nasza świadomość od tego się zmienia. Bogactwo tematyczne tej konferencji z pewnością podejmie i ten problem. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowania tej już niezwykle ważnej konferencji. Już to wiemy, Państwa obecność to potwierdza, znakomici goście i prelegenci. Dziękuję Pani Rektor na czele z wszystkimi organizatorami. Dziękuję mówcom, referentom, którzy za chwilę będą się dzielić swoimi ideami, przemyśleniami i refleksjami. Cieszę się bardzo, że tak licznie świat pozaakademicki zagościł dzisiaj w uniwersytecie. Wierzę, że wszyscy wyjdziemy z tego bogatsi i mądrzejsi. Wszystkiego dobrego, znakomitych obrad życzę Państwu. Dziękuję. Dziękuję panie rektorze. Uprzejmie proszę o głos pana przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pana Henryka Borczyka. Pani profesor, magnificencjo, szanowny panie konsulu, znamienici goście i uczestnicy tej konferencji. Na samym początku chciałbym wyrazić taki szacunek i zaszczyt, który mnie spotkał, że mogę uczestniczyć w takiej konferencji i pogratulować państwu podniesienie tematu, ten pomysł zorganizowania takiej konferencji. Równość, różnorodność, inkluzywność, zrównoważony rozwój. Na te zagadnienia patrzymy przez pryzmat szacunku. Chcemy się uczyć tego szacunku i uczyć wsłuchiwania w mieszkańców naszej metropolii. Żeby to było nie tylko dobrze, przyjaźnie, intuicyjnie zorganizowany transport, ale również to, żeby w naszych miastach, w naszej metropolii mogło żyć się lepiej. Żeby z pokorą i z szacunkiem, co już wcześniej powiedziałem, patrzeć na pomysły, na uwagi, na zagadnienia, które płyną od strony mieszkańców. Szanowni Państwo, życzę Państwu bardzo owocnych spotkań, obrad, dyskusji, która się tutaj wytworzy, ale i przyjaźni, które tutaj zawrzecie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. I jeżeli mogę prosić pana prezydenta Jerzego Woźniaka o zabranie głosu. Szanowni, może tak będzie prościej. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie jako gospodarz miasta w mieście, które jest stolicą województwa śląskiego, które jest stolicą metropolii, czy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii,
w której gdybyście Państwo postawili cyrkiel i zrobili taki 25-kilometrowy promień, to mieszka ponad 2 100 000 mieszkańców. Witam Państwa w mieście, które jeszcze 20-30 lat temu było tak naprawdę miastem węgla i stali. A dzisiaj, jak Państwo zobaczycie, jest miastem nauki, kultury, nowoczesnych technologii czy ogromnych międzynarodowych kongresów. Historycznie byliśmy regionem i miastem przemysłowym. Tutaj zawsze panował etos pracy. I ten etos kiedyś tak narzucał, że on właściwie określał rolę i kobiety i mężczyzny. Kobieta miała dbać o dom i dzieci, mężczyzna miał dbać o zarobienie na rodzinę, o utrzymanie tej rodziny. Dzisiaj etos pozostał, natomiast podejście do roli kobiet, do kwestii różnorodności całkowicie się zmieniło. Dlatego też bardzo się cieszę, że dzisiaj ta konferencja odbyła się właśnie w Katowicach, w Europejskim Mieście Nauki 2024. Bardzo dziękuję za to oczywiście pani głównej organizatorce, pani rektor Ewie Jarosz, profesorowi rektorowi Koziołkowi i wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej konferencji, międzynarodowej, dużej konferencji. I chciałbym, żeby owoce tej konferencji przeszły do mentalności ludzkiej. My wszyscy tworzymy w każdym, obojętnie czy w mieście, czy w metropolii, my tworzymy pewną wspólnotę mieszkańców. I jeśli ci mieszkańcy nie będą wykluczeni, będą się czuli równoprawnymi udziałowcami tej wspólnoty, członkami tej wspólnoty, to myślę, że to jest najistotniejszy element łączący nas wszystkich w ramach tego naszego samorządu. Chciałbym, żeby efekty tej konferencji, tak jak mówię, wpłynęły na zmianę mentalności i mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. Dziękuję bardzo i życzę owocnych obrad. Bardzo dziękuję panie prezydencie. I zapraszam do głosu pana konsula generalnego Niemiec, pana Martina Kremera. No to, panie profesorze, magnificencjo, szanowni panie prezydencie metropolii, szanowni panie prezydencie miasta, szanowni państwo. Różnorodność to jest też język i dlatego staram się mówić po polsku, ale i polski język to jest najtrudniejszy na świecie, no, przyznam. To dla mnie wielka przyjemność, wielki zaszczyt móc powiedzieć kilka słów na otwarcie dzisiejszej konferencji. Burmistrz, pan prezydent Wolter z Kolonii prosił mnie o przekazanie pozdrowień dla państwa. Niestety nie mógł być tu razem z nami. Cieszę się, że mogę osobiście powitać pana Fabiana Stanger z Urzędu Miasta Kolonia na dzisiejszej konferencji. Temat dzisiejszej międzynarodowej konferencji jest dla nas w Niemczech bardzo ważny. Po pierwsze dlatego, że konferencja odbywa się w Katowicach w ramach Europejskiego Roku Nauki. Tylko razem w dużym europejskim obszarze badawczym możemy połączyć siły. Po drugie, ponieważ temat konferencji wspólnota różnorodności, równości i integracji ma dla nas w Niemczech ogromne znaczenie. Wszyscy obywatele naszej Unii są równi i powinni móc żyć swobodnie, bezpiecznie i bez dyskryminacji, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, religii czy orientacji seksualnej. Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet nasza minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock mówiła o siłę równości. Niewiele jest obecnie słów bardziej adekwatnych do największych wyzwań i priorytetów politycznych na świecie niż integracja. Mobilizacja wszystkich talentów zwiększa konkurencyjność.
Pomaga to w walce z zmianami klimatycznymi i globalnym dobrobytem. Integracyjny, ekologiczny wzrost gospodarczy, który przynosi korzyści całemu społeczeństwu, jest niezbędnym elementem zrównoważonego dobrobytu, spójności społecznej i stabilności geopolitycznej. Teraz do nas należy poprowadzenie transformacji w kierunku bardziej zintegrowanego i zrównoważonego modelu wzrostu poprzez siłę równości. Życzę owocnych obrad. Dziękuję i to był mój skład dla integracji i równoważności. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie konsulu. Dostaliśmy także specjalnie adresowane dla uczestników i uczestniczek konferencji przemówienia. Pierwszym z nich będzie przemówienie pani przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Mezzoli, która jest maltańską prawniczką, polityczką, posłanką do Parlamentu Europejskiego i specjalistką z zakresu prawa europejskiego, ale dzisiaj do nas przemawia jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Dear friends, how long have we been talking about the need to eliminate gender-based discrimination? Whether it's in sports, at the workplace, or in an academic environment, gender-based discrimination has been prevalent for too long, and this needs to stop now. This is why projects such as Jeopard are so important. In a day and age where misinformation is attacking on all fronts, where an illegal war is still ongoing on Europe's doorstep, we need to create the right environment where academics and students thrive. This cannot exist in a context where men and women are still not treated equally. Let us understand that gender-based discrimination impinges on our academic freedom as well, and such effects can be devastating. That is why we need to act to ensure that academia is truly free from discrimination. Sometimes we tend to think that the people who created the European Union were different to us. They were not. Like us, all of us, they were a diverse group of people coming together, united in the same ideals. They shared and exchanged best practices and ideas, as you are doing, to move our societies forward. Your contributions are important. Our European democracies place faith in them. Keep up this amazing spirit that has brought so many academics to Project Jeopard. Keep striving to bring the brightest people together. Europe will support you. We must do everything we can to eliminate once and for all gender-based discrimination in academia and society at large. Only then can we truly say that we did it. Thank you. Drugie przygotowane nagranie pochodzi od pani komisarz do spraw równości Komisji Europejskiej, Helen Dalli, która również jest maltańską polityczką, wykładowczynią akademicką, ale też była ministrą do dialogu społecznego, spraw konsumenckich i wolności obywatelskich. I w takim razie poprosimy o nagranie. In business, politics, and life in general, we can only reach our full potential if we are able to use our talents and uniqueness fully. The support provided to women in science must take account of this. Gender mainstreaming is a powerful tool to ensure that gender equality is integrated into all aspects of policymaking in line with the EU Gender Equality Strategy. It ensures that women's diverse voices, roles, and experiences are taken into consideration and that imbalances are addressed. This is particularly important in science, where women are underrepresented. In the area of education, we aim to make the European education area a reality by 2025. This goal is attainable if we wisely invest in equity, inclusion, and gender equality.
The Commission will soon put forward a proposal for Council recommendations on attractive and sustainable academic careers, which will help to achieve an inclusive, diverse and gender-equal approach in higher education across Europe. Additionally, the Commission encourages that the threshold of people from an underprivileged background offered opportunities to study abroad increases to at least 20% of all learners benefiting from Erasmus+ learning mobility. In addition, the Girls Go Circular project, under the coordination of the European Institute of Innovation and Technology, contributes to the reduction of the digital gender gap and raises awareness of a more sustainable circular economy. Women's outnumbering of men at both the bachelor's and master's levels is not reflected at later stages of research or academia, as they still encounter persistent systemic barriers that hinder their full and equal participation in research and innovation. The Commission is committed to address this loss of talent. Targeted strategies, policy frameworks, and dedicated funding must all play a part. This includes gender equality plans as key instruments to promote institutional and cultural change. Over 200 academic and research organizations have received EU funding to implement such plans over the past decade. Since 2022, having a gender equality plan is even an eligibility criterion to participate in Horizon Europe. Several ongoing EU-funded projects are advancing the gender equality and inclusion objectives of the new European Research Area Policy Framework. For instance, the INSPIRE project aims to be Europe's centre of excellence on inclusive gender equality in research and innovation. I also recall the European Charter for Researchers, which underlines that gender equality must be understood from an intersectional perspective and also covers the combating of gender-based violence and the promotion of work-life balance. The gender-responsive approach is an integral part of EU public health policies and actions for health equity, in line with the gender equality strategy. For instance, the June 2023 communication on a comprehensive approach to mental health considers the fact that women are almost twice as likely as men to experience depression. It therefore sets out targeted actions. The EU for Health programme supports member states and other stakeholders to help women to live longer but also healthier lives. For instance, the Beating Cancer Plan considers education, socioeconomic status, age and gender. The programme sets out how attention should be paid to inequalities when it comes to access to preventive and cancer care. This can affect, for example, older people, persons with disabilities or minorities. To achieve a real impact, we need a collective effort with allies and gender equality champions everywhere. This is a continuous process. Together with you, we can build a union of equality. I thank you. Dziękujemy bardzo. Kolejne dedykowane dla nas nagranie to nagranie pani minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Mamy szczęście od pewnego czasu, że taka ministra jest powołana. Dzień dobry, drogie osoby, drodzy Państwo. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym wspaniałym wydarzeniu. Niestety z powodu obowiązków służbowych nie mogę być dzisiaj z Wami, ale chciałabym Państwa zapewnić, że różnorodność, równość i inkluzja to dla mnie zadania i działania w tym obszarze absolutnie priorytetowe jako ministry do spraw równości w tym rządzie. I nawet wtedy, kiedy działania poprzednich rządów szły w poprzek równości, różnorodności i inkluzji, to wiem, że otwartość, debata i dialog były obecne na uczelni. Obiecuję, że jako ministra do spraw równości będę wspierać Wasze i Państwa działania. Jako ministra do spraw równości chciałabym, żeby różnorodność, równość i inkluzja były obecne w naszym codziennym życiu. Życzę Państwu wspaniałej konferencji i dobrego spotkania. Dziękujemy bardzo. Ze względu na niemożność uczestniczenia osobiście otrzymaliśmy także specjalny list od pana
ministra nauki Dariusza Wieczorka. Pozwolicie Państwo, że go odczytam. Wasza Magnificencjo, Panie Rektorze, uczestnicy konferencji. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności, wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju. Niestety, ze względu na obowiązki nie mogę pozwolić sobie na osobiste spotkanie z Państwem. Pragnę wyrazić moje uznanie dla cennego przedsięwzięcia, jakim bezsprzecznie jest zorganizowanie przez Państwa tego wydarzenia. Cieszę się, że odbywa się ono w ramach obchodów Europejskie Miasto Nauki 2024. Konferencja gromadząca utytułowanych przedstawicieli polskiego i światowego środowiska naukowego, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, będzie doskonałą okazją do debaty na temat znaczenia i sposobów wdrażania zasad różnorodności, równości i inkluzji w środowisku akademickim. Trudno przecenić znaczenie tematyki podnoszonej w ramach Państwa konferencji oraz planu równości płci jako kryterium kwalifikowalności jednostek do udziału w programie ramowym Horyzont Europa. Przyczynia się to do wzmocnienia działań na rzecz równości między kobietami i mężczyznami w sferze badań naukowych i innowacji, a tym samym do budowania instytucjonalnej doskonałości polskich jednostek. Jestem przekonany, że katowickie spotkanie w gronie osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityk równości i różnorodności stanie się swoistym forum wymiany doświadczeń w zakresie opracowania, wdrażania, monitorowania działań oraz oceny planów równości płci. Z całą pewnością przyczyni się to także do wypracowania wniosków i rekomendacji na temat kierunków oraz sposobów rozwijania polityk równości. Gratuluję Państwu tej cennej inicjatywy i życzę udanych dyskusji, satysfakcji z podejmowanych działań, a także wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Dariusz Wieczorek, minister nauki. Dziękujemy za ten adres. Szanowni Państwo, równość i różnorodność to pojęcia, które w ostatnich latach ogromnie zyskują na znaczeniu, na popularności, to w różnych obszarach życia społecznego. W sensie podstawowym poszanowanie różnorodności odnosi się do uznania i akceptacji różnic między osobami i grupami, ich unikalnych cech, ale też i perspektyw życiowych. Różnic opartych na narodowości, pochodzeniu etnicznym, rasowym, płci i tożsamości płci, orientacji seksualnej, religii, poziomu sprawności, statusie ekonomicznym, statusie społecznym, stanie zdrowia i wielu innych cechach. Poszanowanie różnorodności i równości oznacza jednak też coś więcej. Oznacza docenianie owych różnic i tworzenie i rozwijanie takiego środowiska, które te różnorodności kultywuje, integruje i tworzy środowisko, w którym każdy czuje się szanowany i wartościowy. Każdy jest wspierany i wzmacniany. Rozwijanie różnorodności i równości są obecnie rozumiane nie tylko jako imperatyw moralny i jako realizowanie w pełni zasad i idei demokracji, ale także widziane są jako opłacalne. To inwestycja w rozwój, w lepszą jakość funkcjonowania, w większą produktywność i lepsze osiągnięcia. Mówiąc wprost, rozwijanie różnorodności i działania na rzecz równości przynoszą wiele korzyści. Pokazują to konkretne badania naukowe, dowodzące lepszego rozwoju społecznego, lepszego rozwoju ekonomicznego, tworzenia lepszych rozwiązań i wyższej funkcjonalności, tworzenia lepszej nauki, a także podwyższania poziomu dobrostanu w tych środowiskach, w tych organizacjach i w tych grupach, które mają zróżnicowany charakter. Różnorodność daje bowiem wieloperspektywę rozumienia świata, różnych zjawisk i problemów i zapewnia lepszą kreatywność i bogactwo pomysłów na ich rozwiązanie. Podstawowym prawem natury jest różnicowanie się. To prawo leży u podstaw ewolucji i rozwoju świata roślin i zwierząt. My, ludzie, odkrywamy je jako wartość dla życia społecznego stosunkowo późno.
po stuleciach promowania różnych filozofii i systemów społecznych opartych na regułach konformizmu i stosowania praktyk nagidania do słusznego, czasami jedynie słusznego wzorca i często brutalnej uniformizacji oraz dyskryminowania, a nierzadko wykluczania tych niepasujących do promowanych modeli, tych innych. Równość szans, równość dostępu do dóbr i do udziału społecznego, choć jako idee wybrzmiewały częściej w ostatnich dekadach, a nawet stuleciach niż różnorodność, to często miały charakter fasadowy, gnieżdżąc się głównie w manifestach czy rekomendacjach, oficjalnych dokumentach, a w rzeczywistości społecznej i w doświadczeniach indywidualnych osób często były pustą frazą lub fałszywą nutą. Dzisiaj działamy w różny sposób, aby poszanowanie równości i różnorodności stało się prawdziwym doświadczeniem i rzeczywistym kontekstem życia osób i grup społecznych, a nie tylko politycznymi deklaracjami na międzynarodowym, krajowym czy instytucjonalnym poziomie. Zasady te powoli zaczynają być odczuwalne w życiu, w codzienności osób w różnych środowiskach i organizacjach. Ich wdrażanie przynosi jednak wiele wyzwań, często napotyka bariery. Dlatego niezwykle ważne jest, by wzajemnie od siebie uczyć się, dzielić się dobrymi praktykami oraz doświadczeniem. Taki też cel ma konferencja, na której dzisiaj się spotykamy. Konferencja, którą nieprzypadkowo nazwaliśmy naukowo-społeczną, gdyż naszym zamierzeniem nie są tylko teoretyczne, akademickie dysputy, ale właśnie dyskusja, wymiana doświadczeń oraz wzajemne uczenie się. Chcemy wspólnie zastanawiać się, co to znaczy szanować różnorodność, jak ją szanować, jak ją rozwijać, jak można dbać o wyrównywanie szans w rozwoju, w karierach, w spełnianiu aspiracji i marzeń. To w tym celu dzisiaj się spotykamy, my, jakże różnie. Młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni oraz osoby, które rozumieją siebie w innych kategoriach płci, pochodzący z różnych krajów i z różnych kultur, o różnym stanie zdrowia i sprawności, ludzie akademii i spoza akademii, ci kochający Mozarta i ci słuchający Nirwany, i ci kochający osoby tej samej płci oraz innej, profesorowie i studiujący, nauczający i uczący się, posiadający władzę i moc decyzji oraz ci im podlegający. Jakże różnorodni. Konferencja nasza jest także różnorodna co do form, w jakich będą prowadzone debaty i dyskusje. Będą to zarówno wykłady wprowadzające, dyskusje panelowe, dyskusje otwarte, warsztaty dla różnych grup społecznych i wiekowych. Już wczoraj taką ofertę mieliśmy dla środowisk szkolnych, dla grup nauczycielskich, uczniowskich, studenckich, dla dzieci, seniorów i seniorek. Bogaty program warsztatów jest także przewidziany w dniu jutrzejszym. Zapraszam też, żebyście Państwo zwrócili uwagę i na inne wydarzenia, które towarzyszą konferencji. To wystawa prac artystycznych osób studiujących i pracujących na Wydziale Sztuki i Nauk Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, który zlokalizowany jest w Dzieszynie. To także wystawa projektu fotograficznego Photo Voice na temat dobrostanu kobiet w środowisku akademickim. I zapraszam też do zapoznania się z wystawą posterowych prezentacji badań Uniwersytetu Śląskiego na temat równości i różnorodności, laureatek i laureatów konkursu tematycznego wewnętrznego grantu Swoboda Badań, bo z dumą taki konkurs ogłaszamy co roku i mamy już drugą edycję rozstrzygniętą. Badacze otrzymali i badaczki pieniądze na realizację tego typu badań. Oczywiście organizacja tak wielkiego wydarzenia to wspólny wysiłek i działania bardzo wielu osób i ogromne wsparcie instytucji. Wzmiankowałam już, że głównym organizatorem konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach przede wszystkim,
osoby pracujące w Komisji do Spraw Równości i Różnorodności, ale także Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim. Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 także należy do organizatorów konferencji i oczywiście osoby skupione wokół projektu Gepard, o którym będę jeszcze miała przyjemność za chwilę mówić. Współorganizatorami są Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolia oraz Inkhubs Poland. Te prześwietne instytucje możecie Państwo znaleźć w logotypach, na slajdach i plakatach, które są eksponowane w przestrzeni, w której odbywa się konferencja. Tak naprawdę jednak to największe podziękowania należą się osobom, bez których ta konferencja by nie zaistniała. Serdeczne podziękowania raz jeszcze wyrażam panu rektorowi, profesorowi Ryszardowi Koziołkowi oraz panu prorektorowi Michałowi Daszykowskiemu za przyjęcie roli gospodarza, no i nie ukrywam, że także wsparcie finansowe. Ale pod tym względem też ogromne podziękowania należą się władzom kanclerskim Uniwersytetu, a zwłaszcza panu kanclerzowi Dariuszowi Lasce. Przede wszystkim jednak chciałabym podziękować moim najbliższym współpracowniczkom i współpracownikom, bez których, tak jak powiedziałam, ta konferencja po prostu by nie zaistniała. Współpracowniczkom i współpracownikom zresztą nie tylko przy okazji tej konferencji. I pozwólcie Państwo, że wymienię na pierwszym miejscu osoby, które serce, energię i zdrowie poświęciły dla zorganizowania tej konferencji. To pani dyrektor Iza Staszewska-Ferenc i pan Paweł Ziegler, który jest po prostu człowiekiem orkiestrą, ale także osoby, które od samego początku konstruowały ideę tej konferencji i robiły wszystko, żeby ona się zadziała. W kolejności, tak jak serce mi podpowiada, pani dr Marta Margiel, której serdecznie dziękuję. Pani dr Magda Półtorak, pani Katarzyna Więcek-Jakubek, kierowniczka działu HR, pani dr Katarzyna Papaja, która... pani dr Dominika Beck, pani dr Emilia Rekosz-Cebula, pani dr Jaśmina Śmiech, pan profesor Adrian Robak, pani dr Dagmara Dobosz, nasza cudotwórczyni pani Magda Piotrowska, która w ciągu minuty potrafiła uaktualniać stronę internetową konferencji, to dzięki niej Państwo macie na bieżąco informacje i cały program. Pani Wira Rudzewych, która pomagała w oprawie graficznej. Pani Karolina Jakubowska, pani dr Marlena Drapalska-Grochowicz, pani Marta Zegarek, pani Martyna Kowalska-Dziewit, pani Gabriela Wilczyńska, pani Weronika Wolany, pani dr Basia Smorczewska, która Państwa w recepcji przyjmowała, pani Ewelina Sporyż i specjalne podziękowania, ale to między nami, wiemy dlaczego, dla pani profesor Barbary Mikołajczyk. Serdecznie dziękuję osobom, które spoza uniwersytetu bardzo nas wspierały, pomagały w organizacji konferencji. Pan prezydent Jerzy Woźniak, który musiał nas już opuścić, ale bardzo, bardzo dziękuję pani pełnomocniczce prezydenta miasta do spraw równego traktowania, pani Kasi Dab-Borkowskiej. Bardzo dziękuję też pani Anecie Sarnickiej-Sawickiej z Inkhubs. Bardzo dziękuję panu Łukaszowi Łacie, który w ramach GZM-u prowadził z nami prace organizacyjne oraz pani Aleksandrze Polesek z UNICEF Polska. Bardzo dziękuję też i bardzo proszę panie profesorze o przekazanie, patrzę na pana profesora Adriana, wszystkim artystkom i artystom, którzy przygotowali dla nas prace, które można oglądać w przestrzeni, w której odbywa się konferencja. Bardzo dziękuję służbom IT oraz Centrum Komunikacji Medialnej za obsługę i także transmisję. Chciałabym jeszcze dwa słowa na temat kwestii organizacyjnych Państwu przekazać, a mianowicie widzę, że już Państwo macie słuchawki do tłumaczenia symultanicznego, więc
Konferencja odbywa się w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski i odwrotnie, jeśli będzie tego typu potrzeba. Macie też Państwo pewną pomoc i zaplecze w postaci wolontariuszy, którzy pracują i będą Państwu służyć pomocą w razie takiej konieczności. I generalnie pozostałe rzeczy postaramy się na bieżąco, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, Państwu przekazywać. Tym samym zakończyliśmy część otwierającą i pozwolicie Państwo, że przejdziemy do wykładów wprowadzających, do części merytorycznej. Jako pierwsze proponujemy Państwu wystąpienie nagrane pani Marceli Linkowej. Pani Marcela Linkowa to jest bardzo znana w Europie postać, jeśli chodzi o problematykę i obszar dotyczący równości płci. Jest znaną i cenioną w Unii Europejskiej ekspertką, konsultantką i doradczynią do spraw równości płci. Brała udział w bardzo wielu licznych zresztą unijnych projektach dotyczących równości płci, a przede wszystkim przemocy ze względu na płeć. Na co dzień kieruje Centrum do Spraw Płci i Nauki w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk i w kwestiach naukowych zajmuje się też tymi sprawami. Czy możemy prosić o nagranie? Hello and greetings. Thank you so much for the invitation. It's really a great pleasure to be with you today, even if only recorded. And I very much welcome this opportunity to address the current state of gender equality implementation in the European research area. My name is Marcela Linková, and I'm speaking to you today in my capacity as the Member State Co-Chair of the ERA Forum Subgroup on Inclusive Gender Equality. We are at a special time for gender equality, and it has taken us quite some time and effort to get where we are today. Several member states and the Commission now have a requirement for higher education and research organizations to have a gender equality plan as an eligibility criterion. And this has put into practice what many gender scholars, practitioners, and activists have been calling for a very long time: make money talk. So we are now seeing the first results of what this may mean, but there are also continued challenges and risks. And this is what I will address in the close of my talk. So let me now share my screen. I will start by stating the obvious. Gender equality is a core European value. And it needs to be repeated because it is not a lived value yet. When we invoke gender equality, the answer is often, yeah, get on with it. So it still needs to be insisted upon. And we have the additional challenge of making intersections with other axes of inequality to matter. We all know that we need to move beyond the additive model of inequality grounds, that intersectionality is important, as it will help to reveal the multi-layered nature of oppression, and that our work in higher education and research must do better to start developing actions to achieve substantive equality. The challenge is, of course, how concretely to do this. How to do this first, so that gender equality issues are not derailed, as is so often the case when diversity steps in. Second, how to do this in contexts when just mentioning gender equality is difficult, and the attacks on gender ideology and genderism ring high. And lastly, how to do this in recognition of the differences that exist across our countries. As you can see in this slide, we now have a host of policy documents that establish inclusive gender equality as a policy priority in the European research area post-2021. And inclusive gender equality plans are today the dominant tool to advance gender equality at the institutional level. So we find ourselves at an incredibly opportune time for gender equality in research in higher education. The policy documents are strong on the Commission as well as Council side, and we are seeing significant developments at the national level in several member states.
the political support appears to be there as well, and strong, judging by the fact that the Ljubljana Declaration on Gender Equality in in Research and Innovation, presented in 2021 by the Slovenian presidency of the Council, was endorsed by 37 parties, including 25 member states, with the exception of Latvia and Hungary. We have the ERA Action 5, Promote Gender Equality and Foster Inclusiveness, which I will address shortly. For Horizon Europe, the Commission introduced the new eligibility criterion, which is seen by many as a game changer. And this has come at a time when we can all capitalize on the fantastic results from many EU-funded projects. So we have the GIM tool for audit developed by ACT project. We have a host of trainings available developed by GE Academy. The ACT project too launched number of communities of practice. And here I specifically want to highlight the Jane C community run by Jagiellonian University, which is doing incredible work. And all these projects are generating new knowledge about change processes, the negotiations necessary, and the factors that can derail the process, such as when leadership changes. The Inspire Center of Excellence is developing new knowledge on inclusive gender equality plans. And in January this year, Horizon 2020 project UNICEF came to an end, which created a huge volume of new knowledge about gender-based violence in higher education and research in Europe, as well as incredible toolkit and other tools which provides institutions as well as policymakers with the support needed to advance on this crucial topic. And I'm also happy to be implementing Gender Action Plus. This time round, we're not building only a community of practice of representatives of national authorities, but we also have a community of research funding organizations, which is led by the Swedish Vinnova. So, coming to ERA Action 5, promote gender equality and foster inclusiveness. This ERA Action is working on 4 interlinked deliverables to develop a policy coordination mechanism, strategy to counteract gender-based violence, a policy approach that addresses gender mainstreaming, and principles for the integration and evaluation of the gender perspective in research and innovation content in cooperation with national research funding organizations. And to implement ERA Policy Action 5, the ERA Forum and the Commission set up a subgroup on inclusive gender equality, which was launched in March 2023 to provide advice, coordination, policy, and promote mutual learning. The subgroup is co-chaired by the Commission and member states, and it brings together representatives of 22 EU member states, 3 associated countries, and 14 umbrella organizations in 5 categories of ERA stakeholders. So this makes it one of the most supported ERA actions that there are, together with research careers. So this is incredibly encouraging. So what have we been doing in the ERA Forum? In 2023, we launched a task force on gender-based violence to work on the EU baseline strategy for a zero tolerance code of conduct. And we engaged with other ERA actions, specifically ERA Action 3 on research assessment, 4 on research careers, and 13 on European education area to identify synergies between these ERA actions. And this year, we delivered the EU baseline strategy and presented it in February to ERA Forum. We are currently working on the gender dimension task and have set up a task force for that, as well as another task force on gender mainstreaming to address cooperation across ERA actions, as well as national ERA coordination mechanisms. And we will also look forward to exploring cooperation with a newly established working group on inclusive research assessment tier within COARA, the Coalition on Advancing Research Assessment.
I also want to mention a new development in ERA Action 4 on research careers, which is the Council recommendation for a European framework to attract and retain research, innovation, and entrepreneurial talents in Europe, which contains a new charter for researchers, which is a very important document for many organizations, and it's in the background of the HR award. And so when you look at the document, which was adopted by the Competitiveness Council in December last year, you will see that gender equality plays a much more important role than it did in the past. And it mentions all the important aspects, integration of gender dimension, combating gender-based violence, intersectionality. It mentions systems of power between gender and other social categories. And it discusses institutional changes channeled through gender equality plans. So it covers all the bases in terms of the policymaking area. So non-linearity is a prime feature of gender equality efforts. Political support wanes and waxes at the EU level, at the country level, and there are misalignments in these times. And this is, of course, not only a technical issue, how to coordinate policy, but it's deeply effective, as anyone who has worked on gender equality issues for a longer period of time will attest. The resistances, the window dressing, the food dragging are more than real. And so we have to realize the risks that we're currently facing. We see the rise of the far right and populism in the EU, including anti-gender tendencies. And this is occurring also in countries that used to be the vanguard of gender equality efforts in Europe. With this, we have the European Parliament elections coming up this year, and we will be seeing the start of the negotiations for the new framework program, FP10. And with this, there's always the risk of simplification. Gender equality was simplified on the transition between framework program 6 and 7. And so this is a really real danger. But there are also opportunities. We have a platform at the EU level to work on gender equality policy. We have an increasing number of EU countries where gender equality plans are mandatory, giving hope that this won't be dismantled so easily. We can see that there is growing support for gender equality overall, and new topics have been put on the table, which had not been there before: intersectionality, gender-based violence, and monitoring and evaluation. And there are also opportunities to mobilize across the different actors that we have in the EU, and we will need this. And so after 3 years of stability and a growth trajectory for gender equality policy, we are now the beginning of a new cycle of political negotiations, and we need to be ready for this. So I want to close by saying we in Europe have now incredible communities for solidarity, support, exchange, research, mutual learning, coordination, networking, and mobilization. And what I have learned over the years is how important these networks and communities are. And it is my sincere hope that together we will stand firm and continue to build alliances and support, and that through our actions we will keep gender equality on the agenda and advance it. And that with you and others working at the institutional level or policy level, we will create policies and tools to monitor and evaluate gender equality plans and policies that will facilitate your own work. I want to thank you again for this invitation, and I really look forward to our joint efforts to advance gender equality in European research and innovation. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
My tym bardziej poczuliśmy się wyróżnieni i zaszczyceni posiadaniem tego nagrania. Pani Marcela Linkowa miała intencję uczestniczyć osobiście, niestety ze względu na liczne wydarzenia inne musiała zrezygnować, ale taka formuła też dla nas jest wyróżniająca. Dziękujemy bardzo. Pozostajemy w gronie międzynarodowym. Kolejną mówczynią będzie Jozan Kutajar, pani profesor z Uniwersytetu Maltańskiego, która kieruje Wydziałem Gender and Sexualities na Uniwersytecie Maltańskim. Jest także znaną w Europie ekspertką do spraw gender i rozwoju społeczności. Była konsultantką w różnych jednostkach rządowych, koordynatorką Rady Konsultacyjnej do spraw kobiet w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brała udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską, w tym projekcie Gender Action. Jako przewodnicząca Komitetu do Spraw Równości Seksualnej i Płci pomagała zaprojektować i wdrażać plan równości płci w Uniwersytecie Maltańskim. Jozan, the floor is yours, but I will operate with this to prepare your presentation. With glasses is better. Lepiej to jednak działa, jak mam okulary ubrane. Próbowałam już F5 i wszystko w to. Znów slajdów. Is it problem for you to have it this one? Then we will start with the slide presentation, but there is something not working. Mamy trochę kłopoty techniczne z rozpoczęciem pokazu slajdów. Nie wiem dlaczego. As usually, there are some technical evils. But generally. Zwykle tak się zdarza, że mamy jakieś kłopoty techniczne, ale może tam się uda jakoś je przezwyciężyć. We can start with this. Also not. But generally, you can start with this, yes? We lost the control over the computer, sorry. Straciliśmy sterowanie, jeśli chodzi o komputer. Nie mamy kontroli nad komputerem. Otworzyć na nowo całkiem. Na nowo otworzyć. To jest teraz. I teraz. Pokaz slajdu. Tu jest, nie? So you have to do this way, yes? Can I use Yes, this? here. Okay. Yes. Just to click here. Is it working? Niestety coś nie możemy przerzucać slajdów. Okay. Yes. It's working now. But no, Wait a screen minute, doesn't okay? change. Please give us. Okay, to jest. Nie? To może zamknąć, nie? Mhm. Okay. Okay. Aha. Bardzo prosimy o chwilę cierpliwości, jak zwykle w takich momentach chochlik techniczny się odzywa.
Not now. We have the technicians here. They are working. Trying to operate. Great or not? And now there is. It is, yes? No? Okay. Miejmy nadzieję, że to będzie jedyna awaria w dniu dzisiejszym. Mimo że mamy jeszcze kilka łączeń i nagranych wystąpień, ale wszystko... It's here, yes? Is it okay? Yes, yes, it's working. Brawo. For once it's not my Raz to nie jest moja wina, bo zwykle to ja tak robię. Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie, że mogłam wziąć udział w tej konferencji. Kiedy chodzi o różnorodność, to nie chcę tak naprawdę ograniczać siebie tylko do płci, bo Europa rośnie, zmienia się, drastycznie się zmienia. Na przykład w moim kraju w tym momencie 1/4 populacji to nie są obywatele Malty. Jestem pewien, że pewnie Polska też będzie doświadczać tego rodzaju różnorodności, a zatem popatrzmy, co się dzieje na świecie, który zwiększa się różnorodność w społeczeństwie. Chodzi również o to, że jeśli chodzi o prawo na podstawie, w Unii Europejskiej i na podstawie krajowej mamy coraz większą różnorodność. Dzięki technologii tak naprawdę nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania, żeby widzieć tą różnorodność. Jeśli potrzebujecie wykwalifikowanych pracowników, a my nie mamy tego na przykład w Malcie, musimy importować tych ludzi i oczywiście musimy zwiększać naszą świadomość i uznanie tej różnorodności. W przeszłości myśmy tego nie brali pod uwagę, na przykład tego, że ci ludzie, również osoby z niepełnosprawnościami mają prawa, powinni mieć własne zatrudnienie, możliwość wyborów, na przykład mieszkanie samodzielnie. Unia Europejska pomaga, ale jeśli chodzi o różność rasową, o dyrektywę, to ona tylko dotyczy ludzi z Unii Europejskiej, nie bierze pod uwagę tej dyskryminacji, której doświadczają ludzie nie będący obywatelami Unii Europejskiej, ale mamy również takie prawo, które pomaga krajom w promocji różnorodności. A teraz moje tak naprawdę hobby to jest intersekcjonalność. Było wiele definicji, ale ja wykorzystuję tą, którą kocham. Intersekcjonalność to naprawdę chodzi o zwalczanie dyskryminacji w ramach dyskryminacji, śledzenie nierówności w ramach nierówności i chronienie mniejszości w ramach mniejszości. W tym momencie w Malcie mam studentkę, która jest samodzielną mamą, pierwszą osobą w swojej rodzinie, która studiuje, ale kwestia jest taka, nie chodzi o to, że ona jest kobietą, ta osoba była wychowana przez instytucję, w związku kiedy ona ma jakieś kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem, jej dzieci nie są
dzieci chodzą do szkoły. Jeśli dzieci dzieci są chore, nie mogą iść do szkoły, ona nie ma nikogo, kto się zajmie dziećmi. Ona nie ma rodziny i to jest ta intersekcjonalność, którą musimy się zająć. My możemy mieć filary dotyczące płci, orientacji, niepełnosprawności, ale pewne osoby, pewne grupy gdzieś wpadają pomiędzy te bariery. I musimy mieć, jakoś zająć się nimi w ramach tego systemu, które mamy, tej struktury, którą mamy, które zajmują się nierównością. Musimy to zmobilizować w jakimś pewnym momencie, żeby zastanowić się, które grupy nam są poza systemem. W przeszłości, ale nawet w ramach naszego uniwersytetu mieliśmy dwie koncepcje, Gemeinschaft i Gesellschaft. Przepraszam pana konsula Niemiec, żeby nie zwracał uwagi na moją wymowę. I to są dwa niemieckie słowa, które są często używane. Gemeinschaft, często korzystamy z tego słowa w naszym wydziale. Mamy tą samą orientację filozoficzną, ale możemy tak naprawdę nie zgadzać się z sąsiednim wydziałem. Jak sobie działamy, kiedy mamy różnorodne osoby w naszym departamencie. Co nas skleja? Tak samo dzieje się w miejscu pracy. Oczywiście Gemeinschaft to jest wspólnota. Pytanie jest takie, jakie mamy zasoby, jeśli chodzi o zarządzanie, żeby sprowadzić tą różnorodność razem w Europie. Tak naprawdę nie pracowaliśmy zbyt dużo nad tym, ale jeśli przejdziemy do Stanów Zjednoczonych i Kanady, tam jest wiele teoretycznych sposobów, w jaki sposób radzić sobie z tą różnorodnością. I wydaje mi się, że teraz Europa zachęca do stosowania różnych sposobów, jak sobie radzić z tą różnorodnością. A teraz zachęcamy coraz więcej osób do studiowania. Jeśli popatrzymy na instytucje szkolnictwa wyższego, zachęcamy ludzi z niepełnosprawnościami, z różnorodnością, jeśli chodzi o płeć, orientację seksualną, ale oczekujemy, że to oni się zmienią. Tak naprawdę to organizacja musi się zmienić, bo organizacja została stworzona przez małą grupę osób po to, żeby zająć się złymi potrzebami. Jeśli pozwolimy tego typu organizacjom, by pozostały takie, jakie są, to tak naprawdę to nie będziemy inkluzywni. A zatem nowe osoby, tak na przykład kobiety, tak wydało mi się, że pan prezydent powiedział, że tu w regionie kobiety nigdy nie pracowały. Ja tutaj się różnię, tak naprawdę kobiety pracowały zawsze i pracują dalej. Czasami była to praca odpłatna, czasami nie. A zatem kwestia, jeśli chcecie więcej kobiet lub osób, które wykonują swoje obowiązki, miejsce pracy musi się zmienić. Jeśli chcecie, aby osoby z niepełnosprawnościami ja widzę tutaj osoby na wózkach za mną. A tak naprawdę myśmy nie stworzyli warunków w instytucjach, żeby stworzyć warunki dla osób z problemami, jeśli chodzi o poruszanie się. A tak naprawdę system lub organizacja musi się zmienić i zapewnić wsparcie dla tych różnorodnych grup. A zatem będąc członkiem grupy mniejszości, to może, jeśli jesteśmy członkiem takiej mniejszości, możemy mieć jakieś kwestie mentalne, psychiczne do takich mikroagresji. Przeprowadziliśmy takie badania na temat molestowania i okazało się, że pewne kobiety czuły się w pewnym sensie poniżone tym, że kobiety w ich obecności mówili takie żarty o podłożu seksualnym. One czuły się zagrożone i one czuły, że tak naprawdę to organizacja powinna zapewnić, że kobiety czują, że pracują w bezpiecznym miejscu. Nie powinno się śmiać z ciała. Dlatego tak naprawdę organizacja musi stworzyć bezpieczeństwo, inkluzywność. Mamy również studentów, pierwsza generacja studentów z klasy robotniczej i jeśli mamy badania, tak naprawdę oni najczęściej rezygnują podczas pierwszego roku, jeśli uniwersytet nie pomaga im. I nie dlatego, że oni nie są równie inteligentni jak inni studenci, ale z uwagi na kulturę uniwersytetu. Oni nie są zaznajomieni z taką środowiskiem uniwersyteckim. My chcemy, by
oni byli, wtedy my lepiej wyglamy, bardziej inkluzywnie, ale pytanie, czy my pomagamy. Ale również mam na myśli o osobach z widocznymi i niewidocznymi niepełnosprawnościami. Te grupy, bez tego względu, czy one są w społeczeństwie, w autobusie, w organizacji, czy w jakimś wydziale, jeśli oni są jedynymi tego typu, to doświadczają mikroagresję. Jeśli my nie zapewnimy, że ludzie nie mówią, a ja wiem, że powiem dowcip, wiem, że się nie możesz śmiać, ale czasami tak się zdarza, że chcemy przyciągnąć różnorodność i przynosimy sobie taką jedną osobę i nazywamy to tokenizmem. To jest taka praktyka polegająca na takim udawaniu, że jesteśmy inkluzywni. W szczególności na przykład rekrutujemy osoby z takiej grupy, która jest za mało reprezentowana i w związku z tym pokazujemy w ten sposób, że w miejscu pracy czy w kontekście edukacyjnym mamy równość. Mieliśmy poprzednią mówczynię, która mówiła, że powinno być więcej osób w STEM. Kobiety czują się, że są outsiderami, że borykają się z problemami ze zdrowiem psychicznym. I one mają, ten wskaźnik problemów jest największy, jeśli chodzi o kobiety. W związku z tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia definiuje dobrostan? Tak mieliśmy, żeby być szczęśliwym, to trzeba mieć właściwe warunki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Jeśli są spełnione te warunki, to jakość życia jest dobra i jesteśmy w lepszej pozycji po to, żeby wnosić swój wkład do społeczeństwa. Nie czujemy się wtedy, że robimy coś złego. Czasami zapewnienie dobrostanu, w związku z tym organizacje potrzebują równomierne dystrybuowanie zasobów. Jeśli dajemy ludziom te same możliwości, to znaczy, że niektóre grupy pozostaną poza tym. Pewne grupy potrzebują większej inwestycji, żeby poradzić sobie na poziomie uniwersytetu. I to jest bardzo fajny wykres i ten środek jest ważny. Tak naprawdę musimy czuć przynależność. W jaki sposób możemy czuć tą przynależność? Te organizacje muszą wprowadzić wiele zmian. Równowaga pomiędzy życiem a pracą, zapewnienie elastyczności hybrydowej opcji, zapewnienie opcji hybrydowych. Potrzebujemy więcej różnorodności na szczeblu kierowniczym, potem to wyjaśnię. I potrzebujemy tak naprawdę takie wzorce. Widziałam jak Roberta Metsola i jak widziałam Helen Dahl, kobiety z Malty. Byłam bardzo dumna z tego, że mamy takie osoby w kierownictwie na poziomie europejskim. Ja nie czuję się outsiderem w Europie, bo mamy te kobiety, te mocne kobiety. Pytanie takie, tak naprawdę na szczytach organizacji są zwykle mężczyźni. Oni wiedzą, jak działa ta sieć. Musimy zwiększyć dostępność budynków i obiektów dla mniejszości i osoby. I cały czas powtarzamy równość, równość. Dlaczego takie różnorodne miejsce pracy ma sens? Wiele badań w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że jeśli masz zróżnicowane miejsce pracy, warunki pracy, to masz lepsze wyniki. Ludzie mają różne doświadczenia, przychodzą do pracy i inspirują, jeśli chodzi o wymyślanie nowych produktów, nowych usług. Ludzie czerpią ze swojego doświadczenia, z różnych środowisk doświadczeń i to prowadzi do innowacyjności i kreatywności. Kiedy patrzymy na ludzi z IT, to te osoby, które wymyślają nowe produkty, to zwykle nie są studenci, tylko ci, którzy rzucili uniwersytet. I oni wtedy, jak są poza uniwersytetem, to wymyślają te produkty i usługi. I jeśli mamy różnorodność, to wtedy szybciej rozwiązujemy problemy. I wtedy zarabiają również więcej, ponieważ przyprowadzają nowych klientów.
I również na uniwersytecie też chcemy, żeby było więcej osób. Jeśli nie będzie więcej osób na uniwersytecie studiować, to nie będziemy mieć więcej pieniędzy. Jeśli mamy różnorodność, różnorodnych pracowników, to możemy też przyciągnąć różnorodnych klientów. Uczymy się, jak być empatycznym w stosunku do klienta. Oni wiedzą, nie możemy poprosić klientów, że to klienci będą się adaptować do naszej organizacji. To musi być odwrotnie. Będą wiedzieli, jak się do nich zwracać, w jaki sposób potraktować poważnie prośby, jak się odnieść. Do 1909 roku to były białe blondynki, bo tak naprawdę przyprowadzano tylko dzieci, które pracowały w danej fabryce. W związku z tym to były białe osoby z klasy średniej. Więc w momencie, kiedy afroamerykańska dziewczyna przyszła do sklepu i chciała zobaczyć lalkę, na przykład lalkę Barbie, to nie zobaczyła takiej odzwierciedlenia jej wygląd. Zatem kiedy zajęliśmy się tymi grupami, okazało się, że te różne grupy, różne tożsamości potrzebują różne lalki po to, żeby te dzieci czuły, że one przynależą gdzieś do jakiejś grupy. Nie będę wyjaśniała tego wszystkiego, bo jeśli mamy mniejszość i jeśli chodzi o siłę pracowniczą, to oni będą wiedzieć, jak sobie poradzić z klientem, z różnorodnym klientem. Jeśli jesteś białym anglosaksońskim przedstawicielem klasy średniej, to nie macie problemów. W związku z tym nie będziesz rozumiał tych osób, które nie są w większości. Więc instytucje mają tak naprawdę tendencję do wyciszania tych innych osób. W związku z tym ta różnorodna siła pracy jest świetna, jeśli chcemy przyciągnąć różnych klientów. Musimy również mieć różnorodność, jeśli chodzi o przywództwo. Są dwa rodzaje. To jest taka opisowa i zasadnicza reprezentacja. Osoby w moim wieku mogą mamy mocną kobietę premiera, która zgodnie z tym, co mówili dziennikarze, to miała większe jaja niż mężczyźni i tak naprawdę dziennikarze opisywali mężczyzn jako jęczących i w tym czasie, ale ona nie robiła zbyt wiele dla kobiet, więc zatem ona była to było bardziej była osobą bardziej, jakbyśmy powiedzieli, tokenową, tak? Jeśli chodzi o zasadnicze reprezentacje, tak naprawdę nie musimy znaleźć kogoś z mniejszości, żeby pokazać interesy mniejszości, ale musimy znaleźć osoby, którzy wierzą w sprawiedliwość. Bez względu na to, co rozumiemy przez sprawiedliwość. Mamy również pewne statystyki, ja nie jestem zbyt dobra. Niektórzy mówią, że dla mniejszości, żeby uzyskały jakąś władzę, to tak naprawdę musiałoby być około 40%. Dlatego Unia Europejska promuje te kwoty w wysokości 40%. Jeśli mamy osoby o różnej orientacji, tak naprawdę będziemy mieć rozważania, co to oznacza. Będziemy patrzeć na te same usługi z punktu widzenia różnych potrzeb. A zatem upewnicie się, że jest że bierzemy pod uwagę rolę w tych grupach. Jeśli popatrzymy na kobiety, które omawiają jakieś kwestie i mężczyźni, którzy omawiają kwestie, te grupy mają różne sposoby na omawiania danego problemu, ale nie widzą alternatyw. Jeśli oni usiądą razem, tak naprawdę będą musieli
pozbawić się tego myślenia grupowego. Jeśli mamy tą różnorodność, widzimy zmiany do proponowanych polityk i podejmowanych decyzji. Na przykład kobiety są bardziej skłonne do promowania zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Jeśli chcemy chronić ziemię, potrzebujemy więcej kobiet na poziomie decyzyjnym. Jeśli chcemy, widziałam robotę Metzola, moją koleżankę Dali, i kiedy ja zobaczyłam te kobiety, to czułam się tak naprawdę dumna, że możemy to zrobić, że jesteśmy w stanie stworzyć taki portret, jeśli chodzi o Helen Dali i Robertę Metzolę, dla kobiet, wzorzec dla kobiet. Co to jest inkluzywne środowisko? Nie będę czytać tego, ale potrzebujemy polityki antydyskryminacyjne, które będą stosowane. Jeśli nie mamy takich zasad, to możemy się zająć pewnymi kwestiami. Potrzebujemy również więcej szkolenia, jeśli chodzi o stronniczość w miejscu pracy. Widzimy nasze miejsce pracy z naszej własnej perspektywy. Ja nie wiedziałam, że na przykład ten student, ta studentka, która była samodzielną mamą, nie wiedziałam, że ona ma problemy, więc ona udawała, że była chora po to, żeby mogła zostać i zaopiekować się swoim dzieckiem. W związku z tym to wynikało z tego, że ona nie miała rodziny. Musimy zarządzać różnością kulturową. Mamy kolejna kwestia, to jest zapobieganie mikroagresji. Musimy być bardziej surowi dla osób, które żartują. Tak naprawdę to jest taka inwazja, jeśli chodzi o czyjąś godność. Musimy również mieć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. To dotyczy kobiet, ale również osoby z niepełnosprawnościami. I takie osoby też potrzebują tej równowagi. I musimy pociągać ludzi do odpowiedzialności. Ludzie muszą pokazać, że oni coś robią w kierunku różnorodności. Jeśli oni nie będą pociągani do odpowiedzialności, to oni tak naprawdę nic nie zrobią. Teraz już tutaj się zatrzymuję. To są moje główne punkty, jeśli czytamy o różnorodności w miejscu pracy. Ludzie mają różne perspektywy i musimy wziąć te różne perspektywy pod uwagę. To zwiększy kreatywność, to będzie prowadzić do innowacyjności. Tak naprawdę firmy będą robić więcej pieniędzy i ta grupa będzie bardziej zaangażowana, jeśli chodzi o relacje z klientami. Będzie można podejmować decyzje i zająć się wszystkimi kwestiami. Pracownicy nie odejdą, utrzymasz pracowników, tak naprawdę nie będziesz musiał płacić im aż tyle, co inne organizacje, jeśli twoja organizacja, twoja firma będzie miała lepszą reputację, jeśli chodzi o traktowanie pracowników. Oczywiście będą lepsze wyniki, jeśli chodzi o zatrudnianie, będą ludzie składać wnioski i będziemy mieć lepszą pozycję, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Bardzo dziękuję za tą możliwość wystąpienia przed Państwem. I tutaj się zatrzymam. Dziękuję, to było bardzo interesujące. Dziękuję, Jozan, za bardzo inspirujące i ważne wystąpienie. Wydaje mi się, że to było również ważne, dlatego że mamy tutaj wielu studentów w naszej auli i mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca, by stworzyć lepsze organizacje i lepsze środowiska w akademii, ale również poza akademią. Bardzo dziękuję. Następną osobą, która przygotowała dla nas wystąpienie i będzie na żywo, jest Catriona Nilauri, która jest wykładowczynią na Uniwersytecie College Cork w Irlandii. Jest dyrektorką Instytutu Nauk Społecznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą równości płci, ale także migracji, dzieciństwa i adolescencji. Kierowała projektem Through the Glass Ceiling, który był ukierunkowany na wsparcie rozwoju kobiet, karier akademickich i była też koordynatorką w znanym badawczym projekcie unijnym Generate Horizon 2020 dotyczącym równości płci w badaniach i innowacjach. Catriona, are you with us and can we connect? Kasia? Hello, So I'm here. the floor is yours. I'm not sure whether you are visible. Hello? Nie wiemy. We could hear you. Nie? Słyszymy. Nie widzimy jeszcze.
Hello, can I start? Czy mogę zacząć? Nie widzimy pani jeszcze? Proszę o chwilę jeszcze cierpliwości. Just be patient for a minute. We have connection, but we don't have just a problem with the screen. Just we have connection, but waiting for presentation to show you on the big screen. Bo my tej prezentacji nie mamy w ogóle, więc jakby musimy ją widzieć, bo inaczej to jest nieprawda. May we ask you to start your speech? Because we have the presentation. I'm not sure whether you can hear me. Dzięki. Hello, everybody. Can you hear me? Witam wszystkich. Czy Państwo mnie słyszą? You can start. Hello, everybody. Can you hear me? Yes, we can hear you. Dzień dobry. Thank you very much for the invitation to join you here today for this. Uczestniczyć z Państwem w tej konferencji. For this conference. I am really pleased to join you, and I would like to share my experiences podzielić się swoim doświadczeniem of being an action researcher in a number of projects in my university that have sought to address gender inequalities powiedzieć również o polityce równości w moim uniwersytecie. in academia.
What I want to do today is just to present a few reflections here on some of Dzisiaj the key chciałabym things przedstawić kilka that we have refleksji learned na through temat these promowania projects. planu rodności płci na Irlandzkim Two Uniwersytecie. projects that I want to talk about Dwa today projekty, o których chcę mówić dzisiaj. are Through the Glass Ceiling, an intervention Pierwszy in to for academic women, and this was a project run for academic women by academic women. I dla kobiet w akademii. I drugi projekt to projekt, which aimed to develop and implement a gender equality action plan in our own university as part of a wider consortium. W uniwersytecie i w szerszym konsorcjum. Przede wszystkim chciałabym przedstawić osoby, z którymi współpracowałam w tym projekcie. They're named here. And the second important thing I would like to note is that as a research team, when we worked on these projects, we approached them from a perspective that recognizes that the university is a gendered institution. So we were largely coming from a theoretical perspective that recognized the role of gendered and gendering structures in the university and how all of these kind of intersect and reinforce each other, both formal and informal structures. In other words, how we do gender in everyday life, and how small decisions can have cumulative and important effects over time. These kinds of processes are insidious because they're very often invisible, and they're kind of taken for granted in the way in which things are done within the university. So a first step really in addressing them is actually making them visible, naming them, drawing attention to them, and demonstrating their effects. And if we view these as processes that reproduce gender inequalities all of the time, then what's key is that they're dynamic and they're constantly doing. And this also means, of course, that gender is not fixed, institutions are not fixed, and change is possible. So what I want to talk about a little bit is about what we learned from the process of trying to implement change for gender equality through the Genovate project and also the Glass Ceiling project. So Genovate was designed around the very logical idea of developing a gender equality action plan for our own university, and then to promote the implementation of this gender equality action plan. We took an action research approach, which meant that our research would inform our actions, and in turn, through the research, we would evaluate the impact of the actions. Of course, the reality of the project was 100 times more chaotic and more frustrating than this. But the idea was something like this, that we would conduct action research. The action research would inform our engagement with stakeholders within the university, and in turn our engagement with the stakeholders would feed into the development of actions, and then this kind of the cycle of action research and engagement would continue. So I want to focus on two key challenges that we faced in doing this project. And the first one relates to our positionality, the positionality of the project within the institution. So in both cases, both projects were run by a group of female academics and researchers, attempting to develop and promote gender equality interventions within our university. So neither of the two projects was formally institutionalized. And that meant that, especially in the case of Genovate, we actually spent a lot of our time and energy persuading university management and internal stakeholders of the need for change,
raising awareness of issues, proposing actions for change, and encouraging acceptance through providing evidence-based tools to support the efforts for change. So just opening the conversation in the first place was a big challenge, and we really struggled in the initial years of the project to find the institutional spaces where we could raise gender equality as an issue. Genovate was raising uncomfortable questions about our own organisation that were difficult to face up to, and our inputs were not always welcomed by everybody, not viewed as important by everyone. And we realised at the time that people within the university very often viewed us as irritating. But we saw that afterwards as actually something productive, because it meant that the issues we were raising couldn't be ignored. Change is by its nature disruptive, and it makes people uncomfortable. So it's okay to be irritating at times, I would say. So it was important then for us to really work on opening spaces for conversations within the university and to have an ongoing process of engagement with internal stakeholders, both the staff working on the ground level and the university management, because we realised very quickly that change would never happen without a good degree of support from the bottom as well as the top within the institution. So an important part of our work in Genovate was to open up avenues for staff across the university to learn about the project and to contribute their views to it. And we did this through mechanisms such as cafes, open days, and you can see an example of one of these in the image on the right here. And this was part of the process of trying to build a momentum for change that was participatory and inclusive. At the same time, we were trying to open up channels of communication with senior management within the university. And that's represented in the image on the left, where we would make presentations to senior management as part of our engagement strategy. So our engagement with university management took a number of avenues, and the goal was really both to consult with stakeholders, but also to advocate for action for gender equality, with the goal of facilitating a sense of shared ownership of the agenda. So we did this in a number of ways. We set up a project advisory group made up of senior figures across the university, people we saw as allies, but also people we hoped would become allies. We also had one-to-one consultations with individuals right across the university to help us to navigate the system. And we made presentations to key decision-making bodies in the university about specific gender issues and our proposals for actions. So this sounds all very clear and kind of sensible in retrospect. At the time, this was a very frustrating, slow, messy, unpredictable process. And one of the reasons it relates to the second challenge, which was navigating the maze of institutional power structures. And this is not just about addressing the power structures, it was actually about finding our way around the power structures. And one of the things we found was that in our efforts to bring in small actions for change, we would approach one person or one committee that we believed had authority in that area within the institution. But we would find then that we were constantly being referred on to other people who in turn would refer us on to others in what felt like a never-ending process with little real change and a certain degree of avoidance of responsibility happening. So we realised that power in the sense of the authority to influence how things are done in the institution is very slippery. It moves around. It's never vested in one person or one committee.
But what was important to us was that we took a reflexive approach to this and we documented our experiences and reflections, which really helped us to actually understand what was going on. But just because power structures are slippery and vague doesn't mean that they don't exist. And this points us to the role of informal power structures, the less visible cultural processes that interact with formal structures to reproduce uneven power arrangements. And we found that targeting formal structures alone does not work. Proposals for rule changes can win approval, can win endorsement officially, but implementation does not necessarily follow. So, for example, in Genovate, one of our proposals was for a minimum 40% of each gender to be represented on key decision-making bodies. We put a lot of time and effort into researching this, and we prepared the evidence and we presented our proposals eventually to Academic Council, and in quite a landmark decision, Academic Council endorsed our proposal. However, we found out afterwards that even though it was officially endorsed, implementing it, actually making it happen, was a very long and very slow process of change. In fact, it took years for this to really happen on Academic Council, and for many different reasons, one of which is a general resistance to change and inertia within the system. Sarah Ahmed says that sometimes official endorsement can detract from the work required to make the real change happen, because it takes the attention away from the actual requirement to make change. However, what we also found was that actually, when change does happen, it happens in unexpected ways, and that the really powerful changes happen when gender consciousness is raised among all actors, from the top level and from below, and when there's a kind of a collective impetus for change is mobilized. I suppose one of the most exciting outcomes for us was in Through the Glass Ceiling, that was to do with the creation of a space for those who are most affected by inequalities, in other words, women, to connect, to share, and to build the sense of a felt need for change. And that's reflected in this quote here from one of our participants, who talked about the power of naming the issue, naming the inequality, and making and putting it out there. At the same time, one of the key achievements of the Genovate project we felt was to put gender on the agenda of senior management. In other words, to put it there, and we could see that it actually remained on the agenda. So when change happens, it actually is in unexpected ways very often. Since the end of the Genovate project, things have changed in our university quite a bit. The university has implemented some of our proposals. It has established an Equality, Diversity and Inclusion unit, and it has won an institutional Athena Swan Bronze Award for addressing gender inequalities. And I just would like to finish up with a couple of final comments. The first one is the importance of focusing on informal gendering processes. And in the context of now that there's more formal recognition of gender inequality, it's more important than ever to focus on the informal processes that very often can hold back change. And finally, the importance of involving those who are most affected by gender inequalities, in other words, women, and in particular, women who are most marginalized, in shaping the agenda for change. And so this doesn't mean that women should do the work of change, but that women really should be central to the process of shaping the agenda of change. So I would like to thank you for your attention. And it's been a pleasure to have the opportunity to speak to you today.
Dziękujemy za przemówienie. Że doświadczenia innych uniwersytetów w zakresie wdrażania polityk równości i różnorodności są po prostu bezcenne. Dziękuję bardzo. Przed przerwą, która za chwilę nastąpi, ale nie tak szybko całkiem, chciałabym Państwa zaprosić jeszcze do zapoznania się z kolejną inicjatywą, która ma na celu wdrażanie polityk równości i różnorodności zarówno w uniwersytetach, jak i poza uniwersytetami. I będzie to zaprezentowanie wydarzenia, a właściwie procesu, który dzieje się, trwał, kończy się, z powodu którego także się spotkaliśmy. Mam na myśli projekt Gepard, który realizowaliśmy w Uniwersytecie Śląskim wspólnie z Międzynarodowym Konsorcjum. I chciałabym Państwu przed przerwą opowiedzieć o projekcie trochę, ale może trochę więcej o osobach, które ten projekt tworzyły, rozwijały, które spowodowały, że ewoluował on bardzo w stosunku do tego, jakie były pierwotne nasze pomysły. Nie wiem, czy jest już widoczna prezentacja? Nie. Chwila cierpliwości. Ja może będę tak zagadywać, póki się tam nie pokaże. Jest, ok. Tworzenie projektu Gepard, Gender Equality Program in Academia Raising Diversity, odbywało się równolegle do prac nad planem równości płci w Uniwersytecie Śląskim, który był drugim w Polsce planem równości płci, zrecenzowanym przez specjalistkę obecną na sali, panią profesor Anetę Ostaszewską. I właściwie na własnej skórze, przekonując się i doświadczając różnych trudności i rozterek i tego, jak potrzebne byłoby wsparcie i odniesienie się do jakichś wzorców poza samymi rekomendacjami Unii Europejskiej i poszczególnymi dyrektywami, postanowiliśmy napisać wniosek, żeby uzyskać finansowanie i wspólnymi siłami poprzez współpracę osób z różnych środowisk i z różnych rzeczywistości społeczno-kulturowych i akademickich podjąć takie wyzwanie stworzenia takiej właśnie pomocy dla wszystkich tych środowisk, zarówno akademickich, a potem w trakcie projektu uznaliśmy, że także pozaakademickich, takiej właśnie pomocy, która mogłaby pomóc ten plan zbudować, ale także te plany równości doskonalić. Udało się, uzyskaliśmy finansowanie całkiem spore w wysokości ponad 336 000 euro. Wdrażanie projektu trwało ponad 2 lata. Rozpoczęliśmy w styczniu 2022 roku i kończymy właściwie w tym miesiącu. I między innymi w czasie tej konferencji chcielibyśmy Państwu pokazać to, co udało nam się osiągnąć. Nad projektem pracowało bardzo dużo osób stanowiących międzynarodowe konsorcjum. Uniwersytet Śląski w Katowicach był liderem, ale oprócz Uniwersytetu Śląskiego, a właściwie na równi, bo bardzo szybko się okazało, że charakter naszej współpracy miał bardzo demokratyczny, bardzo partnerski charakter. Były to także uniwersytety Miskolc-Jegetem na Węgrzech, European University na Cyprze, Uniwersytet Maltański, Uniwersytet w Salzburgu, Paris-Lodron Universitat w Austrii oraz University w Salerno. I w takim zespole blisko, a właściwie ponad 20 osób, które w bardzo bliskim związku ze sobą współpracowały, podjęliśmy pracę nad samym projektem. To, co najważniejsze, to właśnie osoby, które tworzyły i bardzo szybko się okazało, że gdyby nie
wyjątkowe zaangażowanie, pracowitość, kompetencje i sama postawa wobec zadań, których w projekcie sobie namnożyliśmy sporo, to pewnie by się to wszystko nie udało. Polska ekipa, jak Państwo widzicie, poza mówiącą te słowa pani dr Marta Margiel, Magda Półtorak, Kasia Więcek-Jakubek i pani dr Jolanta Klimczak. Zespół maltański, Jozan Kutajar, którą mieliście Państwo okazję wysłuchać, Roderick Vassallo oraz Janet Mifsud. Ekipa włoska, Luna Carpinelli, Gino Frezza, nieobecny, ale duchem z nami, Marco Navarra, Stefano Bifulco i współpracująca z zespołem włoskim Simona Castellano. Zespół z Cypru przede wszystkim pracowała Andry Christoforu i Marina Appioniki-Foru, ale także wspierał pan prorektor Marios Vrionides. Salzburg, Austria reprezentowała Ulrike Brandl i drużyna węgierska Edith Christon, Bernadette Solimosi-Szekeres, Gabor Melipetaki, Laura Bereni i współpracująca Eryka Varadi. Nie będę Państwu za dużo mówiła o tym, na co projekt był nastawiony i ukierunkowany, bo to Państwo znajdziecie na stronie dostępnej, myślę, w sposób przyjazny. Przyświecała nam oczywiście idea rozwoju równych szans zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w środowisku akademickim oraz eliminacja wszelkich form przemocy i dyskryminacji w środowisku akademickim, ale także coraz bardziej w trakcie trwania projektu myśl dominująca rozwoju różnorodności w środowisku akademickim. Celem bezpośrednim naszym było wypracowanie takiego systemu działań, który prowadziłby, czy pomagał w eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć w środowisku akademickim oraz rozwój różnorodności poprzez stworzenie pewnego uniwersalnego, swoistego modelu, który mógłby być aplikowany zarówno w środowiskach akademickich, jak i z czasem, tak jak powiedziałam, i pozaakademickich. I sposób działania, jaki nam przyświecał, to była przede wszystkim wymiana dobrych praktyk, ale także przegląd różnego rodzaju rozwiązań istniejących w przestrzeni działań równościowych w środowiskach akademickich oraz oczywiście stworzenie bardzo silnej sieci współpracy pomiędzy nami, partnerstwa w celu wypracowania zakładanych efektów. Co jest istotne, w tym projekcie wszyscy partnerzy pracowali nad wszystkimi rezultatami, co nie jest zbyt częstą metodyką działania w tego typu projektach. Tutaj wszyscy faktycznie nad każdym z projektów pracowaliśmy i bardzo szybko doświadczyliśmy właśnie owoców naszej różnorodności, która powodowała, że myślenie o poszczególnych projektach i ich finalna postać znacząco zmieniały się w trakcie naszej współpracy. Mówiąc o realizacji projektu, to tylko te najważniejsze aktywności, które występowały w ciągu tych ponad 2 lat, to były spotkania bezpośrednie w krajach partnerskich. 6 aż takich spotkań się odbyło, 16 spotkań online'owych, wydarzenia tak zwane upowszechniające i te X-y to jest po prostu niepoliczalna liczba maili, niepoliczalna liczba wiadomości WhatsAppowych, niepoliczalna liczba godzin, które poświęciliśmy na wypracowanie naszych rezultatów. Te rezultaty na początku założone były 4. To właśnie ten uniwersalny plan równości płci jako swoisty model, który mógłby być aplikowany w środowiskach akademickich i z czasem postanowiliśmy, że będziemy go tak budować, żeby był do zaimplementowania także w środowiskach pozaakademickich.
zestaw rekomendacji o charakterze metodologicznym, które mają wspomagać podejmowanie aktywności diagnozujących, monitorujących i ewaluujących plany równości płci. Zestaw materiałów, taki pakiet materiałów informacyjnych i edukacyjnych na rzecz rozwijania różnorodności oraz likwidacji nierówności pomiędzy płciami oraz konkretny zestaw, pakiet scenariuszy w zakresie dydaktyki akademickiej. Szybko też postanowiliśmy, że nie może być i powinien być tak zbudowany, żeby był możliwy do wykorzystania także w starszych klasach szkół ponadpodstawowych. Z takimi zamierzeniami zaczęliśmy. Początki były bardzo trudne, bo zaczynaliśmy w okresie kolejnej, już nie wiem której fali pandemii, spotkanie otwierające, ale w krótkim czasie, po kilku miesiącach okazało się, że spotkania te bezpośrednio na żywo są możliwe i to okazało się być skarbem nieocenionym. Pierwsze spotkanie na Cyprze, które przełamało pewne lody i bariery, jakie wynikały z kontaktów tylko online'owych, gdzie już pierwsze modyfikacje dotyczące rozumienia tego, jak nasze projekty powinny wyglądać, miały miejsce i potem to samo się działo na kolejnych spotkaniach. Kolejne spotkanie odbyło się jesienią w Salerno i kolejne to wiosna w Salzburgu, lipiec w Miszkolcu i spotkanie w październiku, kiedy już właściwie nasze produkty były prawie gotowe, ale jeszcze je poprawialiśmy, doskonaliliśmy i przygotowywaliśmy się do faktycznego ich pokazania poprzez efekt końcowy, jakim jest cała wielka platforma jako nowoczesne narzędzie, które stworzyliśmy, na której umieszczone zostały wszystkie nasze rezultaty i to, co najważniejsze, pierwszy ten rezultat podstawowy, który był głównym naszym rezultatem, czyli uniwersalny plan równości płci, zmienił swoją postać z pierwotnego zamierzenia w postaci pewnej uniformizacji rozwiązań w duchu różnorodności, pokazanie tego, jak wiele i jak różne mogą być rozwiązania w zakresie działań implementujących czy rozwijających różnorodność i równość w środowisku akademickim. Przeanalizowaliśmy ponad 40 planów równości płci, pospieraliśmy się, podyskutowaliśmy, zbudowana była specjalna matryca, która jako narzędzie pozwalała te plany równości płci porządkować według kategorii zarówno tematycznych, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, ale także według określonych grup beneficjentów. I na platformie, która już działa, możecie Państwo ten rezultat pierwszy oglądać, korzystać z niego, a korzystanie jest, myślę, bardzo przyjazne, ponieważ według właściwie pewnych potrzeb związanych zarówno z grupami odbiorców, jak też zadaniami, które wynikają z rozpoznania sytuacji w organizacji, czy to akademickiej, czy to pozaakademickiej, możliwe jest na zasadzie takiego właściwie prawie jak w supermarkecie wybierania do koszyka pewnych rozwiązań, które w efekcie generują się jako taki podstawowy draft planu równości płci. Tu bardzo dziękuję osobom, które przyczyniły się do efektu końcowego. Pomysł był Madzi Półtorak wspólnie z panią Olą Adamczyk, ale także Marko, który inspirował i współpracował pod względem już rozwiązań technologicznych. To rozwiązanie się okazało być możliwe. Drugi rezultat na platformie, możecie go Państwo także znaleźć, a po przerwie lunchowej będzie na ten temat nieco więcej, to ten zestaw rekomendacji metodologicznych, jak prowadzić działania diagnozujące, monitorujące, ewaluujące
politykę równości, plany równości płci, przybrał w efekcie postać, i to też była droga ewolucji, która nas do tego doprowadziła, bardzo konkretnego podręcznika metodologicznego. Jak Państwo widzicie, ten podręcznik metodologiczny jest we wszystkich językach krajów partnerskich, partnerów naszych z różnych krajów, zarówno po grecku, węgiersku, angielsku, włosku, polska wersja, jak i wersja niemiecka. Zapraszam po lunchu, kilka słów więcej na ten temat będziemy też mówić w ramach dyskusji też nad problematyką badań, jakie można i powinno się stosować w ramach właśnie rozwijania polityk równości i różnorodności. Kolejny rezultat to ów pakiet informacyjno-edukacyjny, który przybrał też postać takiego portalu, czy podportalu, w którym Państwo w zależności od określonej tematyki możecie znaleźć różnego rodzaju materiały informacyjne i edukacyjne. Na tych slajdach takich z prawej strony z print screeny pokazujące, jak to wygląda przy wchodzeniu na kolejne poziomy. No i wreszcie czwarty rezultat, o którym wspominałam na początku, którym była seria scenariuszy z zakresu różnych dyscyplin, które można wykorzystywać i implementować w dydaktyce akademickiej, zarówno w środowisku akademickim, ale także jesteśmy przekonani, że w starszych klasach szkół ponadpodstawowych te scenariusze mogą się przydać. Scenariusze dotyczą poszczególnych dziedzin, zarówno nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych. Zachęcam do zajrzenia na stronę i zapoznania się z tymi możliwościami. Najważniejszym rezultatem tego programu jest jednak rezultat piąty. I ten rezultat piąty to jest grupa osób, które ze sobą współpracowały w niesamowity sposób i które stworzyły w gruncie rzeczy taką rodzinę diversity, gdzie mogliśmy na sobie polegać, ale co więcej, uczyliśmy się od siebie wzajemnie, czym różnorodność jest, jak różnorodność wzbogaca, jakie daje korzyści, jak potrafi zmienić sztywny sposób myślenia i otworzyć się na to, jakie inni mają perspektywy i jak bardzo się to na końcu opłaca wypracowaniem rezultatów, co do których nieskromnie powiem, jesteśmy bardzo z nich dumni, że taką postać mają i że tak nam się udało doprowadzić sprawę do końca, choć jak wczoraj rozmawialiśmy, mamy nadzieję, że nie jest to koniec rodziny Geparda, rodziny różnorodności, tylko że było to preludium do naszej dalszej współpracy i wielu innych działań, które mamy zamiar wspólnie podejmować. I myślę, że tym naszym przykładem, jak różnorodność, zarówno ze względu na płeć, środowisko kulturowe, akademickie, z którego pochodzimy, orientacja seksualna, preferencje, jak to wszystko rzeczywiście buduje. Dajemy Wam dobry przykład. Idźcie za nami. Budujcie swoje środowiska różnorodności i myślę, że będzie to zarówno przyczynek do rozwoju organizacji, grup, jak i Waszych wspaniałych osobowości. Dziękuję, zapraszam na kawę. I jeszcze na koniec bardzo bym poprosiła, żeby wszyscy gepardowcy wstali. Please, all Gepardians, stand up just to present yourself to the rest of the people. Proszę, aby wszyscy gepardowcy stali i pokazali się wszystkim tutaj na sali. To są naprawdę wspaniali, unikalni ludzie, niezapomniane osoby. Zapraszamy na kawę, the break and the coffee. Udało się z czasem zdążyć. Udało się z czasem.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słychać.
even if only recorded.
Raz. Raz. Kamil, czy ty nas słyszysz? Okej, super. Wiesz co, MS Teams musimy podłączyć. Tutaj. Nie prezentację, tylko MS Teams. Hello, Maureen. Can you hear us? Good morning still. Maureen? Can you hear us? Yes, you can hear us. Can you see us as well? But we cannot hear you. Hello. Oh, good. I'm so glad. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Okay, fine. Yes. Okay, I have a presentation. Is it possible to present it or no?
chciałabym zaprosić Katarzynę Sękowską-Kozłowską i Petra Simona. Szanowna publiczności, drodzy goście, to ogromna przyjemność i zaszczyt, żeby prowadzić ten panel. Jak Państwo widzieliście, czytając nasz program, moi specjalni goście to osoby, które zarządzają, jeśli chodzi o kwestie stanowiska zarządzające, mają niezależne stanowiska w instytucjach i to jest ogromna przyjemność, bo miałam możliwość spotkać się ze wszystkimi moimi osobami osobiście. Pozwólcie Państwo, że przedstawię, kto będzie brał udział w tej pierwszej sesji, która będzie poświęcona opracowaniu i wdrażaniu polityki równości i różnorodności, inkluzji. W pierwszej kolejności Ewa Spinar jest socjolożką, jednocześnie jest wiceprzewodniczącą, jeśli chodzi o Uniwersytet Alicante, jeśli chodzi o równość, inkluzję. Chciałabym podkreślić, że Uniwersytet w Alicante to hiszpański pionier, jeśli chodzi o wdrażanie różnorodności, równości i inkluzji. Niestety Ewa nie może być z nami osobiście, ale przesłała nam wideo i poproszę o nie. Kolejny gościni to Maureen Cole. Jest profesorem socjologii, była pierwszym dziekanem Fakultetu Dobrostanu na Uniwersytecie w Malcie i kieruje dziekanem. Jest również delegatem rektora, jeśli chodzi o dobrostan studentów i molestowanie. Maureen będzie uczestniczyła w tej sesji w sposób zdalny. Chciałabym również przedstawić Marios Vrionidis. Marios jest socjologiem, zajmuje się socjologią edukacji i teoriami kapitału społecznego i zajmuje się sprawami zewnętrznymi i na Uniwersytecie w Cyprze. Kolejną gościnią to jest Carmen Samut, kolejna gościni z Uniwersytetu Malty. Zajmuje się na Uniwersytecie Malcie sprawami studentów i zajmuje się również kwestiami równości. I chciałam też podkreślić, że ona ma bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o wdrażanie programów zwiększających udział kobiet w parlamencie. Kolejna gościni to Katarzyna Sękowska-Kozłowska, profesor prawa Polskiej Akademii Nauk, INP. Reprezentuje zatem instytucję badawczą, jest również kierownikiem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka i bez wątpienia jest rzeczywiście. Finally, last but not least, absolutely, Petr Šimon. He's a specialist in Czech and French philology, responsible for societal safety and equal opportunities at the University of West Bohemia in Czech Republic. And since January, he was appointed as university ombudsman. And I will be supported by Dominika Beck. She is a lawyer. She deals with criminal law. She's a member of Commission of Equality and Diversity. And finally, I would like to introduce myself. I am also a lawyer dealing with human rights, and I am co-chairing that University Committee of Equality and Diversity. Thank you, our dear guests, for
that you take our invitation, that you decided to come here and to share with your valuable experience, I suppose, when it comes to development and implementation of diversity, equality and inclusion policy in your particular institutions. Because Eva Espinar delivered the video, now I would like to share with you that speech that was prepared particularly for that occasion. Poproszę o wideo Ewy Espinar. Good morning. First of all, I want to apologize for not being able to attend this conference in person. I would have liked to be there with all of you and share the analysis of university experiences and practices regarding equality and inclusion. In that sense, I want to thank the organizers for the possibility of participating, even through this video. And in particular, I want to thank Professor Eva Harst for her kind invitation and her drive to generate collaboration networks between universities, including mine, the University of Alicante. The University of Alicante has a clear commitment to equality and inclusion. In terms of equality between women and men, the creation of the Equality Unit in 2008 was especially relevant. The University of Alicante was also a pioneer in the implementation of equality plans in Spain with the approval of the first plan in 2010. We currently have the fourth equality plan in force. Equality plans are a fundamental instrument. On the one hand, they serve to detect areas in which inequalities persist. They also serve to set priorities and objectives. They are a roadmap. And finally, the plans force us to specify the objectives in concrete actions and ensure the commitment of the management teams. Our fourth equality plan reflects the dual nature of the university's equality plans. That is, it includes actions that refer to the university as a work and a study space, and actions that refer to our fundamental research and teaching functions. Especially this fourth plan focuses on conciliation and co-responsibility measures, as well as in the protocols against sexual harassment and discrimination. In fact, this year we have approved 2 new protocols to articulate prevention, intervention, and support in cases of harassment and discrimination. One of the protocols regulates the procedures against sexual and gender-based harassment, as well as other sexist violence, and the other protocol focuses on prevention and action against discrimination due to diversity. This second protocol allows us to have a new tool for action against possible manifestations of discrimination or discriminatory harassment, and it affects the rejection of any form of LGBTI phobia, ableism, racism, and other situations of discrimination. But as I pointed out previously, our equality plan also addresses the activities that make up the functions of a university. For example, it seeks to promote research with a gender perspective, improve gender perspective training for our teaching staff, and develop a wide variety of awareness raising and training activities. We are currently collecting data to know the level of implementation of the plan. We are aware that the execution of the plan requires the involvement of all members of the university community. Only with the commitment and effort of everyone will it be possible to advance effectively in the consolidation of an inclusive and egalitarian university. In addition to this work on equality between women and men, inclusion, diversity, and non-discrimination are also among the commitments of the University of Alicante. In this sense, we have a new state law that regulates the university system and recognizes the importance of defining inclusion and non-discriminatory plans for reasons of disability, ethnic and national origin, sexual orientation, and gender identity, and for any other social or personal condition. At the University of Alicante, we have currently begun the design process of our first inclusion and non-discrimination plan. We want this process to be participatory and consultative with the university community in general, and with especially vulnerable groups in particular. In these months, we are in the diagnosis phase, that is, in the analysis phase of the starting situation. In this way, we are collecting information about plans,
programs and actions that the different services of the University of Alicante are already implementing. Likewise, through qualitative methodology, we are collecting the experiences and proposals of different groups, people with disabilities, LGBTQ people, Roma students, and a student population of foreign origin. Finally, in September, we will apply a survey to the entire university community. With all this in the fold, we will begin the participatory process of designing the goals, objectives, and actions of the plan. A plan that aims to contribute to the social cohesion and inclusion of all members of the university community, paying special attention to those who, for various reasons, find themselves in vulnerable situations. We hope to be able to present this plan in future meetings and share our experience in this regard. At this moment, for my part, I have nothing left to say, but to thank again the organizers for this conference and for the possibility of participating, and wish you all very productive sessions during these days. Thank you very much. This session, as I mentioned, will be less formal, if I can say so, because it will be discussion. The purpose of this session is to share with your experiences, and as I mentioned, your position in your particular institutions is really important for us, and I think it's a factor that matters when it comes to implementation, that policy that we are talking about. I would like to ask you first question that will be more general. I'm curious, what kind of factors, in your opinion, are the most important when it comes to effectiveness in terms of implementation of diversity, equality, inclusion policy? If you can highlight the issue of gender equality plans, it will be also important in academia in general. So it's the first part of that question, and we are also curious how was in your particular cases, what kind of most severe obstacles or barriers have you identified, and what was the solution of your particular institutions? I will ask, if you don't mind, our guest that participates remotely, I will ask Maureen Cole to answer this question, and my kind ask to all the participants, try not to extend more or less 5 minutes per your answer, and I will follow the order of the program. So Maureen, Professor Maureen Cole, can you hear me? Yes, good afternoon. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Have you heard my question? Yes, I have. Is it possible to have my presentation, please? Because yes, I'm going to talk specifically about the sexual harassment policy of the University of Malta, and my focus is going to be just on that, because my colleague, Professor Carmen Samut, will be talking about a broader perspective. So I'm going to focus just on the policy. Next slide, please. Next slide. Is there a problem with changing the slide? Thank you. Okay, okay. All right, just so to answer your question, what helped to implement the sexual harassment policy? I just want to say that first of all, the sexual harassment policy applies to all persons who work or study at the University of Malta. And for those who are interested, it may be accessed through the university website. So the next slide, please. Yes. Something that I want to emphasize is that the University of Malta has had a sexual harassment policy since 1994. And I think
it was one of the first institutions locally to have a policy in place. It was proposed at the time by what was known as the Gender Issues Committee. And as I said, this was put in place in 1994. One thing that held at the time, I'm going to mention this because I think sometimes you forget historically how difficult it is to implement certain policy. There was a lot of work, vigorous work by the Gender Issues Committee to convince the university authorities that having a policy in place was not a black mark on the institution. There seemed to be people who thought that if you have a policy, it suggests that you have a lot of sexual harassment. So there was this fear that having a policy in place is sort of counterproductive, whereas in reality we know that it's the other way around, that having a policy in place will allow people to speak up, and that makes the institution more just and fairer institution. Next slide, please. Shall I keep going? Okay, so again, what held lobbying and support of key decision makers proved important. I think it's always important to have friendly people who are in authority, in the sense that they will support changes and implementation of policies. One thing that the Gender Issues Committee took great care of at the time was in adopting the appropriate language to describe sexual harassment. I remember in Malta we have two official languages, Maltese and English. I remember a lot of thinking about what the words we're going to use, and in English it was easy because the language was there, but we wanted to use the right words also in Maltese. There was at the time, and also now, regular awareness campaigns with all members of the university community, which accompanied then the establishment of the policy. Just one other, next slide, please. What helps to implement the policy, because obviously since 1994 there's been changes, there have been regular revisions of the policy, and these have been very much in terms of responding to the changing context. So changes in legislation, national legislation that required changes in the policy. And what always helps, I think, is the participation and contribution of all stakeholders. So student representatives, trade unions, and the university key decision makers. I think participation is key to ensure the implementation of policies like this. Next slide. I've emphasized the participation, and the next slide focuses on the participation. I think participatory processes are essential because they build credibility in the instrument that one is using, so a policy instrument. But I think they also help to ensure social justice for all who are in any way connected to the institution. So that is what I have about implementation. I think I can come back with barriers later on, or would you like me to keep going? Okay, I'll keep going then. So we need to move slides. Let's move with connection. Okay, I can keep going. Okay, you can hear me well, that's good. So some barriers to how these are addressed. I think one of the big barriers that we've had and we continue to have, I must say I've been an advisor on sexual harassment since 1994, so I've seen a lot of changes and developments. But one thing that has stayed constant is a reluctance to report. There is a thank you. There is a reluctance to report and to follow up on initial contact. So although you would have people coming forward to ask about
how to go about it and to talk through the issues that they are experiencing. There is always a reluctance to go forward and to make official reports. Next slide, please. Something that has come up, and unfortunately, is a certain lack of trust in the institution to take disciplinary action following reports. And these are issues that we are addressing. And I think the main way we are addressing them is through improved and more accessible communication about the service, and also increased transparency about the processes. I think the more people understand what happens and the processes, the more they are likely to come forward to report. I think it really needs to be emphasized how difficult it is for a person to come forward and to report, because of the power differential that exists between themselves and the person who is harassing them. And these are issues that we need to appreciate all the time. Some solutions that contribute. Next slide. Solutions. I think the first thing is having the right policy in place is only a first step, but it's very important. Easy and prompt access to support and advice. Assured confidentiality of services. People need to be assured that the service that they are being given is confidential. Next slide. It's my last slide, so. I think one of the key things is openness to feedback. We need to be open to feedback about the policy itself and also about the services provided. I think it's crucial, and it allows for changes to, in our case, the sexual harassment policy, and most importantly, to ensure best service. Thank you very much, and apologies for the technical issues. And thank you very much for delivering so comprehensive presentation on sexual harassment, especially the barriers, but also the solutions. And now, thank you very much once again. And now if we can move to our guests that participating on site. I would like to ask the same question to Professor Marios Vrionidis when it comes to general environment on development and implementation of diversity, equality and inclusion policy at the university. Yeah, I need to find the button. Yeah, here it is, yes. Well, thank you very much for inviting me and my colleagues to this very well-organized conference, and a very timely one, which relates to promoting not just gender equality, but equality as a social value that every society should promote. Now, in our university, the first challenge when we introduced the notion that the policy needs to be in place was convincing the top management that this should be a priority. Because, you know, when people hear about these things, their immediate reaction is a denial. We don't have any gender inequality in our university. Why should we introduce a policy? And it's only by invoking the threat of a European, let's say, mandate that, you know, unless we do that, we won't be able to participate in European projects, that this policy then becomes somewhat a priority, at least in paper. And then, of course, we drafted our, as most of you did, our gender equality plan, and put in place processes and structures to at least make this whole issue visible. So the first challenge was to make it a priority. The second one was to make a monitoring process
whereby we would document how, for example, certain processes involving hiring, promotions, taking top administrative positions at the university have a gender perspective as well. And of course, by doing that, and again, going back to my discussions with top management, they would say that, but we don't have any institutional barriers for women colleagues to advance. And this brings the whole issue to a sociological challenge, I would characterize it, in that many times these obstacles or these factors that prevent fulfilling gender equality are not overt, they are covert. And to my understanding, the source of this is not just men, but also women. It's not just an issue of glass ceiling, but sometimes in literature, it has been described as a sticky floor, whereby women themselves impose self-restrictions when they try to think, how can I accommodate different and conflicting social roles at home, in the family, and then focus on my career, take a top administrative position where I have to devote endless hours. For men, this has been a more or less taken for granted. I mean, you can do that, particularly in a society where gender roles still follow a traditional mode on how they are being distributed in the household. Sometimes these obstacles come from outside academia, outside university. They are located in the way society is organized, the expectations they have about gender roles, like I say, in the family, raising kids, and so on. Stereotypes as well. Sorry? Stereotypes as well. Yeah, the stereotypes, yes, and the expectations. So that's the biggest, I would say, challenge. I would characterize it as a challenge. Now, can we change that? I'm one of those people who don't believe that you can make miracles just by introducing a policy. These things take time, and what you can do is that you raise issues, you keep bringing them up so that people at least are aware that when things are happening, they have the dimension, the gender dimension, and things will gradually change as they have changed. I mean, if you observe change in time, you have to see how things were a couple of generations ago, a generation ago, how these things are now, and what will be things, how they will develop in the next generation. We have already observed that at least in numbers, women now make up almost more than 50% of our academic personnel. What we find is that they are mostly located in the junior or the more positions. But I think gradually they will move up. It's a matter of maturity, of times that this will happen. Of course, we need to have policies in place. We need to push things and make things that are not clearly observable to people, that they need to be sensitive to these issues. And but I'm an optimist, because if you want to have an effective workplace in academia, you have to make the most of your human capital, and half of your potential is made up by women. Mm-hmm. So unless you want to make a full potential of your resources, I'm talking like an economist now, you have to realize that half of your potential is there, and it cannot be dormant. They need to be given the opportunities to make the most of their abilities. Well, this is my first reaction, so I can come back and say some more practical things that we have done. Thank you very much. You. So we need to fix the leaky pipeline
Yes, Why not? most talent of women. Yes. I am wondering, thank you passing- very much, whether you have similar experiences in Malta. Definitely, because universities operate in a context, and obviously equity, diversity and inclusion policies serve to reflect what is happening in that context. I mean, I belong to a university that is over 400 years old, so it has changed dramatically. Society has changed dramatically. Women only entered as students about 100 years ago. But then, since the 1990s, the student demographic, well, about 60% of the student demographic is now female. And this month, we achieved another important landmark, because for the first time ever, the number of doctoral students, women, superseded men when it comes to doctoral students. So this was a dramatic, I think, improvement on many counts. And I think that one of the points which I would like to make is that when it comes to the advancement of women and people with special characteristics that include disability, race and ethnicity, etc., the issues are quite recent, historically, and ongoing. And they're still unfolding. I think that universities must keep their feeling the pulse of the student population, of their staff, academic and administrative or technical staff, so that they respond to those needs. And possibly most of the changes that came along the way, like the establishment of the gender, and now it's Gender and Sexual Diversity Committee, disability, race and ethnicity, it was because the university responded to a need. And when you are responding to a need, in spite of the resistance which you will get and all these arguments which I face every other day with my colleagues, I believe that then your argument is stronger and more persuasive. So it is important, well, data and monitoring is important. One of my observations was that when we set up the Equity Committee, at first we dedicated most of the time monitoring and evaluating, trying to benchmark. But then that took all our energy, and it did not leave any time to do anything else. So now we are integrating the monitoring and evaluation within the broader data gathering of the whole university, which will then, give us, hopefully, the data at the touch of a button, possibly in the next year or 2 years. It should not be that difficult, hopefully. Ours is a public university where students receive a salary, they do not pay fees. And this was taken, I think it has been happening since the 1970s. And there was the assumption that because you don't pay fees and you receive a stipend, then all socioeconomic groups had an equal opportunity to study, which is not the case. And this is something which we are trying to address. And we, as a public university, we have a commitment which goes beyond academia. I mean, we do recognize the social impact of our institution as the leading academic institution, and also as a major employer. Our university is the second biggest employer after the state. Remember that Malta is a small microstate, okay? And our efforts are directed towards influencing policy and fostering wider societal change. This is articulated in the university's strategic objectives, and it is acknowledged and expected. And I think that most of us would pride ourselves that we do try to, steer policy at a wider level, beyond the campus of the university, beyond the proverbial ivory tower. When it comes to the equity plan, well, yes, like you used, it was a very convenient way of pushing an equity plan and implementing it because of Horizon Europe and funding, etc. Thank you, European Commission. But obviously,
we do it because we believe in it. It's not merely a question of funding. We opted for intersectionality because we already had the pillars of equity that were in place, but we needed something to bring them together. And kind of umbrella. this was, I think, really crucial because the pillars of, I think that it brings synergy. Our rector's favorite mantra is that we need to do more with less. Now, in a way, it does help that, in a way, beyond this economic aspect, right? There is also the fact that when we work in silos, when we work, in our echo chamber, I think someone called it, what was it? Something else this morning. Sorry? No, not that, something else. When we divorce somehow all the segments, then we're probably less efficient, but also less effective. So I think that this really helps. I just wanted to say, unless do I have the time to add another argument, because one of the biggest issues when it comes to the university at this point is the gender imbalance in academic disciplines. So we've been trying to go to like the engineering, ICT, to show them the reasons which we have already discussed earlier. They need to try to balance, to strike a gender balance. But it goes beyond that. We're going to the Faculty of Education, the social well-being professions, and we're telling them, listen, there is a boy crisis. You do not have enough males in your faculties. This has a social impact, and we need to address this. So it's not merely those faculties where women are underrepresented, but I think that it is becoming crucial these days that we look at the role or the underrepresentation of males in the other faculties. Society is technology-driven. With AI, etc., women will really be impacted negatively, but society needs male teachers, male social workers. So it will also be negatively, it's dysfunctional to have this imbalance in those fields. So we need a very comprehensive approach. Yeah. Definitely. Thank you very much. And if I can ask the same question, it can be Petr Szymon, Katarzyna, if you don't mind that order. Okay, thank you. Good morning or afternoon. Hello, cześć. Thank you for having me here. Actually, what I liked so far was the claim or slogan, no women, no panel. So I think it's, for me, that's what I'm going to take back to the Czech Republic with me, and I don't know how I'm going to sell it to my rector, because actually there is no vice rector women or no rector women so I would say like something, yeah. Then I will I will try to be more positive, but unfortunately I had to start with that. So yeah. Can I add something? Yes. Well, take a look at our panel. Perfect parity here on site when it comes to the speakers, yes. But when it comes to participants online as well, it can be a critical mass, yes. So please proceed. Yeah, but let's try to be more positive. So what we have in Czechia on the national level. So we have a national strategy. Again, the question, okay, I can't be positive. Again, the question is how much or to what extent this strategy is implemented. But we do have a national equal opportunity strategy until 2030. We do have a national contact point related to the activities run by Marcela Hlinková and her Institute of Sociology. We discussed this issue like 2 days ago in Prague, and apparently this contact point is the only one in the Central Europe. So we are happy for that. And I would like to thank them for the mentoring, and thanks to them, and not only thanks to them, all Czech universities, almost all of us,
have been implementing our gender equality plans or equal opportunities plans. As for the University of West Bohemia, where I work since several years, since 2016. So my university has implemented or has been implementing this plan since 22, and this plan was made or is based on findings of a gender audit made in 2021, and yeah. So I would like to stress one point, that we had built up a solid and complex gender equality plan, which is presented, luckily or unfortunately, I don't know, under the name of Equal Opportunities Plan. Unfortunately, I said what I mean by unfortunately, it's the fact that it's easier to sell this kind of plan to the university, what kind of management, to the university management in my case, or in our cases, because there is no, like, the word of gender is not visible. Luckily, what I mean by luckily is because of the fact that we are heading to having plans focusing on the inclusion, like equal opportunities plans extended on the topic of the intersectionality, as we heard earlier. So that's where we are with my university right now. Yeah. Again, I have to come back to Marcela Linková. We met like 1 month ago, and we could be lucky because she invited me and our university as one of 5 pilot universities to go through a model exploring the gender equality impact drivers. And there is a system of gender equality impact drivers, and when I realized that, I was like, okay, it goes hand in hand with your question, with the first question. So what were the findings? Let's start with the positive ones. So what works very well at my university, at the University of West Bohemia, is that the core team of change agents has been established very well, and we are working very well. We are like 20 people in a working group representing both employees and students, and working like both officially and like, let's say, in a bottom-up approach. Thank you. And what works very well also is that we are developing capacity and skills for driving institutional change for the gender equality plan. Fine, but as you heard, how I started my speech, unfortunately, these messages these messages are not heard and listened by the university management always, and so when we were mapping our approach, so we had to say that the transparency and accountability at our university has to be improved. The same as for the leadership actively committed to the gender equality or gender equality as such. That means that I'm quite free. The university management trusts me a lot, and but at the same time I have to like come back to them to explain, to mention the importance of the measures the university, not me, and my working group have adopted or has adopted. So this is like a kind of never-ending story to avoid the word of fight. Let's say that the document or the documents are not sufficiently highlighted in the university strategies, and we would need to get more like a bigger commitment. And what is the solution? Communication, training, raising awareness. And our next steps is we are going to organize a kind of re-audit to
to create a new gender equality plan or equal opportunities plan for next period. Will I have time to answer the second question then? Yes, you will have a time to answer the second question, but I haven't talked about the second question so far. No, just yeah. Okay. Well, the repeating question is a challenge with top management, as I can hear still. And I'm wondering whether the research institution has the same challenges. Professor Katarzyna Sękowska-Kozłowska from Polish Academy of Science, the same question. Thank you very much for having me here, and I really congratulate you this wonderful project, and I really envy when I hear all these stories about equality policies. I can tell you about my institute, which is very specific situation, totally different than the big universities, because we are the part of the Polish Academy of Sciences, which does only research, so I mean no students on board. And we are quite small institute, about 70 persons of academic staff and about 20 persons of administration. And the structure is quite feminicized. I must say that probably more than half or even more there are women, and quite a lot women professors or women chairing research teams or chairs, and also a female director. So gender paradise, let's say, but but honestly speaking, when we come to equality plan, I must say that it's quite modest. Well, it was established in 22, and of course because of the horizon. Yes, because of the horizon. And I must say that I was really waiting for this moment, especially when I was observing the things that you are doing in Katowice, which were so impressive. So I thought that maybe even on this micro level of this institution we will apply it. But honestly speaking, it was not like that. I mean, like I think that for the management of our institute, it was obvious that we shall have it, but they just rather treated it as a formality. So, for instance, academics, researchers, they were not involved in the preparing this project, so it was a person from the administrative staff that was in charge of creating that. Yeah, I was a little bit disappointed because it's not only about me, but we really have some people who are involved in equality issues, but it was rather that it was put on the table and the diagnostic part was done. So this kind of online questionnaire, do you feel discriminated? And as you can expect it, results were wonderful. I mean, no discrimination in our institute. And after that, this quite, like 12 pages plan was written down, and we have it on our website. So this is it. So now what I think about it. So I think that experiences of such institute as mine are quite different from the perspective of universities, not only because we don't have students, but also because of the specificity of our work. So I mean that most of us, we do only research, and quite a lot of people, they work just remotely. I mean, even before pandemics, this was quite often just done at home, so not that much space for physical contact. But also, this is the work that you have quite a lot of freedom. I mean, like you don't have all this administrative or teaching duties that you used to have at the universities, which are really the big space for abuse. This is different needs. Yeah, we have. I can say that this is quite a lot of liberty, so I really appreciate it, especially in terms of work-life balance. But of course, in fact, a lot of people, they also do some other jobs. So, for instance, work like practicing lawyers or for some public institutions. But what I want to say is, from my perspective, it's okay. I mean, like, I really see these benefits. But when I put the gender lens, I think that, of course, when you see the research, it looks really nice, the perspective.
but I think that many things, they are just hidden and we don't see them because it's not easy to find them and to ask about them in the questionnaire. So for instance, for many years I've been observing the how the life is going on in 2 research teams. Shall I stop? Last minute, okay. So I was observing how 2 research teams are doing, and it was like quite classical structure. I mean, like the male boss and the female staff, like PhD students or assistant professors. And you know, in the one staff, female researchers, they were given a freedom, but they also said, go to this conference, do this, do that, do this project, you are doing great. And in the second team, it was like, don't go there, you have to focus on your PhD, you are not wise enough to do this or that. It's just like, you know, stay in the library and do your job. And honestly speaking, is it gender issue or not? From my perspective, this is quite a lot about gender. But if you have a questionnaire and if someone asks you, are you bad treated because of your gender? You don't see that. So I think that it's all about changing this kind of hierarchies and but organizational culture, I suppose. Yeah, but I'm wondering to what extent are you able to do it with programs like that or with, how it could be changed, not only with some more like legal provisions. You know, we lawyers are really good with the provisions, but how to change people's mentality. How to implement it. Yeah. It takes time. Thank you very much. From that different perspective completely from research institution. However, research institution, they need gender equality plans as well. If we can move to the second question that I would like to ask you, this conference is also devoted to well-being of the members of your institutions. And if I could ask you, but for a very short answers, because we are lack of time, few sentences on a special solutions when it comes to well-being of the members of your institutions. If we can begin with Marius. Well, the whole issue of well-being has suffered quite a lot. Now it seems like a distant memory, but only a couple of years ago we had the pandemic and its effects on people's on the socializing aspect of our work, because everybody would work at home, if you remember, with remote teaching and teleconferences. There is a legacy that remained because of that period. Nowadays, it seems that it has become, in some pockets of our university life, a common practice to still have this, for example, teleconferences when it comes to meeting. And this socializing aspect has been reduced. And I had a postdoctoral researcher working with me on well-being during the period of COVID. And I think one of the legacies of COVID, at least in when the measures were lifted, was that people got used to working in that mode. And they find it convenient. And this has a direct effect on people's well-being, because our workplace is not just a workplace, it's a place where we meet, where we share experiences of our personal lives and so on. I don't think there is much we can do about that at this moment. It's probably a sign of the future that we will be working in this fashion. Now, when it comes to, do you want to say a few things about the well-being with the gender perspective?
In general, I asked the solutions on 'Cause well-being. I don't think this affects. These are the most important. Yeah, yes. this affects both men and women, but women, I think it has more direct effects, because if you remember in my first intervention, I talked about the imbalance in the distribution of social roles between men and women. And when people keep doing things within their private sphere, it becomes more, because again, there is this imbalance in the way the gender roles are being shared. This has more negative effects on women that have to balance these, juggle these balls at the same time, you know, being a mother, being a primary carer at home. And it's, but I see signs of change, to be honest, in young couples that move away from these stereotypes and these expectations that men should do that, women should do Gender something roles. different than gender roles. And but I think it will take some time until we see the real change. Yeah, we need to be patient. We need the patience, yes. And I'm wondering what the situation look in Spain, not Spain, in Malta. I'm sorry. Whether Maureen or Carmen would like to answer this question on well-being. I would like to say something about this, because actually I think that one of the solutions is not to see students or any individual as part of a category. Even when we talk about intersectionalities, we run the risk of looking at people in terms of belonging to a category, at times also in terms of a deficit. And that is a real risk. I think it undermines the interests of individuals. I mean, I think that the more inclusive a university is, the less possibilities that you have bullying or harassment or sexual harassment. The more inclusive it is, the less there is. I think that the less diverse universities, where you have authoritative figures who belong to one particular group, then the risk will be greater. I'd like to talk about the role of mental health support and student advisory. We really improved our mental health support at our university. We invested a lot, apart from psychologists and therapists, and we have 3 social workers, a psychiatrist that comes in every so often. It's never enough, but we really increased in the past years, because it does save students from literally, you know, from losing them, from being lost because they fall through the safety net. With COVID, we learned to work, I think, as a team more closely. So we have, for instance, we work very closely with the chaplaincy. A food bank was set up. The food bank even serves individuals outside the university in our community, where there are a lot of immigrants. And we set up a student solidarity fund, where we literally gave material support for around 90 students in the past 2 or 3 years, until they get access or gain access for state support. But I mean, if you don't have food, or you don't have a roof on your head today, you need somewhere to go today. You can't wait for a month. And I think that this is really crucial, because you can have the equity pillars, but then what if you have a case of domestic violence? Where do you go? And this is why the setup is really important. There were a number of women, especially, that had to be extracted from abusive situations. And I'm really glad, actually, that we work as a team. Maureen is also involved. Possibly she can say more about this. When there is an individual who has specific needs, we work together as a team to see, you know, from the side of the registrar or from the side of human resources again, or whatever. We intersectionality. meet around the table to try to see what that specific individual needs.
Perhaps Maureen can say more about this. Thank you very much for this comprehensive approach. Maureen, could you like to add something to this? Yes, just one thing I want to add. I think the fact that our institutions normalize the help-seeking behavior, that there will be times in our lives where all of us, from I come from social work, so this is an area that I am familiar with. All of us, you know, 1 in 3 people at some point in their lives are going to need support, mental health support. I think the fact that our institutions normalize this is part of well-being. It's part of recognizing possible vulnerabilities at times and having the services to support. I think that's it. I think ensuring that people do get the help that they need when they need it, and that it's not stigmatized in any way. That this is something that, you know, will happen. People can go and seek help. They get the best help that they can get, and I think this is something that we're really investing in. We're getting, you know, professionals to support, and as much as possible that it is a whole university policy. That's the only thing I wanted to add. Two faculties at the university decided to launch a pilot of, so they put like free period products available on their toilets. So for me, this is like, it's a little bit provocative on the Czech environment as well, but and while it hasn't been part of our equality plan, you know, it pushed things forward. So yeah, what I want to say by that is that okay, you can define, you can plan things top down, but please
let's try to rely on bottom-up activities as well. Yes, I agree. And last but not least, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, well-being in Polish Academy of Sciences. So I just can speak on my own. So from my perspective, it's quite close what you said about this informal initiative. I think that networking, female networking, but also not only female, but people who are sensitive for gender issues and equality issues in the institution, but also outside the institution and across the disciplines and countries. I think this is really crucial. And from the perspective of the institution and the person who is inside of it as an employee, I think that important is to appreciate people and praise them for their successes and building female role models. And I think that it's important to have this on this symbolic level, but also in some, more concrete, I mean like money, and also to also money for people who do equality jobs, and they manage all these policies at the university. So, yeah, I think that this could be it. Thank you. Thank you very much. So the conclusion is that we are sharing very similar challenges, and we can try to learn from each other, and who is the pioneer can push the other institutions and to give some good examples. Once again, I would like to thank all the speakers. Eva Espinar, that was, we had a video of her, Marios Rionides, Carmen Samut, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Peter Schmidt, and of course, Maureen Cole. Once again, thank you very much for your valuable contribution to this session. Thank you once again. And now we are changing the speakers, however it sounds. Thank you. Szanowni Państwo, chciałabym już niezwłocznie przejść do kolejnej części tego naszego panelu, żeby nie pochłaniać czasu poświęconego na wypowiedzi naszych znakomitych panelistek. Zapraszam serdecznie panią dr Annę Cybulko, rzeczniczkę akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. I od razu zapraszam także panią Annę Grędzińską, główną specjalistkę do spraw równouprawnienia, również Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pani serdecznie. Zapraszam panią dr Dominikę Gapską z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinię zespołu do spraw opracowania Gender Equality Plan właśnie dla Poznańskiego Uniwersytetu. Zapraszam także panią dr Martę Warat, badaczkę z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przewodniczącą zarządu Wspólnoty Praktyk Gender Equality in Central and Eastern Europe. Serdecznie witam. And last but not least, zapraszam serdecznie reprezentantkę gospodarza, panią profesor Agnieszkę Bielską-Brodziak, rzeczniczkę praw studenta i doktoranta Uniwersytetu Śląskiego. Tak, bardzo proszę. No, patrząc na nasze znakomite panelistki, myślę sobie, że to powiedzenie, które dzisiaj było już kilkukrotnie przywoływane, no women, no panel, nabiera szczególnie dramatycznego wydźwięku, prawda? Rzeczywiście tego panelu bez kobiet by nie było. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkie panie witam. Już usłyszeliśmy, że te doświadczenia w różnych krajach, w różnych instytucjach są podobne. Zobaczymy, czy także na tym polskim gruncie pewne doświadczenia w zakresie tym razem bardziej reagowania na przejawy nierówności, przejawy dyskryminacji, czy one także będą zbieżne, no właśnie na tym naszym polskim krajowym podwórku. Pozwólcie Państwo, że
rozpocznę pierwszym pytaniem dotyczącym naszej zróżnicowanej wspólnoty akademickiej. Tradycyjnie dzielimy tę wspólnotę na już chyba przestarzałe kategorie. Mówimy o studentach, doktorantach, pracownikach, którzy są nauczycielami akademickimi i tych, którzy nimi nie są. To zdecydowanie już odchodzi do lamusa ten podział. Mówi się o pracownikach wsparcia, pracownikach administracji. Niewątpliwie jednak możemy przeprowadzić też rozmaite inne podziały, wyodrębnić różne kategorie członków tej zróżnicowanej, bogatej wspólnoty akademickiej. Chciałabym zapytać nasze gościnie o to, która z tych grup w sposób szczególny narażona jest Pani zdaniem na dyskryminację, co wynika z Pani doświadczenia, ale także badań naukowych, które Panie prowadzicie. Już włączę się tutaj do tego wspaniałego półokręgu. Zacznijmy może od Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w tak fantastycznym gronie. Ja bym chciała też dzisiaj, jeśli to możliwe, mówić nie tylko w imieniu swojego uniwersytetu, ale także w imieniu Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości, której mam przyjemność być przewodniczącą i która jest tutaj dzisiaj też reprezentowana, a to są też doświadczenia z różnych perspektyw widziane i różnych uczelni. I odpowiadając bardzo szybko i sprawnie, wiedząc o czasie na to pytanie, ja myślę, że w kontekście tych grup, które są szczególnie narażone, kiedy zastanawiałam się z perspektywy swoich doświadczeń, a moje doświadczenia mają głównie wymiar interwencyjny, jakiego typu sprawy do mnie trafiały, jakiego typu osoby przychodzą do mnie najczęściej, to nowego znaczenia praktycznego nabrało dla mnie pojęcie intersekcjonalności, które przez jakiś czas było pojęciem czysto teoretycznym, z którym się spotykałam przy okazji sporządzania różnych raportów, w szczególności dla Unii Europejskiej, no to jakby zawsze było. I nagle okazało się, że ono w rzeczywistości opisuje to, co widzę. I jakie to by były grupy? Z mojej perspektywy szczególnie narażoną grupą na dyskryminację jest grupa doktorantów, doktorantek, ale w tej grupie w szczególności często przychodzą do mnie z różnymi sprawami kobiety. Więc bycie na tym etapie pomiędzy, też tym etapie, gdzie jest się bardzo zależnym od innych osób, gdzie w zależności od tego, co również od relacji, nie tylko od wyników merytorycznych i naukowych, buduje się swoją przyszłość, zwłaszcza jeżeli widzi się tą przyszłość w świecie akademickim, zwłaszcza jeżeli dziedzina akademicka jest wolna, to jest bardzo grupa wrażliwa, a kobiety w tej grupie są szczególnie wrażliwe i mają szczególnie dużo wyzwań, również ze względu na swój etap życia, ale też oczekiwania społeczne związane z ich rolą jako kobiety, które też znajdują swój wymiar na uczelni. To jest jedna grupa. Bo to z reguły młode kobiety. Z reguły młode kobiety, tak. A druga grupa, i to jest ciekawe dla mnie bardzo, kiedy robiłam sobie takie własne statystyki, to jest znowu grupa, to są dwa wymiary. Wymiar etapu rozwoju naukowego i wymiar płci. I to są bardzo często kobiety, które weszły na wyższy etap wraz z habilitacją. I to są kobiety świeżo po habilitacji, które chcą się na nowo odnaleźć w swoim zespole i bardzo często to jest taki układ, gdzie jest mentor, który jakoś wyobraża sobie tą rolę osoby, którą wprowadza, często którą widzi, pojawia się taka kategoria, ona często wraca w narracjach, które do mnie przychodzą, córki naukowej. To są te naukowe córki. I kiedy te naukowe córki chcą jakby odciąć pępowinę, okazuje się, że to nie jest takie proste i to nie są pojedyncze sprawy, to jest szersza grupa problemów. Także myśląc o odpowiedzi na to pytanie, to są takie dwie grupy, które przychodzą mi do głowy. Oczywiście można wskazać też pewne szczególne osoby w grupie administracji. Oczywiście kwestia niebinarności to jest taka kwestia też znacząca w grupie w szczególności osób studiujących. Natomiast żeby nie zabierać szansy osobom, które będą po mnie, to bym tutaj postawiła kropkę. Bardzo dziękuję. Czy pani Anna Grędzińska też z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego, ale jednak odmiennej, chciałaby dodać coś do tych obserwacji? Tak, bardzo dziękuję. Ja również serdecznie
serdecznie dziękuję za zaproszenie i też chciałam odnieść się do słów, które pani powiedziała o naszym składzie tutaj osobowym. Ja myślę, że jest to symptomatyczne, że w większości o równości płci mówią kobiety i co chciałam podkreślić to, że bez mężczyzn tej równości nie będzie, więc serdecznie zachęcamy panów do uczestnictwa też w debatach o równości, różnorodności. Ja na uniwersytecie pełnię funkcję również koordynatorki do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i też mam takie doświadczenie z przyjmowaniem i wsparciem osób, które się do mnie zgłaszają właśnie w przypadkach nierównego traktowania i dyskryminacji, jakichś nieprawidłowości. I z mojego doświadczenia wynika, że w większości, jakbym miała tak największy kwantyfikator zastosować, to są to kobiety. Ogólnie kobiety, czyli ta grupa, która jest narażona na molestowanie seksualne, na niestosowne komentarze też o zabarwieniu seksualnym, albo w ogóle umniejszanie ich roli, czyli kiedy mamy do czynienia z dwiema paniami profesor, to do pana profesora odzywamy się panie profesorze, tytułujemy go i pani Basia, pani Kasia, tak? No, czy to jest takie dewaluowanie dorobku naukowego. Mówimy o efekcie Matyldy, czyli pomijanie udziału kobiet w badaniach w ogóle w działalności naukowo-dydaktycznej i badawczo-naukowej, kiedy jest zespół złożony z różnych osób, natomiast jakby osiągnięcia przypisywane są mężczyźnie. To on figuruje jako osoba, która dokonała tych odkryć, to on widnieje w publikacjach naukowych. Także tutaj też dostrzegam ten problem. No oczywiście zjawisko szklanego sufitu, wystarczy spojrzeć na skład rad, wydziałów, kolegiów dziekańskich, kolegiów rektorskich. W ponad 200-letniej historii uniwersytetu do tej pory tylko mieliśmy jedną panią rektor. No to też jakby wskazuje na ten problem, tak? I tutaj płynnie przejdę do kolejnej grupy, ponieważ zgłaszają się do mnie mamy. Ale ja widzę ten problem jako szerzej zarysowany, czyli po prostu rodzice na uczelni. Ta kategoria była w większości niedostrzegana. To znaczy dzieci zawsze się rodziły i nigdy nikt głębiej się nie zastanawiał tak naprawdę, kto przejmuje te obowiązki opiekuńcze. Jak to się dzieje, że jedne osoby awansują, a drugie nie. I jakby tutaj działania, które kierujemy na uniwersytecie wobec rodziców teraz, robimy duże badanie ogólnouniwersyteckie i właśnie chcemy wdrożyć różne mechanizmy, które jakby będą stanowić wsparcie dla tej grupy. No, pokazuje nam rzeczywiście, że niezauważanie potrzeb tych osób, też jakby brak wiedzy na temat przysługujących uprawnień, to jest duży problem. I teraz szybciutko jeszcze kolejne 3 grupy. To są grupy, które są niepolskojęzyczne i osoby, które nie są pochodzenia polskiego. I również te osoby są niezauważane na uniwersytecie. One się nie czują do końca częścią społeczności akademickiej. Jakby komunikaty, które są kierowane na uniwersytetach, mimo że staramy się bardzo umiędzynarodawiać, to jednak w większości są w języku polskim. Te osoby czują się wykluczone, także to też jest problem. Też poczucie bezpieczeństwa, szczególnie młodych osób studiujących czy doktoryzujących się. Osoby, które są, kolejna grupa, neuroatypowe, tak, czy neuronietypowe. To jest coraz więcej orzeczeń, które zostaje wydanych i jakby tutaj też trzeba by było zaopiekować się tymi osobami, też wprowadzamy jakby wsparcie. I coś, o czym wspominała koleżanka, czyli osoby niebinarne i transpłciowe, które też stanowią odrębną grupę, która wymaga specyficznego wsparcia instytucjonalnego. Tak, tych obszarów rzeczywiście wymieniła Pani ogromnie dużo. Można odnieść wrażenie, że w każdym środowisku znajdziemy taką grupę, która wymaga szczególnego wsparcia. Jak to wygląda z kolei z perspektywy osoby tworzącej plan równości płci? Czy na etapie tworzenia tego planu dostrzegaliście Państwo na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza właśnie taką grupę szczególnie wrażliwą, wymagającą szczególnego wsparcia? Na pewno dostrzegaliśmy wszystkie te grupy, o których była mowa już wcześniej, natomiast na pewno taką główną atencję w naszych rozmowach podczas dyskutowania różnych działań, które zamierzamy podjąć podczas wdrożenia planu, taką szczególną grupą były badaczki na wczesnych etapach kariery. To znaczy doktorantki, które funkcjonują w jakiejś strukturze zależności od swojej promotorki czy promotora
i młode kobiety po doktoracie, które no, myślą dalej o rozwoju swojej kariery, a jednocześnie stają przed pewnymi społecznymi oczekiwaniami, często planują bądź już posiadają rodzinę. No właśnie, często to są też własne oczekiwania wobec oczywiście, tego, jaką rolę pełnimy. Tak. Dlatego myśleliśmy tutaj właśnie o zapewnieniu opieki nad matkami, ale pojawił się też problem, który wówczas był dla mnie zaskakujący trochę, to znaczy został podniesiony problem zapewnienia komfortu osobom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, które posiadają w swojej rodzinie osoby zależne. Opiekują się osobami niepełnosprawnymi, osobami już w podeszłym wieku. Także tu chcieliśmy też pewne rozwiązania dla nich przyjąć. To oczywiście nie jest łatwe w takiej dużej instytucji, jaką jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. Myśleliśmy także o pracowniczkach administracji, które są taką siłą napędową uniwersytetu, a często są paniami Kasiami czy paniami Magdami. I często zdarza się, że są w ogóle niezauważane, ich praca jest gdzieś pomijana. I teraz po pewnych zmianach jakby politycznych także zostały podjęte prace nad stworzeniem polityki SAR, czyli polityki zaopiekowania się naukowcami wysokiego ryzyka, czyli Scholar at Risk, i pewne działania już w tym zakresie zostały podjęte. Mam nadzieję, że będzie też wdrożona taka ogólnouniwersytecka polityka w tym zakresie. Myślałam także jakby w tej grupie osób studiujących na pewno wyzwaniem dużym jest zarówno od strony prawnej, jak i od strony takiej relacyjnej zapewnienie wsparcia osobom w procesie tranzycji. To była też duża dyskusja na naszym uniwersytecie. Pewne rozwiązania zostały przyjęte, natomiast myślę, że tutaj też jeszcze jest pole do podjęcia dalszych rozwiązań. Bardzo dziękuję i o taką nieco szerszą perspektywę prosiłabym panią doktor Martę Warat z uwagi na to badawcze zacięcie socjologiczne. Dobrze, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu i jest to też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ jestem chyba jedyną osobą w panelu, która nie jest strukturalnie powiązana z działaniami na rzecz równości płci lub szerszej różnorodności. Natomiast ja chyba odniosę się do tego pytania szerzej i zacznę od tego klasycznego podziału, bo dla mnie on jednak dalej jest istotny. To, jakie pełnimy role we wspólnocie akademickiej, jaki mamy status, bardzo mocno wpływa jednak na to, jakie mamy prawa i jakie mamy obowiązki i do jakiego stopnia nasze prawa są naruszone. I tutaj w zasadzie w odniesieniu do każdej z tych grup moglibyśmy podać liczne przykłady, ale w ostatnich latach szczególną uwagę też przykładamy do osób w szkołach doktorskich, pokazując, jak bardzo ich status, który jest niejasny i prekaryjny, wpływa też na to, jakimi prawami się cieszą. I dopiero na te przesłanki, te klasyczne przesłanki nakłada się tak naprawdę wiele innych przesłanek, powodując nowe poziomy dyskryminacji. Natomiast dla mnie jest bardzo trudne pytanie, żeby wskazać, które grupy szczególnie są narażone z wielu powodów. Po pierwsze, mam wrażenie, że prowadząc diagnozy wewnętrzne i badania wewnętrzne, bardzo często skupiamy się na kilku wybranych przesłankach, co oznacza, że nie uzyskujemy pełnego obrazu, jak nasza wspólnota akademicka wygląda. I oczywiście to nie wynika z tego powodu, że my nie widzimy, że te inne przesłanki są nieistotne, ale często napotykamy różnego rodzaju bariery, które utrudniają nam zbieranie danych wrażliwych. I o tym na pewno będzie w kolejnej części naszej konferencji. Możemy bazować oczywiście na zgłoszeniach, które do nas wpływają, ale jak usłyszeliśmy też w poprzednim panelu, istnieje mnóstwo barier powodujących, że część osób po prostu się nie zgłasza. Nie czuje, że może zaufać poszczególnym instytucjom, nie ma jasności, jakie będą procedury, jakie będą konsekwencje, więc to ponownie daje nam w pewien sposób tylko wybiórczy obraz.
Po trzecie, mówimy o wspólnocie akademickiej, która jest bardzo zróżnicowana i to, że dane przesłanki są istotne w pewnym kontekście, niekoniecznie oznacza, że w innym będą także istotne, więc ten kontekst jest bardzo ważny. Padła tutaj kwestia rodziny, obowiązków rodzinnych. I zdecydowanie badania pokazują, że jest to jedna z wielu barier, na jakie napotykają młode badaczki, ale niekoniecznie to już będzie istotne dla osób na innych stanowiskach, czy też osób studenckich, o których niewiele wiemy pod kątem rodzinnym. Kwestia nierówności ze względu na płeć w różnych dyscyplinach. Inaczej to będzie wyglądać w przypadku STEM, inaczej to będzie wyglądać w przypadku nauk społecznych czy humanistycznych. Też ze względu na to, że poszczególne dyscypliny mają inną kulturę, w inny sposób są otwarte lub też odporne na pewnego rodzaju interwencje i w inny sposób naturalizują różnice ze względu na płeć. To, czy dane grupy są widoczne, czy niewidoczne, zależy też nie tylko od badań wewnętrznych, od diagnoz prowadzonych przez poszczególne uniwersytety, ale też bardzo często zależy od takich czynników zewnętrznych. Po pierwsze, my sami prowadzimy badania i wtedy wskazujemy konkretne grupy, o których chcemy się dowiedzieć więcej, co już powoduje, że je wyróżniamy jako te, które są bardziej narażone na dyskryminację. Po drugie, mamy zmiany prawne, które wymagają na naszych instytucjach dostosowania i tak było w przypadku osób z niepełnosprawnością, czy w przypadku planów równości płci, gdzie płeć jest jakby tym czynnikiem, który wychodzi na pierwszy plan. No i to powoduje też, że tworzą się pewnego rodzaju bańki, w których mówimy o tych przesłankach. Na to nakłada się jeszcze cały dyskurs publiczny, to jakie tematy są obecne i o jakich mówimy. No i tu kwestia na przykład MeToo, po którym bardzo wzrosła jakby też świadomość tematów związanych z molestowaniem seksualnym i też wydobyła jakby ten problem. No i to w zasadzie prowadzi nas do tego, czego zaczęła Anna Cybulko dzisiaj, czyli do perspektywy intersekcjonalnej. Nawet jak mamy tą jedną przesłankę, która jest pokazana jako ta najważniejsza, najistotniejsza, to już przestajemy ją analizować jako tą, która jest jedyna i zawsze patrzymy na nią w szerszym kontekście. I analiza artykułów naukowych związanych z wprowadzaniem i tworzeniem planów równości płci pokazuje, że ta perspektywa intersekcjonalna staje się ważną perspektywą w kontekście uniwersytetów. Ona jest bardzo obecna na etapie diagnozy, natomiast jest bardzo problematyczna w przypadku przekładania jej na polityki. Tak, bo żaden z tych czynników nie jest wyizolowany, prawda? I tak samo uniwersytet nie jest wyizolowany. Wracamy do perspektywy rzecznikowskiej, a więc zatoczyliśmy taki krąg. Proszę zatem o tę perspektywę z Uniwersytetu Śląskiego, pani profesor. Dziękuję bardzo. Serce mi bije. To znaczy, że to jest są temat, emocje, który mam w sercu. To jest miłe uczucie, że to serce mi tak mocniej bije. Ja chcę się podzielić może troszeczkę inną perspektywą, bo wszystko, co panie powiedziałyście, jakby mam też w doświadczeniu, ale są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. Po pierwsze, to sobie myślę, że jest taka grupa osób, która się kompletnie wymyka temu tradycyjnemu podziałowi i to są osoby, które mamy blisko siebie, to są osoby w kryzysach psychicznych. My czasami w ogóle nie mają dokumentów żadnych medycznych, jeszcze się nie zdecydowały pójść, przychodzą z problemem organizacyjnym na studiach. Nagle okazuje się, że za tym problemem jest jakiś po prostu psychiczny dramat. Od czasu pandemii myślę, że to się stało takie bardzo wyraźne. Jestem 4 lata rzeczniczką i od początku, jak tą rzeczniczką jestem, widzę po prostu taki naprawdę lawinowy przyrost takich przypadków. Oczywiście uczelnia, na której pracuję, stara się temu jakoś sprostać. To nie jest możliwe, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na pomoc i też czasami bardzo trudne sytuacje, takie, które wymagają też po prostu pilnej interwencji medycznej i osób, które potrafią poradzić sobie z taką sytuacją. Natomiast te osoby mają takie przeżycie siebie jako osób pomijanych, czy dyskryminowanych, czy po prostu jakoś traktowanych bardzo w marginalizowany sposób, z powodu nie tylko tego, że one rzeczywiście są słabsze i jakoś nie potrafią sobie poradzić, ale też dlatego, że my trochę nie mamy dla nich oferty, no bo jeżeli nie mam na przykład system dostosowań, niekoniecznie się nadaje na dzisiaj tak wprost do tego, on wyrósł z jakiegoś troski o osób z niepełnosprawnościami. To w ogóle nie jest ta kategoria, więc myślę, że tu jest bardzo duże pole do zastanawiania się i szukania, myślę, sporych środków, żeby nas jako stado też trochę przystosować do tego, że mamy takie osoby i należy je
widzieć i jakoś wspierać, co zresztą w sumie nie jest też trudne na takim bazowym poziomie. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć na temat dyskryminacji, bycia dyskryminowanym, to jest to, co chyba tutaj w sumie tak wprost nie zostało powiedziane, że dla mnie to zjawisko ma jakby takie dwie części. Jedna to jest część zewnętrzna, którą my możemy badać, po prostu stosować jakieś kryteria, pytać ludzi, tworzyć procedury, nie wiem, szukać tych przypadków, starać się wyciągać konsekwencje. Ale druga, nie mniej istotna perspektywa, to jest ta perspektywa moja wewnątrz, ta, którą mój uwewnętrzniony świat, moje poczucie kobiecości, jaką ja czuję się kobietą. I tutaj szybko, przykro mi, że mam tylko 5 minut i pewnie ono się już kończy. Ja zachęcam Państwa, żebyście poszli, tam w bocznym korytarzu jest taka wystawa Photo Voice. Ja prowadziłam warsztat dla kobiet. Tutaj to były kobiety, pracowniczki administracyjne i takie, które też kierują zespołami. Zrobiłyśmy warsztaty na temat równości, ale nie w tym aspekcie, na ile my mamy już te wszystkie procedury, tylko w tym aspekcie, na ile moje uwewnętrznione przekonanie o mnie samej czyni mnie człowiekiem, który uważa, że jest równy. Nie? Czyli na przykład na ile ja tutaj siedząc czuję, że mam prawo się wypowiedzieć i zostanę z tym przyjęta. I naprawdę byłam absolutnie zdumiona. Te prace są fantastyczne. Po prostu ja myślę, że do końca życia nie zapomnę tej przygody i dziękuję, że były na to pieniądze z funduszy unijnych. Myślę, że w ogóle to dobry kierunek, żeby takie warsztaty robić. Ale kiedy myśmy sobie wszystkie powiedziały o tym, jak my się czujemy kobietami, to okazało się, że trudno mi na przykład było jako doktorantce powiedzieć, że ja nie chcę, żeby mi mówić pani Agnieszko, ja żebym mówiła panie profesorze, bo naprawdę bardzo mi było trudno temu profesorowi powiedzieć po imieniu. Ja po prostu nie miałam, we mnie mieszka moja mama, która nigdy by nie powiedziała do pana profesora Zygmunt na przykład, no to mój szef akurat. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że robiłyśmy potem zdjęcia, bo ta wystawa skończyła się takimi spontanicznie robionymi zdjęciami. To wspaniała w ogóle ta metoda Photo Voice, które mają ujawnić to, co nawet nieświadome we mnie jest. I ja, która tyle lat jakby zabiegam o tą równość, tak bardzo ona jest w głębi mojego serca. Zobaczyłam zdjęcie, które zrobiłam w lesie, to zdjęcie, ono jest tutaj, gdzie pień z tabliczką, bo to jest pomnik przyrody, takie ogromne drzewo w lesie murckowskim rośnie, a obok niego taki przy nim cieniutki drugi pień. I pomyślałam, tak, to jest moja męskość i kobiecość. Gdzieś w głębi mojej duszy, ja się wychowałam w świecie, w którym mężczyzna jest taki duży, rosły i ma siłę i jeszcze jest jakby legitymizowany orłem, a ja jestem tą taką witką, która się tam wije do tego świata. Wiecie Państwo, to jest niezwykle obrazowe, tak, to bardzo więc obrazowe. No, taka to jest ta dyskryminacja i niedyskryminacja. Koniec. Tak. Dziękuję. Dziękuję. I to, o czym mówiła profesor Bielska-Brodziak, świetnie nas przenosi do kolejnego pytania, bo była mowa o procedurach. A właśnie o procedury, instrumenty, mechanizmy reagowania na naruszenia chciałabym spytać. Drogie panie, tych mechanizmów, instytucji i procedur wprowadzamy bardzo dużo na naszych uniwersytetach, w naszych instytucjach. Uczymy się od siebie nawzajem, czasami robimy coś podobnie, czasem inaczej. I czy rzeczywiście jest tak, że im więcej, tym lepiej? Czy może mniej znaczy więcej? Co jest z pań perspektywy najskuteczniejsze? I powtórzymy kolejność z poprzedniego pytania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No, ja myślę, że standardowo nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Ilość nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że to, co ważne, to, żeby te instytucje po pierwsze naprawdę realnie działały, bo jeśli mamy jakąś instytucję lub procedurę, która jest martwa, to podważa cały system, zaufanie do systemu i wiarę w to, że ta rzeczywistość jakoś wspiera i może się zmieniać. Więc po pierwsze muszą działać. Po drugie muszą być przejrzyste, transparentne i informacja o nich musi być dostępna. Najlepiej, żeby stali za nimi ludzie konkretni, z twarzami. Niezbędne jest to, konieczne, żeby instytucje, procedury, za którymi stoją instytucje, ludzie, były gdzieś osadzone w przestrzeni uczelni, żeby one nie były wyłącznie czysto wirtualne. A jeśli już czysto wirtualne, to niech one będą dobrze w tych mediach społecznościowych osadzone, z namiarami, z kontaktami, ze sposobem dotarcia, żeby to było pod ręką w sposób realny. Dalej, niech one działają sprawnie w czasie. Bo jeżeli
coś będzie działało przez 1,5 roku, jakaś komisja, to nawet niech ona dojdzie do najlepszych, najtrafniejszych rezultatów, ale to nie będzie bardzo pomocne, a wręcz przeciwnie, będzie osłabiało zaufanie, bo jeżeli to będzie, nie wiem, molestowanie seksualne i my nie damy wsparcia bezpośrednio danej osobie, to przez 1,5 roku ona zapewne w ogóle może nam wypaść z systemu z brakiem wiary w rzeczywistość i w zmianę. I co więcej, dobrze, żeby te instytucje, procedury działały w ramach systemu spójnie, żeby się nie dublowały, żeby były synergiczne, żeby korzystały networkingowo też z tej sieci wsparcia, jaką generują. I gdyby udało się spełnić te wymogi, to z mojej perspektywy nie jest istotne, czy to będą 2 instytucje, 1 instytucja, 8 instytucji, 12 instytucji. To będzie super, będzie fajnie, będzie dobrze. Jeszcze jedna rzecz na końcu. No, te instytucje muszą dysponować zasobami. Finansami też, ale nie tylko finansami. To znaczy, na przykład w ramach mojej pracy mam zawsze wyrzut sumienia, że nie reaguję natychmiast jako rzeczniczka akademicka. Mamy 380 spraw, mieliśmy w zeszłym roku. Jakby nie da się tego szybko i sprawnie przetworzyć. Trzeba mieć też ludzi, czas, energię, przestrzeń, miejsce. Tak. Więc zasoby są niezbędne. I tylko tyle. Tak, bo co najmniej 1 sprawa rocznie. Dziennie, przepraszam, to tak to wychodzi z tych statystyk. Czy można jeszcze coś dodać do tej zwięzłej syntezy? Bardzo proszę. Tak, ja myślę, że to były takie naprawdę technikalia w pigułce, co jest najistotniejsze. Natomiast jeżeli mogłabym coś dodać, to wydaje mi się, że ważne przy konstruowaniu jakichś mechanizmów jest dobra diagnoza. Czyli żeby naprawdę zrobić takie porządne badania, czego brakuje, jakie są bariery. Dlatego, że mamy bardzo różne instytucje. Tutaj też paneliści, panelistki różniły się skąd pochodzą, tak? Różniły się osoby z instytucji, których pochodzą. I czy mamy do czynienia z jakąś dużą, złożoną instytucją, jaką jest uniwersytet, czy z małą kameralną jednostką, to trzeba zbadać, tak? Inne są możliwości, inne są mechanizmy, które będą działać. Więc myślę, że ta diagnoza i stworzenie takich szytych na miarę rozwiązań jest tutaj dość istotną kwestią. Kolejna rzecz to jednak wprowadziłabym takie procedury, które porządkują system. To koleżanka wspomniała, żeby się właśnie nie dublowały instytucje. To się często zdarza, że w jakiejś jednostce powstaje grupa osób, które się zajmują jakąś problematyką i okazuje się, że dublują rozwiązania gdzieś na drugim końcu uniwersytetu. Więc to też ważne, żeby się porozumiewać i żeby to był jakbyś taki kompleksowy system, który gdzieś jest sterowany, niekoniecznie odgórnie, ale żeby się nie dublował, tak? Ważne jest to, żeby w każdej jednostce była osoba, do której wiadomo, że się można zwrócić z jakimiś problemami. U nas jest to sieć pełnomocników równościowych, która weszła w życie teraz nowe rozporządzenie rektora. Ono będzie obowiązkowe dla wydziałów i szkół doktorskich. Obecnie teraz u nas w uniwersytecie 18 jednostek korzysta z tej możliwości. Będzie to obowiązkowe. Mamy nadzieję, że to też jakby pomoże zaadresować te problemy, które się pojawiają. Każdy wydział, każda jednostka. Każdy wydział i każda szkoła doktorska. Tak, to się jakby znalazło w tym rozporządzeniu. I kolejna rzecz, która jest istotna, myślę, jeżeli chodzi o te mechanizmy, to upowszechnianie wiedzy. Czyli możemy mieć najbardziej sprawne mechanizmy, natomiast jeżeli społeczność o nich nie wie, no to one są martwe. I to niestety ogromna praca, taka właśnie edukacyjno-informacyjna, żeby wychodzić z tą informacją, jakie jednostki udzielają wsparcia, dane kontaktowe tych jednostek. U nas jest to poradniki, informatory, strony równościowe, szkolenia. Mamy całą ogromną bazę szkoleń dotyczących przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, równościową, mobbing, antymobbingowe, no, najróżniejszej, stacjonarne i online. Więc jakby tutaj staramy się edukować tą społeczność akademicką, też wszystkich, i administrację, i nauczycieli akademickich, i kadrę zarządzającą, to też jest istotne. Także myślę, że to są takie podstawy. No i oczywiście kwestia identyfikacji grup potrzebujących konkretnego wsparcia i właśnie
takie odpowiedzi, na przykład tutaj pani wspomniała o tych problemach psychicznych. U nas powstało Centrum Pomocy Psychologicznej. Najpierw było przy Wydziale Psychologii, ale okazało się, że zapotrzebowanie jest tak duże, że zostało to powołane do ogólnouniwersyteckiej jednostki, jest teraz w administracji centralnej. I to jest jednostka, która udziela bezpłatnej pomocy prawnej całej społeczności akademickiej. Jest to super istotne. Teraz weszła jeszcze dosłownie kilka dni temu infolinia, która też działa prężnie bardzo i też przyjmuje różne zgłoszenia interwencyjne, też takie kryzysowe. Także tutaj identyfikacja była określonej grupy, czyli określonej potrzeby i odpowiedzią było powstanie instytucji, która odpowiada na tę potrzebę, więc myślę, że to też jest ważne. Dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę z kolei o perspektywę poznańską. Nie wiem właściwie, co mam dodać, bo chyba najważniejsze rzeczy zostały... Nie zazdroszczę. Ja sobie też. Zostały powiedziane, natomiast wydaje mi się, że najważniejsze, przynajmniej dla mnie osobiście, jest zapewnienie zaufania wśród pracowników, wśród studentów, do tych procedur i do osoby, która te procedury dalej wspiera i wdraża. I wydaje mi się, że u nas na uniwersytecie taką osią jest Rzecznik Praw i Wolności Akademickich, z którym współpracuje Komisja do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i grupa konsultantów, których podzieliliśmy na konsultantów do spraw przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, przeciwdziałania mobbingowi, do spraw cudzoziemców i do spraw osób LGBT+. I praca rzecznika jest uzupełniana przez inne jednostki na naszym uniwersytecie, bo mamy ich sporo. Jest koordynatorka do spraw planu równości płci, jest Centrum Wsparcia Mediacji, jest Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, także różne możliwości uzyskania pomocy na uniwersytecie istnieją, natomiast w rozmowach z pracownikami naszej instytucji najczęściej przewija się ta kwestia zaufania i też docelowo sprawności tej procedury i sprawności reagowania. Tak. I osią tej struktury jest Rzecznik Praw i Wartości Akademickich, tak? W tej chwili tak. Rzecznik Praw i Wolności Akademickich. Tak, wolności. Tak się wolności, tak. Przepraszam za przekręcenie nazwy, ale to z uwagi na nieco inną nazwę właśnie u nas na Uniwersytecie Śląskim. Pani perspektywa, pani doktor, jako osoby, która nie jest instytucjonalnie zaangażowana w przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównościom, też będzie zapewne interesująca jako po prostu członkini społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak pani to postrzega? To znowu odwołując się do badań, które prowadziłyśmy na temat wprowadzania planów równości płci w uczelniach i instytutach badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, bardzo wyraźnie widzimy, że jeśli mówimy o strukturach, to one powinny być ze sobą spójne i działać całościowo. Czyli to nie jest tylko kwestia jednego działu czy jednego stanowiska, które będzie przeciwdziałało dyskryminacji, ale tak naprawdę musimy myśleć horyzontalnie i tworzyć te polityki i struktury całościowo, począwszy od najwyższych szczebli, czyli szczebla rektora. I w zasadzie bez względu na kraj, bez względu na instytucje, ta kwestia zaangażowania władz uczelni pojawia się jako kluczowy czynnik wspierający wdrażanie polityk równościowych i związanych z różnorodnością. I to wsparcie było bardzo różne, od wsparcia przy pozyskiwaniu danych, przez wsparcie, żeby przynależeć do społeczności praktyków, po wdrażanie konkretnych rozwiązań, czasami bardzo innowacyjnych. Kolejnym takim pionem jest zaangażowanie różnego rodzaju działów, nie tylko działów związanych z kwestiami równości i różnorodności, ale też działów, które będą ich wspomagać, w tym na przykład działów związanych z zasobami ludzkimi, z kwestiami kadrowymi. No i oczywiście szeroka mobilizacja całej wspólnoty akademickiej, po to, by osoby czuły, że to jest, że równość i różnorodność są wartością, muszą być zaangażowane od samego początku, muszą utożsamiać się z danymi mechanizmami, z danymi działaniami. W ten sposób też budujemy pewnego poczucie bezpieczeństwa i zaufania i to się przekłada potem na zaangażowanie.
No i w sytuacji w takiej, jakiej jest wiele uniwersytetów i instytutów badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, bardzo ważnym czynnikiem okazały się właśnie wspomniane wcześniej społeczności praktyków. Gdy nie mamy mocnych ram na poziomie krajowym, gdy spotykamy opór na poziomie uniwersytetu z różnych szczebli przychodzący, to właśnie taka społeczność staje się odskocznią. Staje się nie tylko przestrzenią wymiany wiedzy, poszukiwania ekspertyzy, poszerzania swojej perspektyw, ale także wspólnotą, która daje wsparcie, w tym także wsparcie moralne, która pomaga szukać rozwiązań i która też pomaga utrzymać te rozwiązania w sytuacji, gdy zmieniają się władze i zmienia się klimat polityczny i nastawienie do równości. Natomiast odwołując się też do doświadczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego, o których rozmawiałam z osobami z działu do spraw bezpieczeństwa i równego traktowania, więc to jest bardziej ich doświadczenie niż moje, to co się wydaje kluczowe, to że możemy oczywiście rozwijać różnego rodzaju struktury, powoływać nowe stanowiska, ale podstawą muszą być pewne standardy i takim standardem może być procedura antydyskryminacyjna, bo tylko wtedy mamy taki punkt zaczepienia, w stosunku do którego wracamy i możemy działać dalej. Czyli procedury jak najbardziej też są ważne i istotna jest ta twarz, z którą się identyfikujemy, prawda? Ta osoba, do której można się zwrócić, ale właśnie też same procedury. No, ta rola ostatniej panelistki jest niezwykle trudna, ale wierzę, że pani profesor podoła. Trudna, bo już wszyscy wszystko powiedzieli. Nie, jeszcze nie wszystko, jeszcze mam tutaj coś do dodania. W ogóle cieszę się, że jestem ostatnia, bo dzięki temu mogę już tylko mówić to, co rzeczywiście jakoś mi zostaje w głowie. Ja chciałabym zwrócić znowu uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, rzeczywiście jest w 100% się podpisuję pod tym, że jak jest za dużo, to jest po pierwsze niebezpiecznie, bo zwykle te sprawy dotyczą bardzo delikatnych tematów ludzkich i jeśli nas jest za dużo w tej sprawie, to naprawdę to się łatwo może wymknąć taka informacja. Mój urząd na przykład pracuje całkowicie na zaufaniu i na jakby ci, którzy przychodzą z problemami do Rzecznika Praw Studenta, w 100% mają decydować o tym, na ile wiedza o ich sprawie wyjdzie w ogóle na zewnątrz. Więc dlatego ten zespół nasz jest bardzo mały. Tutaj jest jedna z Dagna Kocur, psycholożka. Dagna też opiekuje się tematami molestowania czy przeciwdziałania molestowaniu. No, krótko mówiąc, myślę, że jak jest za dużo osób i za dużo procedur, to się staje niebezpieczne i oczywiście też niewydolne, nie ma dobrego przepływu i to zostało już jasno wyrażone. Natomiast myślę sobie, że w ogóle po tych latach pracy na uniwersytecie ja chyba trochę przestałam doceniać tak bardzo procedury. Nie chcę powiedzieć, że one są niepotrzebne, ale myślę, że już je mamy, że teraz ostatnie lata na pewno bardzo mocno na to zwróciły uwagę, że jestem prawniczką, jakoś to prawo, efektywność prawa nie zależy tylko od tego, że jest przepis i też trochę nie dowierzam wkładaniu ludziom wiedzy do głowy. To znaczy myślę, że te tematy, o których tu rozmawiamy, trochę średnio się nadają do tego, żeby kogoś nauczyć, jakie on ma prawa i jakie są do tego procedury. Dlatego ja sobie myślę, że to, co by było na dzisiaj najbardziej potrzebne nam wszystkim, to jest po prostu znalezienie dużej ilości pieniędzy albo, nie wiem, ludzi, którzy by byli w stanie to zrobić za małe pieniądze albo za darmo, na to, żebyśmy mogli... No właśnie, ale może byśmy mogli po prostu te rzeczy, o których tu rozmawiamy, troszkę się ich uczyć przez doświadczenie, czyli po prostu spotkać się i ujawnić to, co się między nami dzieje, tak? No bo jak inaczej wyjść do kontaktu w sytuacji zagrożenia, jeśli ja mam w środku, jestem skuta lękiem, prawda? A ostatnia rzecz, może już czuję, że też Dominika, patrzysz na mnie i powinnam skończyć. Ja się obawiam, że może audytorium już głodne, ale z przyjemnością słucham. Chyba jesteśmy też wszyscy przejedzeni w dzisiejszych czasach. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że wydaje mi się dosyć istotne, żeby lęk, który się w moim odczuciu, jak przychodzą ludzie z tematami dyskryminacji, ten lęk się pojawia po obu stronach. Ten, kto jest dyskryminowany, boi się, ale ten, który przychodzi jako sprawca, też się bardzo boi. Nie? On czasem jest agresywny, bo się boi. I wydaje mi się, że jest jakaś duża sprawa, żeby spróbować ten ogromny lęk, który w nas jest, w związku z tymi tematami, przekuć na zaciekawienie, bo różnorodnością się też można zaciekawić. Nie? I wtedy ona przestaje być taka zagrażająca. No i tutaj moim zdaniem nie da się tego zrobić przez przekazywanie wiedzy, tylko przez po prostu jakieś zapraszanie do wspólnych doświadczeń. No i tyle. Może bardziej warsztaty niż po prostu przekazywanie informacji, prawda? No i po to te pieniądze. O, te fundusze, właśnie, świetna konkluzja. Ale myślę, że generalnie
z jednej strony właśnie to zaufanie, połączenie z konkretnym wizerunkiem konkretnej osoby, do której można się zwrócić, a z drugiej strony przejrzyste procedury to jest to, czego nam trzeba. Myślę, że to zdanie nie jest idealnym podsumowaniem, bo zbyt wiele zostało powiedziane, by można to było tak krótko podsumować. Dziękuję wszystkim paniom niezwykle serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy wszyscy wysłuchać tych ważnych, cennych doświadczeń i mam nadzieję, że jeszcze w kuluarach będzie okazja, żeby się nimi podzielić w szerszym gronie. No, zgodnie z tym, co już sygnalizowałam, zapraszam
Za chwileczkę zaczynamy. Czekamy jeszcze na osoby kończące przerwę lunchową, ale troszeczkę biorąc pod uwagę reżim czasowy, za długo nie. Cześć. Kasia jest w łazience. Okej. Już leci. Zaczekamy chwileczkę. Tak, już leci. Właśnie tam. Panel, który nazwaliśmy Badania w obszarze równości i różnorodności, horyzont tematów i możliwości metodologicznych. I rzeczywiście jakby się od razu na wstępie zastanowić nad samym tytułem, to ten horyzont jest i to wielki, dlatego że różnorodność w badaniach możemy widzieć z wielu różnych perspektyw, jako przedmiot badań, jako pewnego rodzaju zmienna pokazująca odmienność występowania i przeżywania różnego rodzaju zjawisk, zachowań i problemów, ale też możemy widzieć różnorodność w kontekście tych, którzy badają, czyli różnorodność zespołów badawczych, osób, które badają i w tym kontekście widzieć też, że pewne kwestie związane z równością, różnorodnością, również w kategoriach wyrównywania szans, dostępu do badań, do ich prowadzenia, dostępu do danych i też dostępu do w ogóle składania relacji, tak? Czyli bycia wziętym pod uwagę w kontekście czy to mniejszościowym, czy jakichkolwiek innych cech, nie lokujących się w głównym, w mainstreamu takim relacji o tym, co jest, jak widzimy rzeczywistość. Tu pewnie część badaczek i badaczy doskonale zna koncepcję epistemic injustice, która rzeczywiście pokazuje nierówności w kontekście relacjonowania świata, rzeczywistości i tego, jak potem w badaniach faktycznie ta rzeczywistość jest zaprezentowana. Ale żeby o wszystkich wariantach, o wszystkich możliwościach, o wszystkich aspektach mówić, szans nie mamy. Mamy 2 godziny tylko na przeprowadzenie dyskusji i w związku z tym siłą rzeczy ograniczyliśmy się do pewnego profilu dyskusji o badaniach i o tym właśnie horyzoncie tematów i horyzoncie możliwości metodologicznych, ukierunkowując się bardziej na to, jak te badania i to, co wiemy o badaniach, mogą przysłużyć się i być wykorzystywane w ramach takich, jakby powiedzieć, intencji aplikacyjnych, czyli zastosowania ich do budowania polityk równości i różnorodności i doskonalenia planów równości i różnorodności. I z tego powodu chciałabym, żebyśmy się na takim wątku skupili, a
w kontekście eksperckim mamy do czynienia z wyśmienitymi badaczkami i badaczem, jeśli chodzi o doświadczenie w zakresie badania równości i różnorodności i to o bardzo różnym profilu. Czyli może nie tyle genderowo, ale tematycznie reprezentujemy też dosyć dużą różnorodność podejść metodologicznych i wątków tematycznych. Pozwolicie Państwo, że krótko przedstawię osoby, które biorą udział w tym panelu. Roderick Vassallo, który reprezentuje Junior College Uniwersytetu Maltańskiego, aktywnie działający w komisjach, komitetach Uniwersytetu Maltańskiego, działających w kategoriach równości, różnorodności. Sam podejmuje też różnego rodzaju inicjatywy promujące ochronę praw człowieka, sprawiedliwość społeczną. Miał znaczącą rolę w kształtowaniu planu Gender plus Equity Uniwersytetu Maltańskiego i aktywnie działa na rzecz praw LGBTQ+. Pani profesor Basia Mikołajczyk, rodzima badaczka, bo z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, specjalizuje się w międzynarodowym prawie publicznym i prawach człowieka, bada problemy dotyczące osób bezbronnych, takich jak migranci, uchodźcy, dzieci, kobiety, mniejszości etniczne, mniejszości seksualne i jest członkinią wielu prestiżowych europejskich gremiów. W formule nagrania prezentacji dla nas wystąpi Carmen Vives Cases z Uniwersytetu w Alicante, która jest profesorką w dziedzinie medycyny prewencyjnej i zdrowia publicznego, aktywistką na rzecz równości kobiet, znaną badaczką przede wszystkim w problematyce epidemiologii przemocy wobec kobiet, przemocy ze względu na płeć w ogóle. Między innymi za swoje ogromne zasługi badawcze została uhonorowana tytułem doktora honoris causa przez jeden z uniwersytetów w Szwecji. Obecnie koordynuje projekt Unifor Equity Project, w którym też uczestniczą dwie panelistki, pani profesor Iwona Chmura-Rutkowska i pani profesor Kasia Waszyńska, o których już za chwilę, czyli właśnie teraz powiem. Pani profesor Iwona Chmura-Rutkowska, myślę, że wielu z Państwa znana aktywistka na rzecz równości płci, nierówności płci, socjolożka, pedagogzka, badaczka i konsultantka wielu projektów, zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy motywowanej stereotypami, edukacją antydyskryminacyjną oraz studiami nad historią kobiet. Autorka bardzo licznych publikacji, ostatnio powołana przez ministrę pracy i polityki społecznej do Rady w spraw kobiet na rynku pracy. Iwono, dobrze powiedziałam, tak? Wspólnie z panią profesor Kasią Waszyńską, tak jak powiedziałam, uczestniczą w wymienionym przed chwilą projekcie. Pani profesor Kasia Waszyńska jest psycholożką, pedagogzką, seksuolożką kliniczną, specjalistką z zakresu kilku rodzajów terapii, członkinią zespołu do spraw strategii antydyskryminacji i mediacji na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, konsultantką do spraw przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu na tej uczelni i też współautorką wspólnie z Iwoną pierwszego badania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza dotyczącego molestowania seksualnego. Pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego Aneta Ostaszewska, pedagogzka, socjolożka, kieruje Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci na tymże uniwersytecie. Jej badania dotyczą głównie praw kobiet, wrażliwości ze względu na płeć, koordynowała projektami badawczymi poświęconymi feminizacji pandemii, aktywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami feministycznymi. Ostatnio sławna z powodu książki, którą wydała o Bell Hooks, Becoming Bell Hooks, A Story About Self-Empowerment of a Black Girl Who Became a Feminist.
Pani doktor Ewa Krzaklewska reprezentuje Uniwersytet Jagielloński, jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą równości płci, ale też socjologii młodzieży, mobilności i migracji. Zajmuje się też badawczo kształtowaniem polityk równouprawnienia i polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i europejskim. Brała udział jako koordynatorka w kilku projektach, Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym projekcie Genera oraz ACT. Obecnie jest krajową koordynatorką projektu Inspire, który ma na celu stworzenie Europejskiego Centrum na rzecz włączającej równości płci w badaniach i innowacjach, finansowanego przez Horyzont Europa. I pani doktor Magdalena Pokrzywa, która reprezentuje Uniwersytet Rzeszowski, jest pełnomocniczką rektora tegoż Uniwersytetu do spraw równego traktowania, adiunktką w Instytucie Nauk Socjologicznych, prowadzi badania z zakresu socjologii płci i problemów społecznych. Zainteresowania dotyczą właśnie płci społeczno-kulturowej, intersekcjonalności, nierówności społecznych, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ja się nazywam Ewa Jarosz i będę moderowała przebieg dyskusji, ale też, jeśli nam wystarczy czasu, chciałabym Państwu zaprezentować troszeczkę bardziej szczegółowo, ale nie za bardzo, żeby Was nie zniechęcić do sięgania na stronę, właśnie ów przewodnik metodologiczny, który wypracowany został w ramach projektu JEPA. Już przeczytamy. Towards Gender Equality, Diversity and Inclusion and a Methodological Guide. I całość scenariusza pomyślana jest w ten sposób, że poprosimy na początek Roderika o wprowadzenie w temacie różnorodności przecinającej ją intersekcjonalności, odkrywania wartości i ich metodologii w środowisku akademickim, a także poza. I następnie poprosimy każdą z osób biorących udział w dyskusji, żeby przedstawiła swoją perspektywę widzenia tej problematyki w kolejności takiej, że będzie to pani profesor Basia Mikołajczyk, która też w swoim wystąpieniu zaproponowała temat intersekcjonalności, więc wydaje się, że będzie to współgrało. Potem wysłuchamy przemówienia pani Carmen Vives. Od razu poprosimy panią profesor Iwonę Chmurę-Rutkowską i Kasię Waszyńską o zaprezentowanie swojego stanowiska. Następnie poprosimy panią profesor Anetę Ostaszewską i potem panią doktor Ewę Krzaklewską i panią doktor Pokrzywę o zaprezentowanie swoich tez i następnie ja pozwolę sobie zadać pytania, które będą niektóre do wszystkich adresowane, niektóre do poszczególnych osób. Także jeżeli Państwo pozwolicie, zaczynamy w takim razie. Roderick, the floor is yours. You can stand here. You can take the microphone. You'll be more comfortable. Yes. Yes, completely. Mela. It's a Maltese word which means everything and nothing. No, it means the world. The introduction was done already. I'm going to share with you what I have learned through this journey. And in a way, it's a kind of advocacy as well. So I might not appeal so much to the academics in this room, but I might appeal more to people who come from other associations or workplaces. I think I have more to share with you. Why diversity and why studying diversity from an intersectional approach? Diversity is a concept which is as broad as much as it is profound. It embraces the unique characteristics that define each individual. From the intricate tapestry of biodiversity, where I come from, I teach biology, explored in the life sciences, to the multifaceted dimensions dissected in the social sciences. Diversity permeates, it embeds every facet of our existence. Legally, maybe, diversity encompasses a spectrum of traits which include, but it is not limited to, gender, sexual orientation, age, belief, race, ethnicity,
disability, social origin, amongst other things. Yet within this colorful fabric of diversity lies a troubling reality. Certain variations of these characteristics are arbitrarily assigned greater value by human perception, perpetuating a culture of either privilege and/or discrimination across societies and cultures. These biases, often subconscious, permeate our interactions, reinforcing existing inequalities and erect barriers to inclusivity. Furthermore, within the very structures of our societies, institutions, and services, there may be policies and practices that unwittingly perpetuate discrimination. These barriers, rooted in implicit biases, hinder access and accentuate systematic inequalities. However, through our awareness and concerted efforts, we can dismantle these barriers and pave the path towards a more equitable future. Awareness alone can serve as a catalyst for change, empowering well-intentioned officials to challenge the status quo and advocate for inclusivity. Yet, in some cases, further training is essential to cultivate a deeper understanding of these complex issues. In instances of embedded discrimination, activism becomes not only a necessity, but a moral imperative, compelling us to confront injustice and champion the rights of those who are marginalized. In our collective journey towards inclusivity, let us hear the call to action, challenge prevailing norms, and dismantle barriers to equality. For it is only through our commitment to diversity and inclusivity that we can truly realize the full potential that is our humanity. As we are here in this hall together, we are somehow united by our European heritage, perhaps also by our Catholic upbringing. I come from a very Catholic country, and we share very deep Catholic values together with the Polish. It is imperative, however, to recognize the profound diversity that resides within every single individual in this room. I would like to invite you to reflect for one moment about your own personal situation, your own personal stand, where you are coming from, and the multiple identities and characteristics that make you, as you, the individual. Allow me to help you a bit and offer a glimpse into my own existence, not as a means of self-indulgence, but to illustrate the intricate weave that we all are. I am a middle-aged man, I'm Caucasian, I am married to another man, I am blessed, or not so much, with fatherhood. Blessed. Sometimes. I am an educator, I am an artist, I am a scientist, I am also a manager. And it is my professional journey with all my diverse cultural background, and that makes me the person who I am, that I am. I am born into the working class of Malta's cultural south, and I traversed the multiple levels of academia as a first-generation student. I count more or less about 40 to 42 first cousins. I have about 30 aunts and uncles. My family is quite large, and I was the first of very few who actually made it to university. However, I paved the way for other generations in my family to do so. Yet, woven within this, I have experienced threads of privilege, but also of oppression, of discrimination. And these have changed throughout my life as society has changed around me. Discrimination based on my sexual orientation has been a persistent reality, both at home and also when I was abroad, living abroad in Italy. Moreover, back then Malta was not yet within the EU, my very own citizenship subjected me to an unjust scrutiny, not only by those people who were living with me, but also by the system in general and the authorities. My religious beliefs and even my own linguistic abilities of speaking multiple languages
have subjected me to unwarranted criticism amongst those who are learned and also from those who are not as much educated. So it's an intricate dance between privilege and discrimination. My Southern origins and academic achievements have elicited both disdain and admiration. Each of us in this hall, we embody a unique cocktail, a unique amalgamation of intersecting characteristics, each deserving of recognition and respect. It is through this lens of diversity that we must navigate the terrain of privilege and discrimination, and armed with the knowledge, when we research and understand diversity, then diversity is not only merely an academic pursuit, but a moral imperative in leading to social justice. Diversity has its benefits. Josanne has outlined this morning the huge complexity of benefits. I want to link it to my own scientific background. In the scientific thought, Charles Darwin's theory of evolution stands as a cornerstone, and it shows the relationship between adaptation and survival within the natural world. Darwin hypothesized that individuals better suited to their environment are more likely to survive and therefore propagate and perpetuate the species. However, in so doing, they change the survivors, change the genetic makeup of their own population, and therefore they evolve. The process is obviously known as evolution, and it hinges upon a fundamental premise that many times it is overlooked. It hinges on a huge population variation, a huge variety within the population. In fact, statistical analysis always shows that a population shows a normal distribution for almost every characteristic, be it human populations, but also in the natural world. And it is this variation that helps the population to respond to the natural changes around it. So there will always be a pocket within the population, a pocket or more, with those unique characteristics that make them different, that are able to respond to the changes, survive, and the population grows. And I see this as a paradigm to diversity and the study of diversity within now a sociological context in human populations. So I see a lot of benefits. Exposure to diversity, diverse perspective fosters an environment of openness and intellectual challenge, nurturing critical thinking and cultural understanding. These individual benefits reverberate throughout institutions and society then at large, catalyzing a multitude of advantages. Organizations that champion diversity cultivate a workforce which is rich in cross-cultural competence, drawing from a wider talent pool and fostering creativity and innovations. The dividends of such diversity extend beyond the confines of the workplace, enriching society with a more equitable and educated citizenry, because those who had less access to education, now the minorities would have more access and the whole society would have developed and evolved. The Gephardt methodological guide enumerates a myriad of benefits. It is paramount to highlight that the transformative power of diversity in fostering inclusivity and driving societal progress. By dismantling barriers to education and opportunity, diversity paves the way for a more equitable future. So it is not only a moral imperative, but a strategic asset for institutional and societal advancement. At the heart of societal progress lies the concept of mainstreaming diversity, which is a transformative process that seeks to integrate the marginalized voices and experiences into the fabric of the dominant culture. By embracing diversity, we acknowledge the intrinsic worth of all the individuals, regardless of their background or characteristics. Mainstreaming diversity represents a proactive approach to managing diversity, ensuring that all perspectives contribute to the rich tapestry weave of the institutional, organizational, and societal discourse. Drawing upon our collective knowledge and aspirations for a more just society, we have outlined a series of measures and actions in the Gephardt methodological guide to facilitate the mainstreaming of diversity.
Our recommendations extend beyond mere lip service, addressing the systematic underrepresentation of gender in fields such as STEM disciplines, education, and also social well-being, as illustrated before by our Prorector, Carmen. By reducing barriers and fostering inclusivity, we aim to create environments where every individual has the opportunity to thrive. Furthermore, we advocate for an intersectional approach, one that transcends narrow confines of traditional equality plans. By recognizing the complex interplay of intersectional identities, we confront the root causes of inequality and discrimination, and foster, therefore, a more inclusive and equitable society. I'm going to give you some examples of our journey. I'm not going to illustrate all the examples. I took just two to appeal to the academics, but also to those who work more within civil society or in other institutions. The research entitled Inequality in Disability Pension, an intersection analysis of gender, education and age, it was conducted in Western Norway in about 2017 and explores the interplay of social position, education, gender, and age. And these were the key factors influencing disability pension inequity. Using an intersectional approach, the study investigates how these factors interact and contribute to disparities in disability pensions. The study had about 22,203 middle-aged individuals, both men and women who had earlier on participated in a different health study in Western Norway. Participants were categorized in 4 groups based on gender, education level, higher educated men, higher educated women, lower educated men, and lower educated women. And it involved physical examinations and questionnaire surveys covering social demographic data, health status, and behaviors. The study assessed the main effects of gender and education on disability pension, as well as potential interactions between gender and education regarding specific causes and overall disability pension rates. The findings revealed that men with higher education exhibited the lowest risk of disability pension throughout their working lives, followed by higher educated women and lower educated men. Notably, women with lower education face significantly heightened risk from early middle age onwards, with a statistical and multiplicative effect observed between lower education and female gender on all-cause disability pension, and disability pension due to musculoskeletal disorder compared to men with higher education too. The discussion underscored disability pension inequity extends beyond identifying vulnerable groups. It emphasized also the unequal distribution of privileges and disadvantages. And the researchers then advocated for integrating an intersectionality approach into population health research to better understand the social dynamics and inform better preventative policies too. In a second study conducted in Malta called the DARI, My Home, the association, actually it was a consortium of NGOs, interviewed refugee voices in making Malta home. It is a research initiative conducted by 3 Maltese NGOs from January 2015 to December 2016. It involved more or less about 80 home units, family units, and visits to refugee households by the JRS, Jesuit Refugee Service, UNHCR Malta, Integra Foundation, and Aditus Foundation. These are all local NGOs. The visits were part of a broader project, and it aimed at supporting refugee integration in Malta. The interviews conducted with refugees who had transitioned from open centers to private accommodations explored their integration experiences. Data collection employed a semi-structured questionnaire, allowing flexibility to adapt questions based on interview context. The findings highlighted the reliance of the refugee community on internal resources of integration, with co-ethnic communities playing a central role in social networks and support structures. However, discomfort was expressed regarding dependency and its impact on privacy and cultural diversity. Refugees also expressed concerns about job conditions, accommodation, overcrowding, and high mobility due to unstable housing situations. The study underscores the isolation faced by refugees, limited by the inclusion practices and
delimited inclusion practices with co-ethnic communities. They recommended the government more studies to be able to practice or address practical challenging integration challenges. I believe that the advancement of progress, diversity and gender equality emerge not merely as moral imperatives, but as a strategic imperative for organizations and educational institutions alike. By embracing the variety of human experience and nurturing environments of inclusivity, we unlock the possibilities to innovation, performance, collective fulfillment. Yet, achieving gender equality demands more than just rhetoric. It demands a holistic recalibration of our institution and societal norms, dismantling the barriers that impede progress and embrace the transformative power of diversity. But we need research so that we can move on. In closing, let us now view diversity not just as a mere buzzword, but as a call to action with research, a testament to our shared humanity and our collective journey towards a better, inclusive future. Thank you. Thank you, Roderick, for your introduction into our discussion and presenting the intersectionality and diversity as something touching real people, yes? I think that usually the stories of people across the research problems are the best to engage the emotions, which helps to recognize and to learn more about these aspects, these issues. So thank you again. Dalsza część dyskusji będzie w języku polskim. Chciałabym poprosić panią profesor Basię Mikołajczyk o przedstawienie swojej tezy. Tu czy tam? Może być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Była to propozycja nie do odrzucenia, pani rektor. Bardzo dziękuję i od razu zaczynam. Właściwie o intersekcjonalności chyba już było powiedziane wszystko. Ja tak od rana to ja tylko wykreślam to, co miałam powiedzieć, żeby się tak bardzo nie powtarzać. Ja skoncentruję się na moich badaniach, tak jak pani rektorka wspomniała, zajmuję się, jak to mój kolega mówi, wszystkimi nieszczęśliwymi. To znaczy od 35 lat zajmuję się mniejszościami narodowymi, etnicznymi, mniejszościami seksualnymi, dziećmi, kobietami, osobami starszymi, migrantami, uchodźcami, i osobami poszukującymi azylu i tak dalej. Proszę Państwa, przyszło mi operować w takiej dziedzinie prawa, które jest troszkę schizofreniczne. A to dlatego, że prawo międzynarodowe tworzą państwa, państwa tworzą normy praw człowieka i państwa są największymi łamaczami tych norm prawno-człowieczych. Także no, tutaj trzeba balansować na linię. Są takie dziedziny, jak na przykład prawa człowieka osób starszych, gdzie od 12 lat państwa dyskutują, czy w ogóle potrzebna jest konwencja i czy trzeba te osoby chronić i w ogóle po co, a poza tym to za dużo by kosztowało. Jeżeli popatrzymy na te wszystkie grupy marginalizowane, o tak jest po polsku lepiej, to widać wyraźnie, że są takie, przynajmniej w świetle prawa, które już z natury łatwo rozpoznać, że są tymi grupami wrażliwymi, tymi vulnerable. Na przykład uchodźcy. Jest legalna definicja uchodźcy i wiadomo, że to jest osoba, która uciekła ze swojego kraju przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej czy z powodu poglądów politycznych. Natomiast są takie grupy, gdzie my nie widzimy od razu, że
ta osoba czy ta cała grupa jest wrażliwa, jest podatna na łamanie praw człowieka. I takim przykładem są właśnie osoby starsze. Dopiero kiedy założymy takie soczewki intersekcjonalności, jak połączymy wiek starszy w tym przypadku z innymi okolicznościami, no to może się okazać, że te osoby są dyskryminowane, że są ofiarami ageizmu, który nie jest powszechnie znany. Do tej pory, jak piszę ageizm w komputerze, to mi zmienia na ateizm, czyli tutaj jeszcze sztuczna inteligencja też nie rozpoznaje tego zjawiska. A jest to zjawisko obecne wszędzie. Bez względu na państwo, bez względu na zasobność tego państwa, bez względu na społeczeństwo. Proszę Państwa, drugą taką grupą, która uzyskała, czy kategorią może osób, która uzyskała uznanie, rozpoznanie w prawie międzynarodowym, są osoby z niepełnosprawnością. Od 2006 roku osoby z niepełnosprawnością mają swoją konwencję. Mają swoją konwencję, która jest mniej lub bardziej przez Państwa przestrzegana, ale na pewno zmieniło się postrzeganie osób z niepełnosprawnością. Zmienił się nasz język. Proszę Państwa, kto nie był, zapraszam nieustannie do Urzędu Wojewódzkiego, żeby zobaczyć naszą windę zabytkową, na której jest zabytkowy napis, że osobom z kalectwem wstęp wzbroniony. Dzisiaj byśmy absolutnie czegoś takiego nie napisali. Ta tabliczka jest tylko dlatego, że konserwator zabytków uważa, że to jest jakieś świadectwo przeszłości, tak? Więc dobrze, że mamy z czym porównywać. Proszę Państwa, konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą trochę się zajmowałam, zmieniła nasz paradygmat myślenia o osobach z niepełnosprawnością. Już te osoby nie są wyłącznie klientami opieki społecznej czy medycznej, ale są wartościowymi członkami społeczeństwa. To jest chyba taka pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest taka, która jest uniwersalna, która niekoniecznie musi dotyczyć osób z niepełnosprawnością. Dotyczy wszystkich osób, które są marginalizowane, może tak będzie prościej. Proszę Państwa, taka prosta sytuacja. Nie możesz korzystać ze swoich praw człowieka nie dlatego, że jesteś niepełnosprawny, czy masz jakąś niepełnosprawność, ale dlatego, że istnieje jakaś bariera. I na tych barierach powinniśmy się skupić, na przykład projektując chociażby uczelnię. I to nie musi być bariera natury fizycznej. To może być bariera w postaci planu zajęć dla osób, które mają obowiązki rodzinne. Nie możesz korzystać ze swojego prawa do nauki, do kształcenia się, bo musisz się opiekować dziećmi, bo masz niepełnosprawne dziecko, bo masz starszych rodziców, którzy potrzebują pomocy. A więc gdzieś z tego prawa międzynarodowego możemy także czerpać, tutaj tak reklamuję moją dziedzinę, możemy czerpać rzeczy rzeczywiście dobre, chociażby ideę agendy 2030, nie pozostawiać nikogo w tyle. Ale z drugiej strony prawo międzynarodowe nie funkcjonuje w próżni. Jeżeli coś piszemy, to piszemy po coś. Nie piszemy do szuflady, tak myślę. Jeżeli piszemy jakiś artykuł, to chcemy, żeby ktoś go przeczytał. I przecież być może państwa niekoniecznie, czy rządy niekoniecznie będą zainteresowane czytaniem naszych dzieł, zwłaszcza jeżeli będą to dzieła krytyczne wobec rządzących,
Ale są instytucje, międzynarodowe instytucje praw człowieka, które bardzo chętnie korzystają z naszego dorobku. Przykładem mogą być procedury specjalne Rady Praw Człowieka, na przykład specjalny sprawozdawca do spraw osób z niepełnosprawnością, czy niezależna ekspertka do spraw korzystania ze wszystkich praw człowieka osób starszych, którzy bazują, pisząc opinie o państwach, wydając jakieś rekomendacje, raporty, które potem kształtują świadomość tą międzynarodową, przecież korzystają z naszego dorobku. Także tutaj wzajemne oddziaływanie. Co więcej, ta intersekcjonalność właśnie w działaniach procedur specjalnych, międzynarodowych tych organów traktatowych praw człowieka też nie wzięła się znikąd. Jak czytamy raporty właśnie tych organów, czy nawet orzeczenia na przykład Komitetu do Spraw Eliminacji i Dyskryminacji Kobiet. Tutaj pani profesor Sękowska-Kozłowska się boję coś powiedzieć w ogóle na ten temat, bo to jest największa znawczyni tegoż komitetu i orzecznictwa. No to tam przeczytamy, że ten komitet nie wymyślił sobie pewnych spraw związanych z intersekcjonalnością na przykład. I jest taka sprawa Ciobanu przeciwko Mołdawii, w której komitet wyraźnie mówi, że kobiety, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, przynajmniej w Mołdawii, nie mają szans na niezależne życie na starość. Pani Ciobanu przez lata opiekowała się niepełnosprawną córką, nie miała możliwości nabyć w ogóle praw do emerytury. Okazało się, że pod koniec swojego życia jest dyskryminowana z powodu płci, z powodu wieku i jak Trybunał stwierdził, tutaj do ściągi sobie zajrzę, w związku z jej związkiem z niepełnosprawnym dzieckiem. Ten związek uczynił ją osobą szczególnie podatną na dyskryminację. I teraz przechodzimy do kobiet. Ja tylko o moim, znaczy naszym projekcie powiem, naszym, dlatego że to jest pani doktor Półtorak, widzę panią doktor Ulę Torbus, widzę przedstawicieli związków zawodowych i bardzo się cieszę. To jest projekt, który prowadziliśmy kilka lat temu. Projekt Gender Pay Gap, Close the Deal, Fill the Gap, tak się pięknie nazywał. Był to projekt prowadzony, liderem był Uniwersytet w Weronie, poza tym Uniwersytet w Bristolu i chyba London School of Economy, coś takiego, Queen's College, o tak, Queen's College był, no i my, ale ten projekt był unikatowy, a to z tego względu, że zaangażowani też byli partnerzy społeczni, a więc związki zawodowe. Nasze związki zawodowe uniwersyteckie, przede wszystkim Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Górników. To było wyjątkowe doświadczenie. Proszę Państwa, właściwie mieliśmy się zajmować płacami. Czy są różnice pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn, czy jest luka płacowa? I mieliśmy stworzyć wspólnie rekomendacje dla partnerów społecznych. I co się okazało? Okazało się, że jeżeli chodzi o uniwersytet, to właściwie tej luki płacowej nie ma. Czasami to trochę na tych samych stanowiskach, czasami kobiety zarabiają więcej, czasami mężczyźni, ale generalnie pod względem formalnym nie ma większych różnic. Ale z drugiej strony okazało się, że natrafiliśmy na zupełnie inne problemy, bo to, co już było powiedziane, aczkolwiek chciałam tylko zaznaczyć, że sytuacja, czy nasze badania dotyczą sytuacji sprzed ustawy z 2018 roku. Także myślę, że teraz będzie nieco inaczej. Ja nie wiem, czy będzie lepiej.
to jest sytuacja, kiedy jeszcze nie było szkół doktorskich. Ale to, co wtedy zidentyfikowaliśmy, więcej kobiet niż mężczyzn podejmuje próby kariery naukowej. Tak? Więcej było doktorantek niż doktorantów. Więcej kobiet broniło ten doktorat. I potem te kobiety znikały. Bo potem już na etapie doktora habilitowanego znikały kobiety, było ich zdecydowanie mniej, a więcej mężczyzn. Co więcej, przynajmniej wtedy, czyli jakieś 8 lat temu, nieproporcjonalna liczba kobiet, może tak, była mniej kobiet zdecydowanie było na stanowiskach tych kierowniczych, co chyba jest, to dzisiaj wybrzmiało już tyle razy, że nie ma co powtarzać. Poza tym bardzo mało kobiet, przynajmniej wtedy, docierało do tytułu profesora. O ile doktorek habilitowanych, profesorek uczelni było stosunkowo dużo, no to już full professors było zdecydowanie mniej. No i jeszcze jedna taka uwaga, która dotyczy też sytuacji sprzed ustawy. O wiele mniej kobiet w ogóle startowało w jakichkolwiek konkursach. Tam, gdzie były wybieralne stanowiska, na przykład wtedy, kiedy dziekan był wybieralny, kiedy rektor dalej jest wybieralny, kobiety się w ogóle nie zgłaszały albo po prostu nie były nominowane. Zawsze ten mężczyzna wygrywał. Proszę Państwa, wydaje mi się, że te badania warte są kontynuacji, zwłaszcza w świetle nowej ustawy. Czy na przykład szkoły doktorskie zmieniły sytuację? Dziękuję bardzo. Na razie tyle. Bardzo dziękujemy. Zanim oddamy głos paniom profesor z Poznania, poprosimy o wystąpienie Carmen Casas Vives, która wprowadzi nas do projektu, w którym panie uczestniczycie. Także bardzo poproszę o nagranie. Dzieje się. Do you know how common sexual harassment is in EU universities? It affects almost 1/3 of students and staff, and it is even worse for those who belong to the LGBTQI+ community, ethnic minorities, or have disabilities or chronic illnesses. They face higher risks of gender-based violence. Do you want to join us in fighting sexual harassment in EU universities? The Uni for Equity project is focused on strengthening the capacity of universities to detect, map and respond to online and offline sexual harassment in the academic context, and to promote gender equality among students, faculty and administrative staff, with a special focus on minority groups. Uni for Equity is a collaboration of 8 partner organizations from Spain, Italy, Portugal, Poland, Austria and Belgium, who work together in order to conduct research on the current realities of sexual harassment in universities, launch the online awareness-raising campaign to inform and engage the public, review and improve university protocols and procedures to combat sexual harassment, organize workshops and trainings to foster an intersectional gender approach in order to empower potential bystanders to take action, develop an online tool to provide support and advice to potential victims within the universities involved. Uni for Equity aims to increase exchange of good practices on the EU level and raise awareness of the importance of combating all forms of sexual harassment and recognition of universities as a major resource in contributing to their prevention. Be a part of our journey and get involved. Follow Uni for Equity and discover more about our work. Hello, I'm Carmen Vives Cases from Alicante University, and I'm going to present Uni for Equity as principal investigator of this project. As you have seen in the previous video, Uni for Equity is a European project where different universities and countries take part.
In Alicante team, more specifically, this project it has a multidisciplinary team, and I want to stress the participation of our Vice-Rectorate of Equality, Diversity and Social Responsibility, because this project is coordinated by the Equality Unit of our university, which is part of this Vice-Rectorate. The aim of the project is to strengthen the ability of universities to identify and respond to sexual harassment in the workplace and other relevant settings, for example, classrooms or digital space, with an explicit but not exclusive focus on social inequalities. More specifically, we want to respond to this aim through the following steps. First of all, we are going to conduct a multi-country mixed method initial assessment based on online survey, in-depth reviews, and desk review. The main objective of this initial assessment is to identify the main strengths and weaknesses of universities regarding to existing strategies against sexual harassment. Once we completed the first step, we are in fact now in the second one, related with the design and implementation of different prevention strategies. In Uni for Equity, we have the theoretical framework of investing efforts in order to develop interventions at different levels of prevention, the primary, the secondary, and the tertiary one. Once this phase has been completed, then we will conduct the third one related with the qualitative and the quantitative evaluation of these activities. Uni for Equity is addressed in both research and interventions to the whole university community, taking into account explicitly the diversity which is characteristic of our university community. In the core interventions related with prevention, as I mentioned previously, we are going to conduct different types of activities: universal, selected, and indicated one. Here you can see a brief summary of the different activities that are going to be developed in Uni for Equity in the following 3 years. As you can see, these are the working packages related with the interventions, the prevention activities, and in all of them, in the primary, secondary, and tertiary one, we plan to do different, for example, training activities. The difference between them is that in the primary prevention strategies, the trainings are more addressed to increase the awareness about the problem and also the main causes, including those characteristics that belong to the universities and can be related with the sexual harassment exposition risk. Then in the secondary one, we are going to conduct these training activities with the objective of promoting active bystanders in our university community. And then in the tertiary one, we are talking about training specifically addressed to those who are involved in the problem, potential victims and also potential perpetrators. In addition, we plan to perform other type of activities, very important one, in order to reinforce the existing infrastructures in our universities related with the attention and the prevention of sexual harassment. Like, for example, we are reviewing the internal regulations that can be, can be a promoter or an inhibitor of these types of conflicts. We are going to review our protocols in terms of identifying rooms for improvement in both in the secondary prevention level, but also in the tertiary one, related, for example, with the follow-up measures addressed to victims and perpetrators.
And also, we are going to reinforce our resources addressed to this problem, for example, through the promotion of institutional agreements with other organizations and institutions which are outside the university and, of course, are related with the prevention of this problem. In addition to the intervention or the core intervention of the project that are at this level, we have here the initial assessment, which is mixed method 1, as I explained before, and we have also an intensive activities in terms of communication and dissemination. Well, if you like to know more about our project, I invite you to visit our webpage, which is part of the webpage of the Quality Unit in Alicante University. Here you can have more information, not only about the characteristics and the contents of the project, but also about the different outputs that we are going to be to publish during the following years. Thank you very much for your attention and the interest in our Uni for Equity project. I zapraszamy osoby dyskutujące z powrotem na miejsca i może od razu poprosimy panią profesor Iwonę Chmurę-Rutkowską o zaprezentowanie głosu pań, związanych zresztą z projektem, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. Tak, przyjechałyśmy do Państwa z farszem konkretnym. Ten farsz dotyczy 2 badań właściwie, w które byłyśmy zaangażowane. Oba projekty badawcze dotyczą problemu molestowania seksualnego na uczelni. Jeden jest lokalnym monitoringiem i od tego zaczniemy. I chcemy Państwu, myślę, że tak będzie najlepiej, przed rozmową o tym, co jest trudne w badaniach, co jest wyzwaniem, co jest rafą, pokazać to, co możemy pokazać, czyli wyniki, rezultaty tego badania wewnętrznego. Carmen, nasza szefowa tutaj europejska, mówiła właśnie o tym, że jesteśmy w trakcie badań, tego miksu badań i my jesteśmy osobiście po takiej dużej turze pogłębionych badań jakościowych wywiadów rzek, piorunujące doświadczenie. To też pokazuje, jak bardzo inne dane i jak wiele ciekawych rzeczy dowiadujemy się, kiedy zaczynamy rozmawiać z ludźmi na temat, który jest stabilizowany, bardzo osobisty, raniący i trudny. Dobrze, pokaz slajdów od bieżącego. Mam nadzieję, że Państwo widzicie. Jest okej, dzięki. Profesor Katarzyna Waszyńska opowie Państwu trochę, jaka była koncepcja tego pierwszego badania, pierwszego w historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i pierwszego właściwie chyba w Polsce, jeśli chodzi o tego typu pogłębiony projekt badawczy dotyczący molestowania seksualnego. Ale ja chciałabym jeszcze Państwu coś powiedzieć. Być może macie Państwo tą świadomość, ale my chyba zaczynając ten projekt nie miałyśmy. To, że właściwie projekt badawczy nie jest tylko diagnozą, chociaż on taki ma cel oficjalny. Ale tak naprawdę my rozpoczęłyśmy tymi badaniami razem z doktorem Maciejem Kokocińskim, socjologiem, który jest w naszym teamie bandzie, uwspólnianie pojęć. To znaczy my startowałyśmy kilka lat temu w społeczności akademickiej z takiego miejsca, gdzie większość z nas nie wiedziała, czym jest molestowanie seksualne. A na pewno nie mieliśmy wspólnie takiej definicji, którą moglibyśmy uznać za właśnie tą, na którą się zgadzamy, którą rozumiemy. Chyba nadal jeszcze nie wszyscy wiedzą, co to jest molestowanie seksualne. Natomiast samo badanie, sama sytuacja badania wprowadziła nas wszystkich jako dużą społeczność w nowy język, w nowe pojęcia i to jest ogromna korzyść. Po drugie, to badanie obniżyło napięcie wokół samego tematu. Sama możliwość wypowiedzenia się na ten temat
i fakt, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, że takie badanie jest, ono się pojawiło na stronach internetowych, ludzie przeszli cały ten proces, mamy wrażenie, że ten temat stał się mniej kontrowersyjny niż wydawał się na początku i to druga korzyść. Trzecia sprawa, myślę, że jesteśmy jeszcze przed dyskusją, ale to jest kwestia, z którą mierzą się wszyscy badacze i badaczki dotykający tabu. Kwestia odpowiedzialności za to, co odkrywamy, co robimy ludziom tym odkryciem, co robią te odkrycia instytucji, no i odpowiedzialności, co my z tym zrobimy. Wrócimy do tych pytań wtedy, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, co jest najtrudniejszego w tym byciu badaczką, badaczem, projektowaniem i realizowaniem takich badań. A teraz profesor Katarzyna Waszyńska opowie o tym całym pomyśle, o tej maszynie. Tak jak powiedziała profesor Iwona Chmura-Rutkowska, to był taki projekt, który myślę, że dużo znaczył i dla nas jako dla badaczek, ale także dla społeczności uniwersyteckiej. Punktem wyjścia do zrobienia tych badań i niejako zaproszeniem były takie ogólnopolskie badania RPO dotyczące zjawiska molestowania seksualnego na uczelniach polskich. Natomiast nie było do tej pory prawdopodobnie badań badających zjawisko molestowania w jakiejś uczelni. I jak gdyby ta kwestia stała się jak gdyby czynnikiem do zaproszenia nas do zrobienia badania właśnie dotyczącego rozpowszechnienia, ale też, czyli skali, ale też czynników mających wpływ na molestowanie seksualne na naszej uczelni. I tutaj pierwsza ważna rzecz, jeżeli mówimy o takich badaniach, czy chcemy robić takie badania, to, z czym my się zetknęłyśmy, to kalendarz uniwersytecki. Tak? To znaczy badania zaproponowane tuż przed wyborami rektorskimi i trwały prace nad właśnie budowaniem koncepcji badań, no i trzeba było się wstrzymać do wyborów rektorskich, żeby zobaczyć, jaka będzie polityka dalsza. Więc to jakby pierwsza rzecz związana z projektowaniem. To nas na jakiś moment zatrzymało, ale nie powstrzymało i dzięki życzliwości aktualnej rektorki, no jak gdyby działamy dalej, więc to była jak gdyby pierwsza taka ważna rzecz. To jest pierwsza w historii 100-letniej uniwersytetu kobieta na tym stanowisku i to ma znaczenie, jeśli rozmawiamy o kwestiach, którymi się wcześniej nie zajmowano na uniwersytecie, a teraz jest do tego przestrzeń. I to jak gdyby pierwsza rzecz, uwzględnienie takiego kalendarza akademickiego. Tak? Druga rzecz, no to właśnie zbudowanie całego tego zaplecza teoretycznego badań i to, co tutaj Iwona powiedziałaś, właśnie konceptualizacji pojęcia. Dlatego, że oczywiście istnieje wiele definicji molestowania seksualnego, trochę inaczej wyglądających w naukach prawnych, trochę inaczej w naukach społecznych. Natomiast rzeczywiście to, na co poświęciłyśmy sporą liczbę godzin, podobnie tutaj jak profesor Ewa Jarosz mówiła o tych niepoliczalnych godzinach, to na przegląd różnych polskich, ale też zagranicznych badań do tego, żeby można było zoperacjonalizować to zjawisko, to pojęcie, a jednocześnie wyłonić poszczególne kategorie, które byłyby jakoś jasne, zrozumiałe i użyteczne w naszym badaniu. Więc to był naprawdę taki duży aspekt badawczy. Jednocześnie to, co mi towarzyszyło przy tym, to tak osobiście powiem, że taka granica między perspektywą badaczki a perspektywą klinicystki. Czyli z jednej strony chciałam poznać też to zjawisko i jak gdyby żebyśmy ułożyły takie pytania, które by dawały nam jak najwięcej informacji o tym, ale też to, o co się też nieraz, o czym spierałyśmy, dyskutowałyśmy, żeby nie dochodziło do wtórnej wiktymizacji osób, które doświadczyły tego zjawiska. Więc to był też kolejny taki aspekt, który był bardzo ważny. O co chodziło w tych naszych badaniach? Przede wszystkim chciałyśmy i zostałyśmy o to poproszone, żeby zbadać skalę występowania zjawiska zachowań o charakterze molestowania seksualnego pod bardzo różnymi formami. Ja za chwilę pokażę te formy, więc będzie to troszeczkę jaśniej. To, co chciałyśmy też zbadać, to, o czym powiem za chwilę, to też różne takie psychologiczne, społeczne konteksty występowania tych zachowań. A więc po pierwsze też jak gdyby kwestie tego, kto podejmuje te zachowania, a kto doświadcza tych zachowań.
jak to wygląda w strukturze uniwersyteckiej, gdzie się to odbywa, w jakich pomieszczeniach, czy to uniwersyteckich, czy to lekcyjnych, czy to pozalekcyjnych, więc cały taki kontekst występowania tych zjawisk tutaj chciałyśmy zrobić. Dodatkowo, o tego jeszcze nie powiedziałam przy operacjonalizacji, myśmy nie używały pojęcia ofiara i sprawca, dlatego żeby po pierwsze też nie stygmatyzować osób doświadczających molestowania i chociażby też dlatego, że chciałyśmy poznać też perspektywę osób, które podejmowały te zachowania. Za chwilę powiem, bo to nam się wydaje bardzo ważne, kontrowersyjne, ale jednak ważne. W związku z tym w całym badaniu po pierwsze pytałyśmy o zachowania, a nie o osoby, a po drugie już w raporcie opisywałyśmy jako osoba podejmująca i osoba doświadczająca zachowań o charakterze molestowania. Dlatego taką erratę robimy, dlatego że tu część wykresów i tabel jest opisanych jeszcze słowem ofiara, ale to były generowane przez zespół statystyczny, więc w raportowaniu i w naszym języku posługujemy się po prostu innym językiem, ale tu on się może pojawić. I kolejna rzecz, powiem to tak już osobiście, że znacznie łatwiej chyba przeprowadzać badania będąc w międzynarodowym projekcie, ponieważ w międzynarodowych projektach mamy harmonogram, mamy środki na to, mamy osoby zaangażowane w różne badania, odpowiedzialne za poszczególne części badań. My pierwotne przygotowanie narzędzia robiłyśmy we dwie, w związku z tym same ustalałyśmy harmonogram swoich prac i na każdym etapie, co bardzo spowalniało trochę, musiałyśmy negocjować poszczególne etapy harmonogramu. Chciałyśmy też, żeby te nasze badania były przeprowadzone z uwzględnieniem naszej odpowiedzialności jako badaczek, czyli tego, co Iwona powiedziałaś przed chwilą, a więc tego, żeby zadbać o osoby, które właśnie mogły doświadczyć zachowań o charakterze molestowania seksualnego i w wyniku jak gdyby uczestniczenia w tym naszym badaniu, wypełnienia ankiety, mogły na nowo przeżywać różne traumatyczne sytuacje. W związku z tym chciałyśmy też zadbać, żeby bezpośrednio po tym badaniu była możliwość skontaktowania się z osobami, które mogłyby udzielić pomocy psychologicznej, tego typu rzeczy. Natomiast tak jak mówię, w badaniach międzynarodowych jest to łatwiej też, dlatego że są poszczególne osoby i trochę wynika to z badania. Tu nad wszystkim, że tak powiem, pilnowałyśmy same. Dodatkowa jeszcze rzecz. Czytając o różnych badaniach, ale też patrząc z praktyki mojej jako konsultantki i to, co dzisiaj też padło, jest trudność ze zgłaszaniem przypadków. W związku z tym też naszym celem było to, żeby zaangażować jak najwięcej osób z naszej społeczności, żeby wypełniły te badania. Więc powiem kolokwialnie, stawałyśmy na głowie, żeby zachęcić osoby do tego, żeby gdzieś chciały uczestniczyć w tym badaniu. Zrobiłyśmy filmik, nagrałyśmy o właśnie roli tego typu badań, o tym, czym jest to zjawisko, ale też o tym, jak ważne jest to dla społeczności i jak ważne właśnie jest dla profilaktyki mówienie o tym, a nie, że mówienie ma łączyć się właśnie ze stygmatyzacją, że tam na pewno to występuje. Więc zrobiłyśmy filmik, spotkałyśmy się z prodziekanami, spotkałyśmy się z samorządami, z przedstawicielami społeczności doktoranckich, więc całą taką gdzieś tam tutaj też powiem bardzo dużą robotę emocjonalną i społeczną. Jak mówimy też o doświadczeniu badaczek, to jest też doświadczenie, z którym wychodzimy z tego badania. Następnie jak narzędzie było skonstruowane, oddałyśmy narzędzie do konsultacji i jedną konsultację zrobił nam zespół do spraw opracowania strategii antydyskryminacyjnej na naszym uniwersytecie. Tak, i tam skonsultował, a drugie oddałyśmy to narzędzie do badaczek i badaczy z dziedziny nauk społecznych z naszego uniwersytetu. Te uwagi zaimplementowałyśmy do naszego badania. To, na czym nam zależało, żeby to badanie objęło jak gdyby społeczność uniwersytecką, a więc żeby nie dotyczyło tylko osób studiujących. W związku z tym przygotowaliśmy, bo już na tym etapie włączył się dr Maciej Kokociński, za co mu jestem bardzo wdzięczna. My obie jesteśmy wdzięczni. Dobrze. I zrobiłyśmy 4 raporty, oczywiście ogólne informacje, ale też z uwzględnieniem specyfiki, jak gdyby charakterystyki tego zjawiska w 4 aspektach. Osób studiujących, osób na studiach doktoranckich, osób pracujących na stanowiskach naukowych i dydaktycznych i osób z systemu wsparcia administracyjnego i technicznego. Więc takie 4 raporty powstają. I tutaj pokazywałam wcześniej slajd z badaniami, na których w największej mierze się opierałyśmy. Wyszczególniłyśmy 3 kategorie zachowań. Niechciane, nieakceptowane komunikaty odnoszące się do seksualności, to już tak szybciutko. Jak ktoś będzie zainteresowany, możemy to oczywiście w kuluarach czy gdzieś rozwinąć. I to jest moja motoryka właśnie. Dziękuję Ci bardzo.
niechciane, nieakceptowane zachowania odnoszące się, ale tu już z zachowaniem, nie komunikaty, tylko zachowanie, czyli w sferze takiej bardziej behawioralnej i oczywiście coś, co gdzieś okazało się bardzo ciekawe, czyli zachowania o charakterze molestowania seksualnego jak gdyby w cyberprzestrzeni, czyli online. I już powiem. Tutaj mają Państwo, powiem szczerze, zdziwiłyśmy się bardzo pozytywnie, że tak duża liczba osób zdecydowała się na wzięcie udziału w naszym badaniu. W naszym badaniu wzięły co 10. student, studentka, co 8. doktorant, doktorantka, co 5. pracownik, pracownica naukowo-dydaktyczna i co 11. pracownik, pracownica administracyjno-techniczna. Co, jak myślimy, na pierwsze badanie, które dotyczyło tego zjawiska, to jest naprawdę bardzo dużym sukcesem. I to, co wydaje nam się też niezwykle ważne, co wydawało nam się istotne w badaniu, jak Państwo się na pewno domyślacie, to powodowało, że to badanie było jednak czasochłonne, co było minusem, ale chciałyśmy właśnie zweryfikować, sprawdzić, zbadać perspektywy osoby doświadczającej poszczególnych zachowań, perspektywy świadka, bo to jest, myślę, niezwykle ważna perspektywa zarówno dla opracowywania rekomendacji, czyli właśnie jak z perspektywy świadka, jak wygląda charakter tych zachowań. Tutaj kolejna kategoria to było, nie byłam świadkiem, ale znam osobę, która to doświadczyła, tego typu zachowań i perspektywa osoby podejmującej tego typu zachowania. Mamy świadomość i tutaj to jest, bym powiedziała, znowu taki balans pomiędzy chęcią zapytania o to, a jak gdyby też rzetelnością metodologiczną. Mam świadomość, że gdzieś nie wszystkie osoby będą to wypełniały, natomiast chociażby jak gdyby ujrzenie tej perspektywy wydawało nam się bardzo ciekawe. No i tu mają Państwo też listę potrzebnych dla nas informacji. Myśmy też oprócz tego o zjawiska pytali o wczesne i odległe skutki doświadczania tego typu zachowań, zarówno w aspekcie emocji, myśli, zachowań, ale także fizyczności i zdrowia psychofizycznego. Także pytałyśmy też o gotowość do zgłaszania takich przypadków. Od czego zależy gotowość? Z kim osoby się dzielą? Czy to jest zgłaszanie formalne, czy to bardziej dzielenie się profesjonalne? Jakie czynniki mają na to wpływ? Więc taka cała baza, która naprawdę zajęła nam tysiące stron i to, czego nie przewidziałyśmy, przewidzieliśmy, to, że tego będzie właśnie tak dużo, w związku z tym zajmuje to nam 3/4 naszej działalności. Ponieważ mam 60 sekund, pewnie, to pokażę Państwu wyniki tej grupy, która doświadcza najczęściej naruszeń i to są osoby na studiach doktoranckich. Kolejną grupą, która doświadcza najczęściej bezpośrednio molestowania są osoby pracujące w administracji i tak zwanych na stanowiskach technicznych. Na 3. miejscu są pracowniczki i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Najrzadziej zgłaszały naruszenia osoby studiujące, aczkolwiek tam się pojawia pewien szczególny kontekst życia akademickiego w akademikach, imprez typu wielkie grillowanie, wyjazdów terenowych. Trzeba by się na tym skupić, ale pokażę Państwu na studiach, jak wygląda to w kontekście doktorantów i doktorantek, dlatego że właściwie te najczęściej wskazywane naruszenia pojawiają się we wszystkich grupach, są inne tylko wartości procentowe. Najwięcej naruszeń obserwujemy w tym typie A, czyli tam, gdzie pojawiają się żarty, komentarze, aluzje, rozpowszechnianie plotek, niechciane opowieści dotyczące naszego życia intymnego, naszego życia seksualnego, wyglądu, kto z kim, kiedy. I to jest tak powszechne, zauważcie, że 38-39% ma takie doświadczenie bycia osobą, której te plotki dotyczyły. Także to nie jest margines naszego życia naukowego, to jest codzienność. Druga w typie B, czyli tam, gdzie mówiliśmy o naruszeniach dotyczących naszej fizyczności i ciała, no i to rzeczywiście nas wbiło trochę w ziemię. 17 prawie procent ma doktorantek i doktorantów, głównie doktorantek, to podkreślę, naruszanie i skracanie dystansu fizycznego. Ale także zdarzają się około 6%, to o całe 6% za dużo, dotykanie różnych części ciała, intymnych części ciała.
To jest coś, co jest alarmujące. I jeśli chodzi o typ C, czyli te najbardziej zaniedbane moim zdaniem i formalno-prawnie, i na poziomie świadomości, czyli to, co się dzieje w cyberświecie, w niebezpiecznym czasem świecie, to znowu to samo, co się dzieje w świecie realnym, czyli rozpowszechnianie nieprawdziwych, kłamliwych opowieści na temat innych osób dotyczących życia intymnego, życia seksualnego oraz komentowanie tego, co my upubliczniamy w cyberprzestrzeni. I ostatnie zdanie dotyczące różnicy między tymi badaniami, które my prowadziłyśmy, czyli takiego wewnętrznego monitoringu, a projektu, o którym opowiadała Carmen. Wydaje mi się, jest to niezwykle cenna perspektywa. My od razu w tym międzynarodowym projekcie wiedzieliśmy, że będziemy patrzeć na to, co się dzieje i na to, co chcemy zaprojektować, jeśli chodzi o zmianę, z punktu widzenia trzech poziomów profilaktyki i prewencji. To, co często powoduje, że mamy ogromne zamieszanie w głowie i ta mapa działań potrzebnych, interwencyjnych i prewencyjnych jest tak ogromna i tak chaotyczna, że nie wiadomo, w co w ręce włożyć i od czego zacząć, jest świetnie uporządkowane. Po pierwsze na te 3 kontenery dotyczące typów prewencji. Druga rzecz, która bardzo jest mocno położona na stole w projekcie międzynarodowym, to rola świadków i tych osób, które wyszło w naszym największym stopniu zatrzymać przemoc, zmienić kulturę, dać wsparcie drugiej osobie, bo z naszych badań też wiemy, że pierwszym adresatką do opowieści o naruszeniu nie jest pełnomocnik ani pełnomocniczka, nie jest konsultantka, nie jest poradnia zdrowia psychicznego, jest zaufana osoba z mojego otoczenia, czyli kolega i koleżanka. I pierwsza pomoc psychologiczna, pierwsza pomoc w sytuacji kryzysu to jest coś, czego musimy się nauczyć po prostu wszyscy, a dopiero potem uruchamiać procedury. No i wreszcie trzecia rzecz, ja już tu zasygnalizowałam, zupełnie leżymy jako organizacje uczące i uczące się w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyberhigieny i tego, co złego dzieje się w cyberświecie, który nie jest już światem, nie dzielimy świata na online i offline, tylko to jest nasz świat, nasze podwórko, nasza codzienność, nasza praca i myślę, że ten temat stanie się naszym kluczowym tematem też w kontekście molestowania już szybciutko. To, co też by wydawało nam się ważne, to pytaliśmy też o gotowość do zgłaszania, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, ale oczekiwania wobec instytucji, oczekiwania wobec uniwersytetu w kontekście pojawienia się sytuacji o charakterze molestowania seksualnego. I myślę, że to jest bardzo ważny głos, bo tam się pojawiło dużo wątków, że potrzebna jest po pierwsze edukacja, potrzebna jest transparentność różnych funkcji, właśnie to, co powstało, żeby ta funkcja miała twarz. Tak? Potrzebna jest też informacja, kiedy i jasna do kogo. Potrzebne jest często wsparcie prawne, i bardzo często potrzebne jest wsparcie psychologiczne. I to, czego oczekiwały osoby badane, to właśnie takiej przejrzystości na każdym etapie postępowania i zajęcia się tą sprawą. I oczywiście tu o tym nie powiemy, ale pojawiły się takie istotne kwestie właśnie w wynikach jak płeć, aspekty związane z tożsamością seksualną, takie różne, które były istotne dla wyników. Bardzo kluczową kwestią było, czy ta osoba, która jest pełnomocniczką, konsultantką, to jest kobieta czy mężczyzna. Dostaliśmy absolutnie tutaj wprost wyniki, że w kontekście tego, że większość jednak kobiet doświadcza naruszeń, pełnomocniczką, osobą pierwszego kontaktu powinna być kobieta, a przynajmniej powinna być w stafie przynajmniej jedna kobieta, do której można się zwrócić. Dziękujemy bardzo. Już idziemy. Tak jak mówię, panel zatytułowany jest Horyzont tematów i problemów metodologicznych, zupełnie inne badania. Aneto, bardzo Cię proszę, Pani profesor Aneta Ostaszewska, Uniwersytet Warszawski, też słowo o swoich zainteresowaniach i działaniach badawczych. Chciałam podziękować Katowice i chciałam podziękować Poznań. Ja jestem z Warszawy i chciałabym opowiedzieć o moim doświadczeniu badawczym, które jest doświadczeniem autobiograficznym.
W drodze tutaj do Katowic czytałam zbiór esejów świeżo wydanych w tłumaczeniu na polski Barbary Ehrenreich i chciałabym zacytować jedno zdanie, które się stało, znaczy które jest moim leitmotivem, ale dopiero teraz odkryłam, że to jest właśnie to zdanie. Jeśli twoim celem jest równość, masz zbyt niskie standardy. Musisz stworzyć świat wart tego, by chcieć się w nim odnajdywać. Ja sobie zdałam sprawę, że moim światem od ponad 20 lat jest uniwersytet i że światem, w którym ja chciałabym istnieć, to jest w uniwersytecie, to jest ten świat, gdzie mogę być badaczką feministyczną. Ja się mocno identyfikuję z postawą krytyczną, jestem badaczką zaangażowaną i ja reprezentuję tę grupę, o której dzisiaj była mowa, to znaczy tych kobiet, które dotarły do jakiegoś punktu w awansie akademickim, ale niestety później się okazało, że są wszystkie drzwi albo prawie wszystkie drzwi pozamykane. I pewnie dlatego z racji tych moich doświadczeń moje zainteresowania krążą wokół, powiedzmy, szeroko rozumianej problematyki kobiecej. Mnie interesuje kobieta jako podmiot w życiu społecznym, kobieta jako podmiot w historii. 4 lata temu tak się zdarzyło, że pojawiła się pandemia i ja może teraz powiem coś, co zabrzmi brutalnie, ale dla mnie to było błogosławieństwo. Błogosławieństwo w tym sensie, że mogłam się odciąć od instytucji, w której funkcjonowałam, a która pewnie na wylot użyję takiego słowa, ale w jakimś sensie mnie dręczyła. Była to relacja bardzo niezdrowa, dlatego że ja w tej uczelni, w tym środowisku tkwiłam. Co więcej, miałam przekonanie, że to jest ta przestrzeń, w której ja mogę coś zrobić, by no właśnie ta instytucja nie była taką, jaką mi się wydawała. I pandemia sprawiła, że ja przeżyłam pierwszego dnia, kiedy został ogłoszony lockdown, i weszłam do mojego instytutu i było puściusieńko i były tylko panie, które pracują w administracji. I dowiedziałam się, że wszyscy są momentalnie wysłani do domu na urlop. I pytam się, a wy? A my nie. My mamy pracować. Nikt nie pomyślał o tych kobietach pracujących. Mówię o kobietach, bo akurat u mnie w instytucie, podejrzewam, że na większości uczelni tak jest, to były kobiety. Ja się zastanawiałam w tamtym momencie, no właśnie, jaka jest sytuacja kobiet, które pracują na uniwersytecie, chociaż niekoniecznie są akademiczkami. I to była jakby taka idea, która przyświecała temu, że ja zaczęłam się zajmować feminizacją pandemii. I w ramach właśnie powołanego Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci muszę też powiedzieć tutaj słowo, że ponieważ no właśnie dochodzi się do jakiegoś momentu w awansie akademickim i nagle się okazuje, że nie ma dla mnie miejsca w mojej katedrze. Więc co trzeba zrobić? Trzeba założyć jakąś swoją małą, ale jednak powiedzmy sobie jednostkę czy pracownię. I tym dla mnie było centrum. Właśnie taką przestrzenią, gdzie ja, pomimo tego, że byłam gdzieś na obrzeżach mojego wydziału, mogłam funkcjonować jako ta badaczka feministyczna. I nikt się nie dziwił, że robię takie badania, a nie inne. No więc wspólnie z zaproszonymi badaczkami, również z partnerkami z uniwersytetów w ramach Sojuszu For You Plus, zajęłyśmy się badaniem feminizacji i trochę powiem najpierw o tym, jak te badania wyglądały od strony takiej metodologicznej. To znaczy po raz pierwszy ja na taką skalę pracowałam, pracowałam w zespole międzynarodowym, ale zupełnie zdalnie, czyli my w ogóle nie miałyśmy ze sobą żadnego kontaktu osobistego i muszę powiedzieć, że to były bardzo dobre warunki pracy i harmonogram był taki, jaki powinien być, wszystko przebiegało, można powiedzieć, tak jak powinno. Nasze badania miały w tytule Kobiety na uniwersytetach, ponieważ chciałyśmy się zająć tą grupą, która na uniwersytecie stanowi większość liczebnie, ale jeżeli się przyjrzymy, no właśnie chociażby sytuacji dotyczącej stanowisk, no właśnie pewnej powiedzmy wolności akademickiej, to już jest inaczej. Te badania objęły kobiety
to znaczy kadrę akademicką, włączając w to doktorantki oraz kadrę administracyjną, pracownicę obsługi technicznej, pomocowej, bibliotekarki, czyli chciałyśmy trafić do wszystkich kobiet, które pracują na uniwersytecie. Udało nam się nawet dotrzeć do pań, które zresztą bardzo niechętnie, ale jednak wzięły udział w naszych badaniach, a pracowały na portierniach. No i tutaj był ten problem, ponieważ dotrzeć do osób badanych zawsze stanowi jakieś wyzwanie. I tak jak akademiczki były bardzo chętne i pytały tylko kiedy możemy z nimi rozmawiać, w przypadku administracji był problem, ponieważ one kompletnie nie czuły się podmiotowo. To znaczy one w ogóle nie miały poczucia, że one mają coś w ogóle do powiedzenia. I właściwie to dlaczego się pytamy, skoro one są generalnie niewidoczne na uniwersytecie. Jednak udało nam się i dokonałyśmy w miarę proporcjonalnego doboru próby. Nasze badania wyglądały tak, że najpierw była ankieta internetowa po to, żeby wyłapać pewne interesujące nas cechy. Następnie łącznie wzięło udział 630 osób. Te badania były prowadzone jednocześnie na Uniwersytecie Warszawskim i Mediolańskim. W ankiecie wzięło udział ponad 500 osób i na bazie tej ankiety my wypracowałyśmy dyspozycje do wywiadów. Te wywiady były indywidualne, łącznie ich było 60, 30 na Mediolańskim, 30 na Warszawskim, z podziałem na kadrę akademicką i administracyjną. Potem odbyły się jeszcze tak zwane fokusy eksperckie, do których stworzyłyśmy takie grupy mieszane, różne osoby reprezentujące różne pozycje na uniwersytecie. I teraz te nasze badania miały dotyczyć, tak jak wspomniałam, feminizacji pandemii i w dużym stopniu rzeczywiście pokazałyśmy konsekwencje pandemii, jeżeli chodzi o życie kobiet, o życie zawodowe, o to życie prywatne, rodzinne, ale również udało nam się, i to uważam za niesamowite odkrycie, pokazać, jak głęboko uniwersytet jest instytucją w kryzysie. I to jest taki rodzaj kryzysu, który nie wiąże się z tym, że trafia nam się pandemia albo wojna. Chodzi o to, że uniwersytet jako instytucja historycznie jest bardzo mocno ugruntowany, a wręcz powiem zbudowany na nierównościach. W związku z tym to, co udało nam się w naszych badaniach potwierdzić, no to jest właśnie, i to jest też rzecz taka uniwersalna, że jak już kobiety te pracujące w administracji czy w obsłudze IT zaczęły mówić, to właściwie one nagle odkryły, że mają tak dużo do powiedzenia, pomimo tego, że warunki były trudne, dlatego że bardzo często, wyobraźmy sobie typową akademiczkę. To jest kobieta, która generalnie pracuje zdalnie, ma w domu jakieś miejsce pracy. Dla niej to, że będzie miała wideokonferencję, nie jest problemem. Dla kobiety z administracji był to problem, ponieważ ona nagle odkryła w pandemii, że ona nawet nie ma gdzie pracować. Kuchnia, stół kuchenny, to było to miejsce. I nagle się okazało, że kiedy sobie rozmawiamy właśnie o tych warunkach, w jakich pracujemy, i jedna z moich koleżanek badaczek, z racji tego, że ma małe mieszkanie, 3 córki, opowiadała o tym, że ona pracuje przy desce do prasowania. Ta deska do prasowania stała się tym symbolem otwierającym. Czyli te kobiety z administracji zobaczyły nas nie jako kogoś, kto jest po drugiej stronie, kto ciągle ma jakieś pretensje, chce coś załatwić, ale zobaczyły kogoś, kto chce je słuchać. I muszę powiedzieć, że jako badaczka czułam się usatysfakcjonowana, że dotarłam do tych opowieści, ale jako kobieta pracująca na uniwersytecie to było strasznie dołujące doświadczenie. Doświadczenie pokazujące, że my kompletnie siebie nawzajem nie znamy. Więc, ponieważ widzę mikrofon, więc będę zmierzała do końca. Zebrane przez nas wyniki, one są udostępnione w publicznym raporcie, więc można sobie do tego w dowolnym momencie zajrzeć. Ja tylko powiem jedno, że zebrane przez nas wyniki pokazują, że uniwersytet ma bardzo upłciowiony charakter pracy i głównie chodzi o to, nawet nie o reprezentatywność. Nie chodzi o to, że tych kobiet jest mało czy jest dużo. Chodzi o to, że kobiety generalnie tworzą zaplecze. One zawsze są gdzieś tam w kulisach.
Kolejna rzecz, no to jest właśnie ten niewystarczający poziom wiedzy, świadomości i wrażliwości, szczególnie jeżeli chodzi o przełożonych i przełożone. I teraz tak, nasze badania zbiegły się w czasie z wprowadzaniem na Uniwersytecie Warszawskim JEP-u. Ale robiłyśmy nasze badania zupełnie niezależnie od tego, co zostało wypracowane. I ciekawe jest to, że my właściwie potwierdziłyśmy sens wprowadzania planów równości płci, dlatego że wdrażanie, nawet nie tyle, że wprowadzanie, ale wdrażanie, pilnowanie, monitorowanie i domaganie się tego, żeby te plany były realizowane, jest dla nas o tyle ważne, że może być gwarancją tego, że ta zasada równych szans zostanie wreszcie postrzegana jako norma, jako pewien standard w pracy, a edukacja dotycząca, no właśnie, czy równości, równouprawnienia, inkluzji, ona będzie priorytetem zarówno dla uniwersytetu jako instytucji, ale również na poszczególnych szczeblach w jednostkach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze inna perspektywa, pani doktor Ewa Krzaklerska, bardzo prosimy. Po polsku można. Dzień dobry. Bardzo miło mi jest wziąć udział w tej panelowej dyskusji. Moje wystąpienie, ponieważ nie będę prezentować wyników badania, chciałam pokazać narzędzie, które wykorzystywane jest do badania nierównego traktowania, do badania też zjawisk dyskryminacji, które zostało wypracowane w międzynarodowym projekcie, które stanowi, można powiedzieć, taki zasób dla instytucji, dla organizacji prowadzących badania naukowe. Ale mam wrażenie, że nawet prezentując jakby ten przykład, wpisuje się też w pewne, mi się wydaje, pewne trendy, to co się dzieje, jeśli chodzi o właśnie nasze środowisko badaczek feministycznych, które badają nierówne traktowanie, badają dyskryminację i teraz coraz częściej też badają przemoc. I bardzo dziękuję też właśnie za te badania w Poznaniu, bo wydaje mi się, że takie badania być może się już powoli trochę normalizują, prawda? I te narzędzia też dzięki temu projektowi UNISAFE, one wchodzą coraz bardziej do jakiegoś repertuaru naszych badań. Rzeczywiście ten temat przemocy przez jakiś czas był tak nawet, można powiedzieć, trochę mało obecny w ogóle w polskiej socjologii, gdzie ta przemoc wobec kobiet, jakieś ostatnie badania były prowadzone, prawda, już wiele lat temu i tak naprawdę nie mamy za wiele danych, więc może właśnie uniwersytet tutaj będzie tym, który jakoś później spowoduje, że te badania wejdą też w inne obszary życia społecznego. To też taki wątek a propos roli uniwersytetu. To narzędzie GEAM, które powiem o tym skrócie, czyli Gender Equality Auditoring and Monitoring Tool, jest to takie narzędzie wypracowane w projektach europejskich, które mieliśmy okazję pracować z koleżankami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden projekt nazywał się Act on Gender, czyli działa na rzecz równości płci, gdzie właśnie z jednym zadaniem było wypracowanie takich narzędzi, które miałyby wesprzeć instytucje we wdrażaniu planów równości płci. I wtedy to narzędzie powstało, myśląc właśnie o osobach, które pracują nad planami równości płci, a które być może nie są socjolożkami, nie mają takich narzędzi które zdobyły w ramach swojej dyscypliny, a chciałyby przeprowadzić jakąś diagnozę do tego planu równości płci. Więc powstało to narzędzie i powstała też cała infrastruktura, która by takie osoby wsparła, tak że one, nie posiadając tej wiedzy, na końcu otrzymałyby raport właśnie już z danymi statystycznymi, którym pozostałoby im tylko je przeanalizować, zinterpretować, przypatrzeć im. Natomiast zostałoby im oszczędzone jakby zabawa na przykład z narzędziami technologicznymi, z analizą statystyczną, której nie znają. Więc rzeczywiście to narzędzie zostało tak stworzone w dużej mierze dla praktyków, ale też zostaje wykorzystane przez naukowców. Jest to dosyć szerokie narzędzie i co też może chciałabym, żeby tak pozostało taką myślą po tej mojej krótkiej prezentacji, bo wiem, że już chcę naprawdę nie przekroczyć czasu, bo wiem, że jeszcze są dwie osoby, że wydaje mi się, że teraz już coraz częściej, mając dane na temat swoich instytucji, na temat tego, co się dzieje u nas na uniwersytetach, powinniśmy coraz częściej też patrzeć na to, co się dzieje u innych i porównywać trochę te nasze wyniki, porównywać nasze narzędzia, patrzeć,
co wychodzi u nas na naszym podwórku, ale też na przykład w innych krajach i szukać jakby na przykład pewnych rozwiązań, dzięki którym na przykład te dane są inne. Więc jakby ten call for comparative analysis, właśnie ta potrzeba tej analizy komparatywnej, porównawczej, wydaje mi się, że jest bardzo ważna. I też jeśli chodzi o czas, prawda, co się zmieniło, to teraz jak wszyscy wdrożyliśmy te plany równości płci, zadajemy sobie pytanie, czy one rzeczywiście coś zmienią na tych naszych uczelniach, czy one coś zmienią w naszych organizacjach. Wydaje mi się, że możliwość powtarzania też badań, gdzie niepotrzebne są tak duże zasoby osobowe, bo tutaj właśnie widzimy, że to jest po prostu ciężka praca, też emocjonalna, ale też po prostu taka zajmująca dużo godzin. Więc jakby posiadanie pewnego narzędzia, które by mogło być wykorzystywane, wydaje mi się, jest ważne. Ja nie będę dużo o tym narzędziu mówić, to pokrótce tylko powiem o jego obszarach. Ono właśnie z jednej strony dotyka tych kwestii, też które mówiłam o przemocy, o molestowaniu seksualnym, kwestii mikroagresji, ale także duży nacisk jest na taką kulturę pracy i w ogóle na warunki pracy, czyli bardzo silnie jest właśnie położony nacisk na to, żeby wiedzieć, jak ludzie pracują, jakie są rzeczywiście te ich obiektywne czynniki, że ta praca może być w dobrych warunkach prowadzona i jak te warunki pracy się różnią, ale także jest ten cały wątek kultury organizacyjnej, czyli czegoś, co właśnie jest trudno w badaniach uchwycić, zwłaszcza w badaniach ilościowych, relacji władzy, seksizmu, jakiejś takiej kultury męskości, która czasami dominuje, a także być może jakichś sieci i które działają na korzyść jakichś konkretnych grup. Więc z jednej strony właśnie to narzędzie jest usytuowane w doświadczeniach osób, ale też diagnozuje kulturę organizacyjną, diagnozuje te warunki pracy i co jest też ważne i co właśnie się wiąże z tym wątkiem intersekcjonalności, posiada całkiem dużą pulę właśnie tych, które badają te inne przesłanki, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć nie tylko coś na temat różnic między kobietami i mężczyznami, ale także popatrzeć na te dane intersekcjonalnie. I tutaj może jeszcze to właśnie zareklamuję, że jest taka bardzo duża właśnie infrastruktura, która pomaga to badanie przeprowadzić i która pomaga osobom, które nie mają tych umiejętności statystycznych i komputerowych. Przepraszam, że to z tym slajdem nie wyszło, widzę, że się lekko zepsuł, ale co jest ważne, poszliśmy w ramach projektu Inspire, poszliśmy dalej, ponieważ ten oryginalny JAM był nakierunkowany tylko na pracowników, a teraz stworzyliśmy także wersję dla studentów, która w tym momencie jest, i studentów i studentek, która w tym momencie jest testowana i posiada właśnie bardzo dużą część, która jest poświęcona właśnie molestowaniu, też nękaniu, mikroagresjom, dyskryminacji. I może kilka takich konkluzji i refleksji. Wydaje mi się, że są pewne wątki, które są ważne, jeśli prowadzimy właśnie badania na temat równości płci. Z jednej strony dużo już tych elementów padło, więc może nie będę się powtarzać, ale dwa chciałabym podkreślić, które są na slajdach, dwa ostatnie, że wydaje mi się, że warto, jakby mówiąc o równości płci, też jakoś pozycjonować, lokować je w dyskusjach na inne tematy niż tylko równość, czy włączanie, czy różnorodność, ale właśnie na przykład kwestia warunków pracy, dlatego też ta kwestia związków zawodowych, włączania związków zawodowych, które jakby u nas prawie na naszym Uniwersytecie Jagiellońskim na przykład są żywo zainteresowane z kwestią molestowania i bardzo aktywnie w tym zakresie Związek Inicjatywy Pracowniczej działa. My też wykorzystałyśmy to narzędzie, żeby powiedzieć coś więcej o takiej niewidzialnej pracy, czyli właśnie bycia tym zapleczem na uczelni. Wydaje mi się, że te dane tego sondażu też na to całkiem dobrze pozwalają. I jeśli chodzi też właśnie o tą kwestię troski, czy opieki, to co my mówimy po angielsku care i jakoś te wszystkie wątki w sobie zawiera. No właśnie ta kwestia niewidzialnej pracy, ale też właśnie włączania różnych obowiązków związanych z opieką też właśnie jest już w tym sondażu też uwzględniona, czyli na przykład opieki nad osobami starszymi, a nie tylko opieki rodzicielskiej. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę tylko powiedzieć, że Uniwersytet Adama Mickiewicza skorzystał z tego narzędzia, reklamuje je osobiście, bo
nazwaliśmy to monitoring warunków pracy. I to otworzyło w ogóle serca i gotowość ludzi do wypełniania. I wyniki dotyczące tych kawałków przemocowych właśnie z JAM właściwie otworzyło nam drzwi do badania o molestowaniu. Także dziękuję serdecznie też przy okazji za tą gigantyczną Dziękujemy bardzo. pracę. Zainteresowanie Świetne było duże, narzędzie. zdjęcia slajdów zrobione, także myślę, że narzędzie będzie testowane i w użyciu. Bardzo dziękuję pani doktor. Ostatnia perspektywa, pani doktor Magdalena Pokrzywa. Bardzo proszę o kilka słów na temat tego, jak badania w pani przypadku wyglądają. Tak jak na wszystkich uniwersytetach, Uniwersytet Rzeszowski realizuje plan równości płci i przeprowadza w związku z tym różnego rodzaju badania. W większości przypadków są to badania ilościowe, na przykład używamy właśnie narzędzia tutaj JAM i realizujemy badania ilościowe wśród pracowników, ale coraz częściej wyłączamy do naszych badań przy realizacji badań ilościowych również taką perspektywę jakościową, choćby w takim przypadku jak ostatnio, kiedy badaliśmy osoby studiujące i oprócz ankiety online zrealizowaliśmy również badania fokusowe. I o ile badania ilościowe, dane statystyczne pozwalają nam na oszacowanie skali zjawisk, poznanie opinii bardzo wielu osób w interesujących nas kwestiach, o tyle badania jakościowe mają też swoje niezwykłe zalety, jakby chociażby pomagają nam lepiej zrozumieć i wyjaśnić motywy postępowania, kontekst sytuacyjny, poznać lepiej potrzeby, różnego rodzaju sytuacje, doświadczenia, zrozumieć obawy i zrozumieć potrzeby. I realizacja badań jakościowych pozwoliła nam skupić się nie tylko na tych często pojawiających się w badaniach ilościowych radykalnych formach, na przykład dyskryminacji albo niewłaściwych zachowań, ale też wyłapać te bardziej subtelne, które w przypadku badań ilościowych po prostu nie są łatwe do wyłapania. Dodatkowo, kiedy mamy takie raporty, czy też takie badania, w których mamy szerokie wypowiedzi, doświadczenia i też różnego rodzaju perspektywy, to kiedy przychodzimy do władz i pokazujemy konkretne przykłady, konkretne wypowiedzi, konkretny świat tych osób doświadczających niewłaściwych chociażby sytuacji czy dyskryminacji, to wtedy zdecydowanie lepiej to oddziałuje na nasze władze niż chociażby zwykła tabela, chociażby była, czy też wykres chociażby pokazywał, że tak powiem, dość niewłaściwe zachowania. Więc bardzo często te wywiady, fokusy, wypowiedzi osób pomagają nam przekonać nasze władze do tego, byśmy podejmowali jakieś działania, ponieważ one wiążą się z konkretną wypowiedzią, z konkretnym doświadczeniem. Bardziej emocjonalnie tutaj, że tak powiem, można zareagować. Po drugie, z naszych doświadczeń wynika, że badania jakościowe są odbierane jako te bardziej zaangażowane, to znaczy te, które wykazują większe zaangażowanie instytucji niż badania ankietowe, bo jak na przykład mówiły nam osoby studiujące, ankieta to już któraś z kolei była ankieta do uzupełnienia, oni uzupełniają lub nie, zachęceni przez nas. Natomiast badania jakościowe, czyli zaproszenie ich do udziału na przykład w fokusie czy w wywiadzie pogłębionym, to już jest krok dalej. To oznacza, że rzeczywiście instytucja jest bardzo zainteresowana poznaniem ich opinii. I bardzo często właśnie badane osoby poczuły się bardziej zaangażowane w tworzenie tej polityki, a może przede wszystkim zauważone i wysłuchane. I bardzo często takie działania badawcze związane z bezpośrednim, dłuższym kontaktem zachęciły także osoby do dalszych rozmów. Czyli po przeprowadzeniu badań jakościowych nagle nastąpiła jakaś fala rozmów, zgłoszeń, konsultacji i wydaje mi się, że przede wszystkim było to związane z tym, że te działania zaczęły mieć twarz, ale też pokazały tą twarz zainteresowaną. W związku z tym rzeczywiście po przeprowadzeniu chociażby badań tych jakościowych wśród studentów, nie tylko oczywiście uczestnicy tych badań, ale też osoby, które dowiedziały się o tych badań, bo były szeroko komentowane na przykład wśród osób studiujących, że takie badania rzeczywiście były realizowane, przyszły do nas porozmawiać, zgłosić swój problem, ale też widzieliśmy większe zaangażowanie na przykład w działania związane z szkoleniami, jakimiś kursami i chęć partycypacji w nich.
Badania jakościowe pozwalają także na danie głosu osobom narażonym na wykluczenie i dyskryminację, gdyż pozwalają na usłyszenie głosów tych, które trudno wyłapać podczas realizacji dużych badań ilościowych i przeprowadzonych na wielkich próbach, jak chociażby takie badania, jak realizujemy w chwili obecnej na Uniwersytecie Rzeszowskim wśród osób pracujących i studiujących, które są osobami niebinarnymi i transpłciowymi. I dzięki właśnie realizacji wywiadów pogłębionych zyskujemy ich perspektywę, doświadczenia, poznajemy ich problemy, bo przy realizacji dużych badań ilościowych one po prostu nam gdzieś znikają. Dlatego też w tym momencie realizujemy drugą już edycję badań dżemu i realizujemy je wspierając też badaniami jakościowymi. Chcemy się skupić na tych kategoriach, o których była tu już wcześniej mowa, jeśli chodzi o najbardziej zagrożonych dyskryminacją czy też niewłaściwymi zachowaniami, czyli osoby, które nas wspierają, jakby chociażby osoby sprzątające, osoby będące na portierniach, pracownicy administracji, osoby, które są na początku tej drogi, czyli osoby doktoranckie, ale też które są, brzydko mówiąc, już na końcu drogi, czyli w wieku na przykład przedemerytalnym, które też doznają różnego rodzaju problemów. Więc z tak mojej perspektywy podsumowując, realizacja badań jakościowych pozwala po prostu na bardziej partycypacyjne podejście i uwzględnienie różnych perspektyw. I oczywiście nie można bazować całej polityki na badaniach jakościowych, natomiast bardzo zachęcam do realizowania takich badań, gdyż one pozwalają nam zrozumieć perspektywę, doświadczenia i też zrozumieć więcej rzeczy. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że w Państwa wypowiedziach częściowo znalazły się już odpowiedzi na niektóre z pytań, które miały paść, więc sobie je podarujemy. Natomiast uzupełniając horyzont przebogaty tematów i sposobów badania, chciałam też Państwu przypomnieć, bo mówiłam o tym rano, że w przestrzeniach konferencyjnych jest też wystawa posterowa badaczek i badaczy Uniwersytetu Śląskiego, którzy skorzystali z konkursu grantowego i tam też można, przyglądając się zarówno tematom badawczym, jak i rozwiązaniom metodologicznym, zobaczyć, jak szeroko i jak w różny sposób można rozumieć różnorodność i ją analizować i badać. A ja w takim razie chciałabym skorzystać z finezji dojrzałości badawczej Państwa i spróbować zadać Wam trudne pytania, jakkolwiek wcześniej trochę umawialiśmy się na inne, ale chciałabym zapytać, a właściwie poprosić o takie wytypowanie w ramach problematyki i obszaru równości i różnorodności w kontekście rozwijania przede wszystkim polityk, tak? I wdrażania tych zasad i idei równości i różnorodności. Gdybyście Państwo mieli rekomendować 3 główne tematy badawcze, które powinny być rozpoznane w sytuacjach właśnie bardziej już chyba doskonalenia tych polityk różnorodnościowych i równości niż budowania, bo budowa planów to już jest jakiś taki etap, który w większości mamy. One są bardzo często niedoskonałe, więc musimy je doskonalić. I teraz gdyby każdy z Państwa spróbował maksimum 3 takie tematy zaproponować, które uznalibyście jako te, które powinny się znaleźć właśnie w kręgu zainteresowań badawczych na rzecz właśnie doskonalenia polityki równości i różnorodności w uczelniach. Chwila na zastanowienie, bo to trochę pytanie zaskoczenie. Aha. I zwłaszcza, że trzeba właściwie w kilku słowach powiedzieć, co by to mogło być? Państwa zdaniem. Aneta. Ja nie wiem, czy ja odpowiem na to pytanie, ale powiem, o czym jakby ja marzę, żeby miało miejsce jako pewna codzienna praktyka na uniwersytecie. Mianowicie trochę próbujemy już tutaj z zespołem równościowym to robić. Takie cykliczne badania dotyczące potrzeb osób, które tworzą uniwersytet. Czyli nie dzielić tych, powiedzmy, tematów według grup, pozycji, ról, jakie pełnimy, ale zapytać o to, jakie mamy potrzeby. Dobra, to tyle. Ja może coś wymyślę. A można Rozumiem, że nie można odmówić zeznań. Bardzo konkretnie. 1, 2, 3 maksymalnie. Dobrze, więc
tak sobie myślę, że w tych badaniach powinniśmy uwzględniać upływ czasu, bo na przykład te nasze badania, które robiliśmy w latach 2014-18, dzisiaj już są naprawdę nieaktualne. Więc trzeba by sprawdzić, co się zmieniło, dlaczego i czy na lepiej. Po drugie, prowadząc takie badania, trzeba by podejść intersekcjonalnie, to jest po pierwsze, ale przede wszystkim być przygotowanym na nieprzewidziane. Dlatego, że jeżeli zaczniemy prowadzić badania intersekcjonalne, to jest oczywiste, że one będą multiplikować. Jak Kimberly Crenshaw wymyśliła pojęcie intersekcjonalności, to miała na myśli czarnoskóre kobiety w Stanach Zjednoczonych. Ale ten model może być zastosowany w przeróżnych konfiguracjach. Nie wiem, na przykład starsze osoby LGBT+, tak? Starsi migranci, młodzi praktykanci i tak dalej. Więc myślę, że ten uniwersalizm i cykliczność badań, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy coś działa, czy nie działa. No to dwa. Tak. Mi się wydaje, że bardzo często skupiamy się, badając uniwersytet, na osobach studiujących, osobach pracujących, przez kogo rozumiemy zazwyczaj pracowników akademickich. Natomiast bardzo często pomijana jest perspektywa tych osób tak zwanych czasami pomocniczych, czyli osób, które dbają o to, żeby nasza uczelnia była czysta, by była bezpieczna, i też osób pracujących w administracji, bo ich perspektywa w większości przypadków jest zupełnie inna, więc czasami wydaje mi się, że może nie nowe tematy, ale zwrócenie uwagi szczególnej też na różne kategorie osób i zwłaszcza chyba na tą kategorię, która coraz częściej zaczyna mówić o swoich problemach. Na naszej uczelni jest rzecznik akademicki i jesteśmy niedaleko siebie i coraz więcej na przykład pań sprzątających, bo to głównie panie, ustawia się pod jego drzwiami, żeby porozmawiać o swojej sytuacji. To wydaje mi się jest budujące i na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Yes. Number one, I would like to see more a wider definition of gender, and when we apply policies, plans, etc., we don't stick to the binary, but we go beyond, because everyone needs protection. So studies that have traditionally have seen or studied male and female, I think we should move forward and include also the non-binary who experience also violence on a daily basis. Two, an intersectional approach, I think, offers us a better possibility of understanding the nuances, the difficulties, and to get to the third one, to try and start identifying the barriers and eliminate them. So I see all three interconnected as, rather than three wishes, maybe it's a pyramid or something, and with three faces rather than anything else. To, co mnie najbardziej ciekawiło, to rzeczywiście stwierdzenie, czy rzeczywiście te plany równości płci zmieniają kulturę organizacji, czy mają jakiś wpływ na to, na jakie są relacje władzy, jaki jest, nie wiem, model pracy, czy dalej ten model kariery jest cały czas reprodukowany, taki neoliberalny, szybki, czy jakby są na przykład włączane nowe modele kariery. Mnie by naprawdę bardziej interesowała taka szersza zmiana w obrębie tego, jak funkcjonuje uniwersytet. I wydaje mi się, że plan równości płci uruchamia wiele dyskusji na temat tego, jak robi się naukę, jak my pracujemy, jak my do siebie mówimy. I dla mnie najciekawsze byłoby zbadanie tego, czy rzeczywiście to jest tylko takie narzędzie, że tam poprawimy trochę te statystyki, czy my naprawdę poprawimy właśnie akademię. Ja mam 3 tematy. Pierwszy związany z dżemem, bo nam wyszło w Poznaniu, że największym zagrożeniem dla równości są familiarne stosunki w zakładach i na uniwersytecie. I mnie ta familiarność, czyli to jakie my mamy relacje w środku w akademii,
bardzo interesują. Uważam, że to jest game changer zrozumienia, jak działa ta hierarchia i czy realnie jesteśmy w stanie przy pomocy statutów, dobrych praktyk i warsztatów coś zmienić, czy tam jest potrzebna jeszcze inna robota, która uderza wprost, tak jak już tu zostało powiedziane, w historycznie ugruntowany format tej feudalnej, hierarchicznej instytucji. Drugi temat, zdrowie psychiczne i rezyliencja. W jaki sposób nierówne traktowanie, stereotypy, dyskryminacja rujnują nam zdrowie psychiczne, dobrostan i z drugiej na drugą nóżkę, w jaki sposób ludzie budują odporność, jakie mają sposoby, strategie. My przecież wiemy w psychologii, co buduje naszą sprężystość. Pytanie, co tutaj? I trzeci temat, badania emancypacji, procesów emancypowania się, czyli wyzwalania się ze stereotypów, z uprzedzeń, z hierarchii władzy. My wiemy, że emancypację się robi 3 krokami. Krytyczne myślenie, innowacyjność i odwaga. I mnie interesuje, na ile my mamy krytyczne myślenie, na ile potrafimy być innowacyjni i odważni, żeby robić tą zmianę. Nie wiem, czy podam 3 rzeczy, chyba nie, ale nawiążę do tego, co tutaj już padło wcześniej. Mianowicie, że to, co mi się marzy, to myślenie o społeczności uniwersyteckiej jako o wszystkich osobach, które są zaangażowane i które funkcjonują na uniwersytecie. I to zarówno w aspekcie diagnostycznym, ale również później w zakresie rekomendacji i przeprowadzania szkoleń. To znaczy, żeby rzeczywiście ujmować wszystkie osoby z każdej społeczności, ale również to, co też wyszło nam w badaniach jakościowych, że na przykład dla osób pracujących w portierni nie są przewidziane szkolenia, pomimo tego, że te osoby pełnią bardzo ważną funkcję i często są świadkami różnych zachowań, nawet o charakterze molestowania seksualnego. Więc to, co mi się marzy, to właśnie rozszerzenie zarówno aspektu przeprowadzania badań, ale później szkolenia i różnych działań wynikających z wprowadzania tego dla całej społeczności. Druga rzecz, która mi się marzy, to żeby to wprowadzać. Po pierwsze, żeby wyniki badań nie były tylko wynikami badań leżącymi gdzieś na szafce, tak często jak nasze artykuły naukowe. W związku z tym, że jak gdyby dużą część mojej pracy zajmuje praktyka, marzę o praktycznym aspekcie badań diagnostycznych. To znaczy, żeby z tego realnie coś wynikało. A trzecia rzecz, o której marzę, to taką rzecz związaną, bo to jest doświadczenie i o tym nieraz rozmawiałyśmy, więc powiem w liczbie mnogiej. Jak zaangażowanie się w takie działania powoduje spowolnienie kariery naukowej. Bo myślę sobie, ile w trakcie tego czasu, który poświęciłyśmy na badanie, z którego naukowo naprawdę jest średnio, ile mogłybyśmy napisać wysoko punktowanych artykułów naukowych. Tak? Mówię to specjalnie trochę z sarkazmem, dlatego że mam wrażenie trochę, że na uniwersytetach jest tak, że osoby, które dużo pracują, dostają jeszcze więcej, a dodatkowo są to rzeczy, które spowalniają przebieg kariery naukowej i marzy mi się taki rodzaj badań, nie wiem jeszcze jak, który to uwzględni i który możemy zaimplementować, żeby docenić pracę aktywistów, osób zaangażowanych i osób działających na rzecz uczelni. Tu będzie szybciej, jest nagrywane, także myślę, że będzie do odtworzenia. Drugie bardzo wyzwanie, trudne dla Państwa, a mianowicie chciałabym, żebyście Państwo zaproponowali ze swojej strony i na bazie własnego doświadczenia po jednej, ewentualnie 2 rekomendacjach w kontekście do's and don'ts, czyli w którą stronę iść i czego nie robić. Na bazie doświadczenia, na czym się sparzyliście, co widzicie jako sytuacje, rozwiązania metodologiczne, czy tematy, które niekoniecznie należy w tych badaniach podejmować. 1, 2 takie kategorie, gdybyście Państwo spróbowali wytypować. Do's and don'ts. Na zasadzie rekomendacji dla Państwa studentów, studentek, badaczek młodych, doktorantek, doktorantów, ale także częściowo uwzględniając obecność też osób spoza środowiska akademickiego. Bardzo proszę, chyba tylko jeden mikrofon nam działa, więc podam. Who is brave enough to start?
Ja chcę powiedzieć, że tym, co absolutnie trzeba robić, to trzeba łamać stereotypy. Jeżeli mówią, że nie da się czegoś zrobić, to trzeba to robić. Tak, natomiast czego nie robić? No nie zapominać o tym, że nasza świadomość ma też swoje granice, czyli też nie za bardzo wierzyć temu, że wie się wszystko. Co robić, albo jak, tak? Jak robić? No, myślę, że takim celem chyba, przynajmniej w naszej dziedzinie, powinien być człowiek. I tutaj znowu zapromuję moją działkę prawa. Działanie oparte na prawach człowieka, human rights based approach. Także jeżeli mogę zaproponować, żeby zawsze gdzieś tam był człowiek, tak? Tym celem, a nie środkiem. A może tak, unikać zespołów badawczych, ja nie wiem, czy to jest możliwe, unikać zespołów badawczych jednolitych. A więc takich, gdzie wszyscy członkowie, członkinie myślą tak samo. To wszystko. Dziękuję. Mi się wydaje, że najważniejszym jest też zachęcanie coraz szerszej społeczności akademickiej do po prostu takich działań. Bo wydaje mi się, że oczywiście my jako aktywiści i osoby, które działają na rzecz równości, różnorodności, jesteśmy zafokusowani na tej tematyce, natomiast bez przekonania szerszego grona pewne działania będą niemożliwe, a wydaje mi się, że niestety musimy robić to stosunkowo małymi krokami, ale każda kropla drąży skałę w większości przypadków i zaangażować też osoby związane z równością i różnorodnością, ale mieć swoich liderów na każdym wydziale, wśród osób różnej płci, różnego pochodzenia, różnej etniczności, by jak najszerzej dotrzeć do różnych kategorii osób, które chcemy objąć wsparciem. I agree a lot with your thought. Engage with people who are completely different as much as possible to understand better the situation and be as irritating as possible to get to the results. No, nie możemy się bać, mi się wydaje, podejmować trudnych tematów. Mi się wydaje, że to, i takich właśnie, przeciw którym jest opór jednak czasami w naszej instytucji i pewno różne osoby, które prowadziły te badania w instytucji, tego doświadczyły. Pamiętam, nawet taką anegdotkę mam a propos feminatywów na przykład. Czy użyć w ankiecie feminatywu, bo, prawda, czy nie? To trochę jest niewygodnie, dłużej się czyta, no ale z drugiej strony też ta ankieta ma taki wymiar edukacyjny, więc wiem, że my zaryzykowałyśmy akurat w dżamie i dołączyłyśmy, miałyśmy różne komentarze i może właśnie byłyśmy irytujące, ale to dało różnym ludziom do myślenia, że tam pojawiła się na przykład rektorka. Prawda, czy dziekanka. Więc może właśnie starać się trochę lekko przekraczać te granice gdzieś, właśnie w takich celach też edukacyjnych. Wydaje mi się właśnie, że ważna jest też ta dyskusja i współpraca, tam też interdyscyplinarność, to w Pani projekcie było fajnie widać, ale też my prowadziliśmy taki projekt właśnie z prawniczkami na temat pracy niewidzialnej. To naprawdę było dla nas bardzo, bardzo wartościowe i wydaje mi się, że też pewno inaczej byśmy teraz zaprojektowały badania, ale też tak na przykład jak robiłyśmy ten narzędzie JEAM i my czasami jesteśmy tacy zafiksowani, a w Polsce no to jest się tak o to pyta. No więc myśmy też tam patrzyły, co to za dziwne pytanie, no pierwszy raz widzę, to w ogóle w Polsce to nie ma racji bytu, no ale my mówiliśmy, no dobra, zadajmy je i zobaczymy, co wyjdzie. No i właśnie wyszły rzeczywiście ciekawe rzeczy, ale więc wydaje mi się, że to też jest ważne właśnie czasami spróbować czegoś, czego się nie próbowało. I tu jeszcze chciałam skomentować a propos publikowania badań, bo nam się wydaje, że na przykład to, co my tutaj robimy, to jest tylko takie, no tutaj zbadaliśmy jedną uczelnię i to jest właśnie tylko taka praca społeczna, ale mi się wydaje, że to jest bardzo ważna praca naukowa i ona powinna być publikowana w bardzo wysoko punktowanych czasopismach i mamy bardzo wysoko punktowane też czasopisy, na szczęście jeszcze na liście na gender, z nazwą gender nawet i właśnie wydaje, że może nie jesteśmy za bardzo
skromne. Mi się wydaje, że te badania są ważne i często są różne case studies z różnych uniwersytetów z Anglii na przykład publikowane. I dlaczego nie mamy naszego case'u z Polski opublikować jako pierwszego badania molestowania seksualnego w Polsce? Mi się wydaje, że też myślę, że możemy być dumne z wielu badań, które są prowadzone u nas i publikować je naprawdę w dobrych czasopismach. Ale nie musimy. Ja bym zarekomendowała, co robić podejście biznesowe. Po pierwsze, nie pracować za darmo i bez uznania. Naprawdę, przyjąć sobie to, mówić otwarcie o tym, że to jest praca. To tak jak z pracą, nieodpłatną pracą domową kobiet. To jest praca obciążająca, wypalająca, która trwa wiele godzin, która odbiera nam energię. Potrzebujemy uznania i pieniędzy za tą robotę. I ona wtedy przesunie się, też ten temat przesuwa się w hierarchii ważności od razu do góry. Druga rekomendacja, taka, która jest dla nas wszystkich ważna. Doceniajmy osoby, które tą pracę wykonały. Ten stygmat, który się ciągnie za paniami od molestowania, to nie jest łatwa sprawa. To znaczy my się zastanawiamy, czy jak wydamy 3 raporty o molestowaniu, to czy mamy na miesiąc czy na rok wziąć urlopy i zniknąć z uniwersytetu, czy tak będzie lepiej, czy jesteśmy też gotowe przyjąć wszystko to, co potem się wydarzy. Niezadowolenie, frustrację, stygmatyzację. Stygmatyzuje samo zajmowanie się genderowymi kwestiami nierówności, a naruszanie dobrostanu i bezpieczeństwa i bezkarności kończy się tak jak zawsze, kiedy dotykamy tabu, ujawniamy i demaskujemy przemoc i nierówność. Osoby, które są posłańcami i posłanniczkami tych wiadomości, muszą być uzbrojone. Więc moją rekomendacją jest, żeby na uniwersytetach również powstawały mechanizmy dbania, chronienia, takiego mechanizmu antywypalaniowego też dla osób, które zajmują się tymi tematami od lat i które mają taką etykietę. Pani od Romów, pani od cudzoziemców, cudzoziemczyń, pani od gender, pani od molestowania, pan od LGBT, tak? To jest obciążające. Więc róbmy to dla siebie, dla organizacji, nawet jeśli same nie mamy odwagi zajmować się tematem, wspierajmy te osoby, które to robią. Wyjęłaś mi z ust połowę rzeczy, które chciałam powiedzieć. Ale rzeczywiście też jestem za tym, żeby szanować swoją pracę i dostawać wynagrodzenie za swoją pracę. Ponieważ praca dla idei jest fajna, ale z idei nie spłaci się kredytu, nie wykarmi się siebie i innych i wynagrodzenie jest niezwykle ważną kwestią, moim zdaniem, o której się za mało mówi jednak. I kwestie związane z wypaleniem zawodowym działaczek i działaczy są coraz większym problemem. Więc moim zdaniem to jest jak gdyby jedna rzecz. A druga, co w kuluarach tak trochę już rozmawiamy też, myślę, ale to, co bym chciała, żeby traktować badaczy i badaczki jako osoby, które w związku z prowadzeniem różnych badań spotykają się właśnie w ramach swoich społeczności i w ramach swoich instytucji, w tym też uniwersytetów, z różnego rodzaju przeszkodami i trudnościami. I to, przepraszam, że mówię o marzeniach, ale marzy mi się taka superwizja koleżeńska i takie wsparcie wśród osób, które pracują w różnych trudnych obszarach badawczych, po to, żeby właśnie się wspierać i pomagać sobie w tym, jak rozwiązywać różne trudne rzeczy, które pojawiają się na etapie zarówno badań, ale również implementacji, rekomendacji, wdrażania czegokolwiek. Więc to taka druga rzecz, w którą bym chciała. Żebyśmy się wspierali jako środowisko i korzystali z już wypracowanych narzędzi. Dziękuję bardzo. Myślę, że moglibyśmy tak prowadzić jeszcze tę dyskusję i refleksję bardzo długo. Natomiast obiecaliśmy też możliwość zadania pytań, biorąc pod uwagę obecność doświadczonych badaczek i badacza i wśród Państwa także osób zajmujących się badaniem nierówności z perspektywą genderową lub inną. I w takim razie pytanie, czy chcielibyście Państwo ewentualnie ze swojej strony albo komentarz, albo zadać pytanie. Jest teraz na to okazja. Bardzo proszę podnieść rękę, szybko mikrofon trafi do Państwa. Może Państwo studenci, studentki chcielibyście zapytać o coś ewentualnie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe. Okay.
Dzień dobry, Katarzyna Sękowska-Kozłowska. Ja mam takie pytanie, bo tak działa, u mnie działa. Bo tak obserwuję, znaczy z zafascynowaniem jakby mnogość tych projektów, diagnoz, narzędzi i tak dalej. I tak się zastanawiam jako osoba, która zajmuje się naukami prawnymi i też widzi też sporo takich ograniczeń, które ze sobą niesie metoda prawna. Czy Państwo właśnie jako też praktycy z obszaru nauk społecznych i też robienia właśnie w ramach uniwersytetów tego typu badań, czy widzicie tutaj miejsce dla prawa i dla prawników i jakby na ile, bo z jednej strony jakby jak myślimy o równości, no to uruchamia nam się, że prawo, okej? I możemy mieć jakieś tam postulaty zmiany prawa, trochę tam się o tym mówi, ale tak naprawdę to często mam wrażenie, że to jest bardzo powierzchowne, takie naskórkowe i teraz pytanie, gdzie widzicie pole, żeby wejść głębiej właśnie z metodą prawną i z badaniami prawnymi, czy to z prawa krajowego właśnie, czy z międzynarodowych, tak jak prawa człowieka, pani profesor Mikołajczyk wspomniała. Mam poczucie, że prawa człowieka mają dużo do zaoferowania, ale jednocześnie cały czas czuję takie limity, że przepracujemy jedno, drugie, trzecie orzeczenie, dyrektywę, rekomendacje, a teraz jak połączyć to z tym, co się dzieje w rzeczywistości i w tym, co wy diagnozujecie? Dziękuję. Ktoś z Państwa jest chętny? Jeśli mogę na gorąco, nie do końca odpowiem na Twoje pytanie, ale jak zadałaś pytanie, to od razu przyszło mi do głowy słowo wszędzie. Zarówno jeśli chodzi o to, co jest zasobem, spieranie się o definicje czy o różne pojęcia, ale opowiem sytuację z ostatnich naszych badań, gdzie wsparcie prawne jest niezbędne. Mianowicie w naszym narzędziu zrobiłyśmy kilka pytań otwartych, co stało się czymś trudnym dla nas. Mianowicie przeczytałyśmy opowieści różnych osób i w tych opowieściach pojawiły się dane wrażliwe, imiona i nazwiska osób, które były opisane jako osoby podejmujące różne zachowania naruszające prawo. Mamy to samo doświadczenie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. No właśnie i wsparcie prawne w takim obszarze i co dalej, również z uwzględnieniem aspektów prawnych jest bardzo ważne. To ja może jeszcze krótko powiem o tym przykładzie, który dałam. Współpracowałyśmy z prawniczkami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście właśnie tej koncepcji pracy niewidzialnej i okazało się to bardzo inspirujące. Nawet otrzymał ten zespół, otrzymałyśmy nagrodę jako innowatorki prawa pracy właśnie od prawników, gdyż jakby takiej koncepcji w prawie nie ma, a ona jakby jest dla tego środowiska bardzo inspirująca i jakoś, nie wiem, podważa ich sposób myślenia właśnie o jakichś relacjach w pracy i też właśnie w kontekście całego orzecznictwa. Więc ten projekt próbowałyśmy otrzymać jakiś grant też na dalsze badania, ale to się już nam nie udało. Natomiast same te badania, które właśnie prowadziły prawniczki w kontekście analizy dokumentów, a my prowadziłyśmy te analizy na danych empirycznych i jakby ta wspólna dyskusja wydaje mi się, że była bardzo ważna i że jakby też jest to jeszcze praca, można powiedzieć, praca niedokończona, cały czas praca w ciągu, ale wydaje mi się, że właśnie może gdzieś są takie obszary, które jakby są inspirujące dla obu dyscyplin. Może nawet tutaj bardziej dla prawa, bo w socjologii koncepcja pracy niewidzialnej to już jest dosyć długotrwała koncepcja, ale nie była jeszcze dyskutowana w kontekście prawa. Więc wydaje mi się, że pojawiają się takie obszary i może właśnie to chodzi gdzieś o szukanie takich momentów styku. Ja widzę duży przelot między prawem a edukacją i mamy mało badań na temat tego, jak niska jest kultura prawna i świadomość prawna ludzi pracujących, uczących się, bo tak naprawdę bardzo wiele rozwiązań jest gotowych i my rozmawiając, znamy się z Katarzyną od lat, współpracujemy też razem. Ja
współpracując odkrywam, że są gotowce, są rzeczy, z których możemy skorzystać. Jednym z przykładów ciekawych jest współpraca przy projekcie Gender w podręcznikach. To właśnie profesorka Katarzyna pomogła nam zrozumieć, że my jesteśmy po zęby uzbrojeni, żeby przeciwdziałać stereotypom w podręcznikach szkolnych. Czyli na poziomie prawa naprawdę mamy narzędzia, żeby się o to dopominać. Ale nie ma tej świadomości ani wśród tych, którzy piszą podręczniki, ani w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ani wśród nauczycieli i nauczycielek, ani wśród nas badaczy i badaczek. Więc rzeczywiście jest dużo roboty na temat upowszechniania gotowych rozwiązań, które my na poziomie badań, na poziomie codzienności jesteśmy w stanie mieć jako, wiecie, w skrzynce z narzędziami. Wtedy, kiedy idziemy w ważnej sprawie powalczyć o czyjeś prawa, powalczyć o zmianę. I tu współpraca ludzi, którzy wiedzą, jak tych narzędzi użyć, a z drugiej strony tutaj było badanie potrzeb, spotkanie tych dwóch kropek, tego, czego my potrzebujemy, żeby tą zmianę robić, byłoby niezwykle cenne i jakąś taką bandę, wyobrażam sobie, moglibyśmy tutaj stworzyć, która sobie pomaga zrozumieć, czym dysponujemy, jakie mamy zasoby, czym możemy działać i jaka jest siła tych prawnych argumentów. Ja muszę powiedzieć, że myśmy próbowali takie badanie zrealizować i to chyba zaraz na początku kadencji władz rektorskich, pytając właśnie o potrzeby w zakresie wsparcia, w zakresie sposobu ewentualnego reagowania, interweniowania i bardzo sobie to wzięliśmy do serca. Efektem tego jest nawet uruchomienie ostatnio takiego formularza zgłoszeniowego, który w bezpieczny sposób pozwala pokazywać, tak, czy zgłaszać, raportować problemy, gdzie później w odpowiedniej koordynacji w całym systemie kilku podmiotów, które działają w uniwersytecie jako podmioty interwencyjne, móc rzeczywiście działać. No i ta koordynacja, o której mówiliśmy. Więc staraliśmy się, na pewno było to niedoskonałe, bo pierwsza próba, pewnie będziemy ponawiać i poprawiać, ale rzeczywiście to się sprawdza, Anne, to co mówisz, badanie potrzeb, czyli zapytanie o to, czego potrzeba, tak, żeby ten dobrostan był lepszy, żeby było bezpieczniej, żeby coś się zmieniło, żeby coś wyeliminować. Basiu. Ja chciałam wrócić do tego naszego projektu. Widzę, że pani prezes pamięta. Nasz projekt pokazał, jakich narzędzi nam jako prawnikom brakuje, co my możemy dać, ale co też możemy wziąć. Najprostszy przykład. W naszym tym badaniu o tej luce płacowej badaliśmy, ile orzeczeń, w ogóle ile spraw było przez sądy rozpatrywane, ile było orzeczeń wydanych i w Polsce zidentyfikowaliśmy takich czystych o dyskryminację płacową wtedy spraw w sądzie 6. W Wielkiej Brytanii nasi partnerzy z Wielkiej Brytanii podali ile? Ponad 100 000. No i teraz jak rozwiązać ten problem, bo tu nie jest problem już tylko prawa. To jest problem historii, to jest problem kultury prawnej, problem socjologii, funkcjonowania związków zawodowych na przykład. No więc każdy ma swoje narzędzia i myślę, że żeby zbudować jakąś maszynę, to trzeba użyć ich wszystkich. Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, biorąc pod uwagę kwestie kondycyjne, jest jeszcze pytanie, tak? To znaczy, ja bym ewentualnie zaprosiła Państwa do kuluarów, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa kolację, która jest w Bistro Familia. To jest mniej więcej na tym poziomie, więc można albo bocznymi drzwiami wyjść i kierować się lekko w lewo, albo do góry i schodami na dół zejść i na pewno Państwo traficie i zachęcam w takim razie do kontynuowania tej dyskusji, bo tak się boję, że my tak możemy bez końca do wieczora, a chyba jednak potrzeba nam poza strawą intelektualną i duchową, także tej fizycznej. Bardzo dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym w dyskusji. Mam nadzieję, że
trochę naszkicowaliśmy, tak naprawdę trochę naszkicowaliśmy tylko ten horyzont tematów badawczych i rozwiązań metodologicznych. Zapraszamy do korzystania z zaprezentowanych narzędzi i oczywiście zareklamuję jeszcze raz nasz przewodnik metodologiczny, który Państwo możecie obejrzeć. U góry czy na plakatach reklamujących projekt Gepard są QR-kody, więc można bezpośrednio trafić jako rezultat drugi na podręcznik, który został tak właśnie napisany jako taki popularny do wykorzystania, do zastosowania przez środowiska także pozaakademickie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za udział w dyskusji. Dziękuję Państwu za wytrzymałość, cierpliwość. Musimy się zregenerować, bo jutro drugi dzień. Zaczynamy o 9:00 panelem właśnie środowisk pozaakademickich, a następnie drugi panel będzie o języku inkluzywnym, a potem możliwość uczestniczenia w warsztatach. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Jeszcze się spotykamy za chwilę w Bistro Familia na kolacji. Bardzo proszę.